No i drodzy, wyobraźmy sobie, jak widać zaciemnione drzwi do garażu i się powoli otwierają z takim metalicznym zgrzytem, jakby ktoś... Czy one są takie, że się podnosi i ma jeszcze pokrętło, czy guzik? Guzik, mój stary jest fancy, z Ameryczki przyjechał. Czyli jest taki guzik, słychać nawet nie to, że kwiknąłeś, tylko słychać moment, w którym ten zamek, ten silniczek za siłowni, że siłownie idzie to powolutku do góry, pojawia się światło, ale lampy czy słońca? Coś tam Nie, wieczorem? to już wieczorem jest, bo ja myślę, że to jest tego samego dnia, co to się stało i w nocy może nawet dziś. Ja myślałem, że po prostu tą deskę chwycę z garażu i żeby nie gramolić w moim garażu, nie robić dźwięków różnych, to się wymknąłem do Blaze'a i... Po prostu mi napisał SMS-a, ja wiem jak, okej, tylko mój garaż, dobra, zobaczysz na miejscu. No twój garaż to twój pokój, mówiliśmy to wiele razy. Zobacz to, Tak. tutaj. Mówisz, że garaż jest staro. Zresztą mnie palisz tym, że śpisz w garażu. Cool. Więc tak. Więc rozjaśnia się odrobinkę ten garaż i patrzyliśmy ze środka. Patrzymy teraz na twoje oczy, na twoją twarz. Myślę, że może z deską pod pachą, tak trzymasz ją jak kuszaka. Zasłania. Widać jak z niej podczas czasu taka iskierka ten wylatuje z takiej popękanego kadłuba. Jak delikatnie to trzymasz, żeby się to nie posypało. Jak właśnie jakiś mały kawałek tego posrebrzanego plastiku albo aluminium odpada. I go tak z góry na dół możesz go tak wycenić i jest Jak się te drzwi otwierają, to tak widać oczywiście widać, że to już złotówa, bo to są elementy, ale jak w momencie, kiedy już się otwierają te drzwi tak, że widzisz, że trzyma deskę i już miał cię oślepić ten blach z tej deski, to się nie dzieje po prostu. I jak się jeszcze dalej drzwi odkryją, to ten złotówa jest smutny, jak drzwi już się podnoszą, to widzisz, że złotówa jest bardzo przybity i trzyma tą deskę, widzisz, jak patrzy na nią z takim wzrokiem smutnym. Po prostu jest zawiedziony tym, co się stało, ale jest w nim taka iskierka, że debile. Wszystko działa w środku. Na zewnątrz może nie jest tak, jak miało być, ale trochę duct tape'a i cerkowania przy tym sprawi, że będzie użytkowa. Może nie taka ładna jak kiedyś. A ja tylko chciałem powiedzieć, że jak ty wróciłeś na chatę, to po prostu była absolutna cisza. Unikaliście się nawzajem, dostałeś kanapki na kolację tak położone na pustym stole na talerzu i mama poszła spać, bo trzeba by rano do pracy, nie? Przecież Ada ma de facto 2 etaty. Jeden hobbystyczny. No, a o której to się wróciło? To nie jest ważne. Ważne, gdzie się wróciło. W sumie, o której też było ważne. No tak. Tak, bo myślę, że jeżeli tego nie było na Discordzie waszym, to jeszcze nie wiesz. Ale szybko się coś pojawi. Tymczasem możesz mi powiedzieć, można wszystkim powiedzieć, jak wygląda twój pokój. Dobra, to jest the coolest fucking room ever, przynajmniej w oczach Blaze'a. Bo tak, on jest generalnie podzielony na części, bo to nie jest tak, że ja dosłownie śpię z tymi wszystkimi narzędziami i tak dalej. Nie. Po prostu widać taką, może nie prostą linię, ale widać taką linię, kiedy ten pokój rozdziela się na sypialnię i na garaż. Po prostu jest tam z boku, są wszelkie jakieś stoły, jakieś młotki, narzędzia. Wywalczyłem z rodzicami, a raczej z moim starym, bo moją mamę to już tam mało ona załamała ręce, że spoko, to jest część użytkowa, trzeba przejść przez moją sypialnię, ale kij z tym.
Natomiast po prostu z lewej jest takie łóżko, ale widać, to jest bardziej po prostu duży materac i jakaś ledwo sięgająca rama, taka już w dość opłakanym stanie, ale mnie to absolutnie nie powstrzymało, żeby powyrywać w niej, w tym drewnie jakieś po prostu pseudopłomienie. Widać jeszcze miejsca, w których na początku jeszcze nie miałem wprawy, a potem mi szło coraz lepiej. I tutaj jest 1000 jakiś po prostu, to też na pewno nie jest czysty pokój, absolutnie nie. Widać, że na krześle są rzucone jakaś koszula, po prostu luźno, kiedy akurat została zrzucona. Gdzieś też są wieszaki takie wmontowane w ścianę, na których wiszą jakieś ciuchy. Są generalnie wszędzie na pewno plakaty, czy to jakichś zespołów, czy jakieś może coś ze slackdustingiem. Ja generalnie byście sobie wyobrazili po prostu pokój takiego Messi pseudo-rockowego nastolatka. To jest to. To ja w takim razie myślę, że zmienimy trochę utwór, bo co ty na to, że tym kurwie i generalny angst po prostu się sobie jakąś mowę na full Totalnie. żeby wytrzymać. Niech kurwa rodzice wiedzą. Oni się nie będą do mnie odzywać, to ja będę oddywać muzyką. Yeah. Trzeba pisać kilka takich bardzo brzydkich, ostrych słów, pamiętników. Na drzwiach garażowych. Mój dziennik codziennie zamalowuję i piszę na nowe. Ja bym jeszcze dorzucił do tej sceny fakt, że ty taki smutny trzymasz, panie, a po drugiej stronie tak ten mem, że takie jest dwóch ludzi w ciemnym w chodniku, nie? Na chodniku na jakimś osiedlu. Jeden jest taki bez słówka, drugi jest powiedz w ciemności i tego oczy się nagle na co. I ty tak patrzy swojego kumpla. Tak, myślę, że tak. Myślę, że Blaze nie jest osobą, która chowa się z jakimikolwiek emocjami i teraz można czuć od niego ten teenage angst, ten jestem zamknięty w teledysku, świat mnie nienawidzi. I no myślę, że jak po prostu cię w tym wszystkim widzę, za tymi moimi drzwiami, to po prostu kiwam ci głową na powitanie i patrząc od tę deskę, wydobywam z siebie tylko krótkie No dlatego potrzebuję twojego garażu. Mikasa, Sukasa, możesz się tam rozgościć i sam się na łóżko. Nie miałem hiszpańskiego w szkole. Mój dom, twój dom. O, okej. To by wiele znaczyło. Nie wiem, co ty planujesz z tym zrobić. Możesz poszperać w narzędziach. Nie wiem, może znajdziesz jakąś... Już od razu już ogarnąłem, co potrzebuję zrobić i myślę, że narzędzia, których potrzebuję, na pewno są w normalnym garażu. To wygląda jak całkiem cool garaż, nie powiem, więc myślę, że tym bardziej tutaj będą te rzeczy, których szukam. Sobie troszeczkę wyobrażam sprzęt w waszym garażu jak sprzęt Rika. Czy taki, że on jest posklejany. On jest z kastorii. Ja chcę tylko zaznaczyć, że to jest też garaż szczura. Jest, szczury, taka mała dżungla. Proszę. Są jakieś regały, gdzie są pudełka z tymi rzeczami, gdzie pierwszy raz widzę je na oczy. Odwracasz się, nie zauważasz, że tutaj coś wpadłeś, nie? A to takie wiszące holo sushi, które po prostu suszy się, zawieszone. Sensacja szczura, nie dotykaj. Więc jest taką zasłoną półprzezroczystą, bo to jednak jest ciągle... No, uwaga, te stałki. No, Tak, taki półprzezroczysty, robiony kryształek, wtedy tak mniej mi się tęczą, nie? No ja wiem. A teraz nie ma światła, więc niczym się nie. Jakby babie lato się to dało. Nie, z tego... Pajęczynę wlazło. Tak, jakby w pajęczynę wraz z tego otrzepuję, ale tak, żeby nie stać coś nic. Ale to... Wiesz co, że Blaze rzucił te szczura. Przecież powinno rosnąć w wodzie, a nie na słońcu. Tu nie ma słońca. On się na tym zna, nie ja. Okej. Anyway. Przepraszam, ale jeszcze Szurowi jeszcze tylko dodam to, że on tam ma taki buf, na którym można siedzieć, leżeć i tak dalej, tylko on jest grzybem. Z takim wielkim kapeluszem, który może nie, on ma taki niebieski
obręcz fluorescencyjną. A to jest właściwie grzyb wielki. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że zajebał z dżungli złotej. Wow. To jest coś, co by szczur mógł zrobić, nawet jeżeli przed wspólnym flagblastingiem. Okej. Wow, fajny fotel. Myślisz, że szczur się obrazi, jak sobie na nim posiedzę? Jak nie odkryje, że na nim siedziałeś, to się nie obrazi. Nie zostanie po prostu ze sobą śladów. naprawdę. Szczur nie odkryje. Znowu, tak się boję. Szczur, myślę, że szczur... On ma swoje sposoby, żeby odkryć rzeczy. No. I byłeś po prostu sieci gdzieś w telefonie na tym łóżku. Potrzebujesz czegoś? Może opinii eksperta? Ale to jak zapytam. Spoko, na razie możesz siedzieć i grać w gierki. Dopierdala Angry Bird. Kurde, nie. No, dobra, dobra. Dobra. Są szpargały, jest okręcik, co tam wyciągasz? Jak wygląda ten montaż? Wyciągam największe pudełko, które tam jest, gdzie tam przeglądać po prostu narzędzia, które tam są zmontowane, jakieś pistolety na klej dziwny, który nie jest klejem chyba, tylko jakimś glutem, nie wiem, jakieś... śluzem, właśnie jakimś takim bardziej organicznym niż nieorganicznym. Tak jest. Tak, pewnie po prostu to jest wszystko szczura, tak przeglądam, czy są jakieś normalniejsze narzędzia, ale no... Na pewno jak widzę coś, co się mieni ładnie, srebrno, złoto, czy szkliście tam czoło, to na pewno wezmę to, żeby doczepić do tej deski, żeby się świeciła jednak. Jest taki spray, który ma na etykiecie takie srebrne zęby i usta. Okej, dobra, to wezmę, to się przyda. Akurat Zenkowi jak robiłem piercing, to pojane. No tak, na pewno jest tam dużo sprayu. No, może nie tak dużo jak Paint, ale... Albo Paint zostawił coś, kto wie. O. Tak, ale no bo ja oprócz tego, że deskę chciałbym, to mam jeszcze pomysł, co zrobić z tym moim kryształem, tym... Bo deska swoją drogą, że muszę ją naprawić, ale też chcę przyszperać przy mojej sygnaturze, bo mam pomysł, co z tym zrobić. Swoich co to za kryształ jest? To jest Reality Canon. I to... Mówisz o swojej sygnaturze? Tak. Pamiętam? Jak powiedziałeś, jak to wygląda? To jest... Nie mówiłem, ale ja wiem, to jest jako taka po prostu rękawica na rękę i strzelam przez to światłem, przez ten kryształ i wędruje reality po prostu wokół siebie, taki na swojej woli. Bo podstawową funkcją jest, że to reality znika, nie? Że po prostu... Jest crumble, jakby Jest rozpraszana, tak. Jest taka... Jak jak Iron Wolf. Jak jajecznica, nie? No. Robisz z rzeczywistości to, co... Zmieniam strukturę białka po prostu czwartorzędową, tak jak... Znaczy, dobra. Tak, jakby robisz tam prawoskrętem, leoskrętem. Tak, dokładnie. Zmieniasz skręt, molekułę. Natomiast ja tylko mogę dorzucić, że jako, że ja też wziąłem sobie in general to in the lab, to myślę, że jak ty przeglądasz właśnie z narzędziami i tak dalej, to też możesz zobaczyć, że ewidentnie moje igły gdzieś leżą na jednym z tych stołów po prostu, że coś się robi i coś było przy nich robione, bo myślę, że ja mogłem sobie też w moim Angry... Ja muszę się czymś zająć, a dopiero teraz ze mnie zlatuje i słucham angskiej muzyki. Ma propozycję, że trzymasz te igły jak te w takim bardzo zmielonym węgielku wbite i one przez swoją to ciepło, które potrafią generować, syczy się z nich taki dymek i wyglądają jak kadziła. Tak nabite. Yeah, I buy it. Jaki zapach na kadziwa? Kurwiony nastolatek. Petra Blast. Dobrze. I... No i tak właśnie, bazowa funkcja Reality Canona jest to, że on miesza, mieli, rozwala rzeczywistość. Jest to niekontrolowane, ale mody potrafią zrobić już coś konkretnego. Fajne nawet, no. Tak, i właśnie to, co chciałbym zrobić, to dodać mu taką opcję, że mogę z niego wypuścić amorficzną materię, która z czasem wsiąka, po prostu wsiąka jak jakaś woda, liquid w otoczenie, w rzeczywistość, ale przez jakiś czas jest jakby taką mazią, takim błotem jakby, które się wylewa z tego i jest to gęstsze niż powietrze, czy
No, już mogę No, nagle wylać sobie, no jest to amorficzne. wylać amorficzną maź jakąś z tego na chwilę. Okej, I to wsiąknie sobie w rzeczywistość po jakimś czasie. Nie od razu, ale wsiąknie, no nie? okej. I jakie są tego funkcje? Takie, że po prostu jest to takie klejące, śliskie? Tak, no właśnie jakbyś kogoś na przykład zalał błotem, czy jakby ktoś właśnie, czy wylać błoto tak, żeby ludzie się, nie wiem, na tym ślizgnęli, albo Albo żeby w tym mówić? żeby wykręcić jakoś. To ja mam propozycję, żeby to nie było tak, że ty dystrybuujesz to, tylko ty po prostu zmieniasz, bo jak Electricano zmienia rzeczywistość, więc to powinno sprawić, że na przykład powietrze wokół staje się taką O, właśnie, no tak. No materia musi z czegoś powstać, prawda? Musi się ty nie generujesz, tylko modyfikujesz, więc to jest konkretna modyfikacja. I to wygląda troszeczkę tak, jakbyś mógł wyciągnąć jakiegoś laptopa czy coś i napisać konkretną funkcję, a nie random. Czy ja mam też powiedzieć, z którego moda biorę? Right now? Ja biorę moda, który przecina dosłownie czasoprzestrzeń, space-time i mogę się teleportować in universe. Nie między wymiarami, ale in universe. A jeżeli nie widzę miejsca, w które się chcę teleportować, to są potencjalne problemy, które są gorsze. W sensie, no, muszę widzieć, albo będą konsekwencje. Okej. Taki portal nie ma zasięgu? Nie ma zasięgu. Jest po prostu if you can see your destination, potential problems are worse. Okej. Jak do tego doszedłeś? To jest super pytanie. W sensie, bo ja w ogóle... Blaze nie jest jakoś wyjątkowo techniczny. Ja trochę widzę jego wszelkie eksperymenty na Space Signaturze jako taki łód szczęścia, może coś, co mu podświadomie szczur zakodował, ale że on po prostu kmini, zmienia i nagle jest jak, o kurwa, odblokowałem nową Albo funkcję. jest to po prostu może być tak, że my... Skąd popływasz te igły? A wiesz, Nie wiem. Popatrz. Po babci. No drutach z nich robiła. Totalnie. Masz to po babci i no chuja nie wiesz o co chodzi. Co się pije? I have no clue, ale ale masz bujam. na pewno masz pytania. Czyli on już takie dostał, tak? Takie już były. No to takie fabryczne. Bez instrukcji. Rodzice zawsze mówili, Babcia w testamencie napisała, a to daj. rodzice zawsze mówili, nie gwizdaj, bo to nieładnie. Blaze kiedyś gwizda ze swoimi igłami babci i nagle zaczynają latać. Zaczynają szyć. I rodzice za okny takie. Tuż. Teraz nie będziemy go w ogóle panować. Oj, bad. Original story. Siedzą w kącie, bo mają trawę, przypomina im się jak babcia ich Oj, babcia wiedziała, co napisać w testamencie. Czyli jak? Ty zmieniasz tonację, obracasz coś, jakieś są tam segmenty, które możesz inaczej puzzle ułożyć na tych igłach, że one są takie grube, że mają jakieś takie runy na nich? Czy po prostu inaczej gwiżdżasz? Masz, Myślę, że to... że na przykład robisz gest ręką, gwiżdżasz zamiast bez ręki? Myślę, że wszystko generalnie opiera się na tonacji, głośności, jakby ja to bardzo intuicyjnie panowałem. Ja myślę, że pierwsze moje kroki z tymi igłami to był dramat. To latało wszędzie, gdzie nie ma latać i dopiero mi... Dlatego co zamieszkały. One są jakiej wielkości? Jak ołówek jakiegoś? Nie no, większe są, no takie większe niż igła, ale Takie, aha, dobra. O, ja wyobrażałem je sobie, które można do włożyć po rzekach. okej, takie szpile. No. Większy. Mogą być szpile. No, to bardziej też właśnie, jak Yondu, nie? No to on miał strzałę. Bo wiesz, ja mam tych igieł parę i dlatego chciałem to... Ale nie, no myślę, że takie gdzieś, no takie ozdobne szpile. Możemy ustalić jakąś możliwe, żeby to było w miarę tak. A może... To nie było ich tak w pizdę jak Pivelia, nie? Ma tych korzy, ale jednocześnie, że na przykład, nie wiem, może się wyciągnąć z przybuda jak takie rzutki, jak kuna. No ja myślałem tak o 3-4, żeby właśnie do ręki tak sięgnąć. Czy to jest Waterloo? No, to trzeba. A z tym też mogę tak w sensie jakiś pomóc, że jakby z tą teleportacją, żeby to właśnie były portale jak w portalu, że musi dwie wysłać, że jedna tutaj, a jedna gdzieś i tu się skakuje, i tu się portal otwiera i tam sobie skakuje oczy. Tylko ty możesz tylko siebie, czy możesz coś innego? Jak tam jest to napisane? Roll to teleport in universe by slicing space-time.
Ja to myślałem, że może on się zamienia z tą igłą po wąsku miejscami. To będziemy po prostu ustalać w razie potrzeby. Nie. Okej. Czy jesteś w stanie kogoś za sobą pociągnąć? Możemy zawsze przyjąć, że będzie zwiększony poziom trudności albo zmniejszony efekt i Tak, możemy nawet to ustalić tak, że tak, ja przecinam rzeczywistość, ale na bardzo krótki czas, dlatego... że na przykład będziesz zużyć kopniaka błyskawicy za każdą po jedną osobę. It does make sense. Super. A jak to odkryłeś? Nie wiem, mogę teraz to odkryć. Mogę... Dawaj. No, tylko jak? To jest... Czekaj, o Jezu, sorry, przepraszam, czemu ja tak robię? Przepraszam, nagranie. No i tak myślałem, może właśnie przy okazji jak ja instalowałem te rzeczy do kryształów, to nagle po prostu ten kryształ... no bo to jest tak, że jak świecisz przez niego światło, to on działa. I może on jakoś tak się potoczył, że potoczył się przed lampę i nagle zaczęło po prostu powietrze robić zamienia w tą amorficzną materię. Ja mam też pomysł, że muzyka ma właśnie po prostu Tak, też sobie o tym zaczęłam myśleć, bo właśnie myślę, że coś... melodię. Tak, żeby odkryć tonację, dobrą po prostu frequention na to, kiedy się aktywuje portal, nie? To była jakaś konkretna piosenka. Ja myślę, że jakieś wyższe czy niższe. Wyższe chyba, bo to musi się jeszcze bardziej rozpędzić, nie? Ja myślę, że trochę wysokość dźwięku reaguje na prędkość. Wrzasnąłeś takie po prostu. Po prostu to się odpaliło. Dołożyłeś portal. W sumie gdzie to mogłoby być, to za chwilę nam powiesz, ale mam takie... Wyobrażam sobie po prostu scenkę, której właśnie wbijasz jeszcze nie wiem, 2 godziny temu. Wbijasz tego, odpalasz na maksa muzykę. Dosłownie świat ci się trzęsie. Jeżeli jesteś w tym teledysku swoim własnym, to po prostu wydajesz screamo w ścianę, nie? I kamera się trzęsie po prostu z tego. Ja myślę, że w ogóle na ścianę mogli dać jakąś poobdzieraną farbę i tak dalej, bo Blaze nie jest człowiekiem, który powstrzymałby się przed pierdolnięciem w ścianę. Okej. I może ten gest sprawił, że ta igła się wbiła i przez chwilę zamiast twojej ściany normalnie budynku, to się pojawiło co? Gdzie byś wtedy chciał być? Myślę, że czekaj, jestem w totalnym wkurwieniu. Ja wiem. Krater Syncopate City się pojawił. O kurwa, nie wiedziałem co... Nie wiedziałem na ile mogę dystansowo, szukałem po miejscach w baranku, ale jak mogę, tak, niebisko, tak, totalnie. Nie było właśnie, że w obrębie No jednego wymiaru, ale Syncopate z tego krater. To zniknęła. To było miasto normalnie w Ameryce, nie? I to po prostu banałeś 5, boję się tych lat, wbiłeś na chwilę na tą... I przez chwilę tam byłeś. Przez chwilę byłeś w miejscu, w którym kilka lat temu, dokładnie w tym już na progu, tuż przy zjechaniu w ten krater, nie? Ja myślę, że są wokół różne taśmy, różne jakieś posterunki, jakiś na pewno i przynajmniej jeden posterunek jest policji, żeby po prostu nikt tam się nie pałętał. Może jakieś flaglastery sobie tam po prostu właśnie wyczynują gdzieś tam w tle. Ale a za tobą się powoli on zamyka ten portal. Dobra, wrócę do tego. Kurwa, jedna fotę. Tak, o po prostu jedną fotę na dowód, że tam był, po czym po prostu odskoczył. Ty strażu w tym... Przepraszam, na tym posterunku po prostu jakiś szeryf tak zobaczył błysk kamery, sorry. No i... A to było za daleko, żebyś żebyś się kowali. Ja to widzę tak, że szluga próbował odpalić i ten szlug tak z mordy wypadł. No, dobre, tak dokładnie. Dzięki temu nie widział przebiegających za nim jakiś właśnie swagbuznych dzieciaków, którzy stejtowali. Tak, ale dobra, absolutnie myślę, że to było zanim Złotowa wszedł i dlatego jak ja teraz siedzę na tym łóżku i gram sobie w Angry Birds, to jakby widać, że jestem wkurwiony, ale widać, że ja też czekam, aż ty skończysz. Widać, że coś mnie ciśnie, żeby coś ci powiedzieć. Ale także myślę, że jak na początku byłem totalnie niezainteresowany, to jak już jakiś czas siedzisz w tym garażu, to jestem jak ci idzie? Chyba powoli kończę, tak stukam, pukam, oklejam rwę taśmy. A,
spawarka macie. Mam spawarkę. Program cię, pytasz się mnie, czy mam spawarkę? Okej, to podaj mi spawarkę, jeśli możesz. Bo już będę kończył. A masz sztycerkę kątową? Nie wiem. Dobra, w spoko. szufladzie szczura tam taka duża. Sprawdzam. Przerzucam. Szukam czegoś, co mogłoby wyglądać jak szlifierka kątowa. Co nie szczura? A masz szlifierkę kątową może? Bo trochę myślę tutaj jeszcze, widzisz, deska się trochę tutaj... Już myślę, że lepiej będzie to oszlifować, niż żeby był taki niebezpieczny, co prawda, element, prawda? Mógłbym się zranić tym, mogłoby to brzydko wyglądać. Bo mógłbyś szybciej siać powietrze. To w sumie naostrzam bardziej, robię takiego zadziora totalnego, żeby był taki ząb wystający od tego metalu, żeby... Nie wiem na ile to Nie, to jest myśl, musimy to wypróbować. Nastał się Edzi. Wywalisz do niego zły. Co z tobą mówią mu rodzice? Ja myślę, że tym takim... Co ty na to, że jest ten taki moment, w którym jest to już w miarę ogarnięte, ale czegoś ci brakuje, masz taki nieodparte wrażenie, że jeszcze jakiś jeden krok, jakiś finishing trzeba zrobić i zdajesz sobie sprawę z jednej rzeczy. Że ostatnio się mocno zmieniłeś. Ostatnio trochę dużo rzeczy się stało i ta deska też się musi być tego odbicia. Jakiś kolor tak trzeba dodać. Ja wiem jaki. Czarny. To! No, ale taki najczarniejszy Vanta Black. Mój człowiek. Maniega. Tak, kurwa, sprytny. No, nic nie zostało powiedziane. Nie, ty widzisz, że ja myślę, że rzeczywiście i z tą spawarką ze wszniebleści się tak dekla nad ramieniem. Jest jak, no, No brakuje tu czegoś, no nie? I wyciągam czarną puszkę farby. Wow, wreszcie będziesz wyglądał jak frajer. Co ty gadasz? Chyba czujesz sobie. To mnie bardzo zabolało, naprawdę, Blaze. Wiesz co? Takie rzeczy mi mówisz. No i no dobra, ale wyglądasz trochę jak frajer. W sensie nie no. Ja myślę, że Monterey się nas oddala, kiedy próbujesz się tłumaczyć, ale Daj mi spokoju pomalować deskę na kolor mojej duszy. O, mój człowiek, mój człowiek! Co robisz? Jasne. Jak tam sobie chcesz, Złotko, serio. Muza daje. Złotko? Okej. ale jest ten moment, który po prostu masz tego sprite. A to... Wiesz co? Zrobię czarne płomienie nawet. Żeby Blaze widział. To jest... Jak wiemy to, że to jest playerska deska, to już biedy wiada. To... No, że płomienie nie są takie kule, jakbyśmy Słuchaj, chciał. chcesz mieć płomienie, masz się teraz z nią nosić. Nie pozwolę ci tego symbolu zrujnować. Obserwuję teraz twój każdy ruch. Od kiedy mi poznaliśmy, obserwujesz mi każdy ruch. Jesus Christ, get it on YouTube. Co? Ty to jest jakiś dziwny głos. Bo to jest do 22 wymiaru. Dobra, A ten szczur zakopany w jakichś kocach w ogóle. Ten grzybek! No cały czas jest, tylko my nie wiemy. On po prostu śni, on miał tam głęboki sen, bo chodził w kamień. Szczur lubi się chować po kątach. Ej, dobra, trzeba będzie ją podejmować. Tak sobie patrzę na nią. No a gdzie chciałbyś ją wypróbować? No chyba nie w baranku, prawda? Znaczy, teoretycznie... Jeszcze nie otwierałem żadnego portalu z naszego świata. Tak się składa, że jakbyś chciał skoczyć na szybko, na jakiś skatepark taki nawet normalny, to znam dość spoko skrót. O? Aha. Powiedz mi więcej, bo mnie zainteresowałeś. Okej, dobra. To jest już nieprzetestowane. Watch them. Czekaj. I widzisz, że Blaze zaczyna po prostu kminić, że bo stwierdza, że chyba na samym razie jak po prostu krzyknę kurwa, to nie wyjdzie. To musi być jakaś sekwencja. I widzisz, że on próbuje gwizdać raz głośniej, raz ciszej, potem stwierdza, nie, głośniej, zdecydowanie głośniej. Tak. I po prostu, nie, czekaj. Odpalam nóżce
i próbuje dogwizdać do tej muzy i widzisz, że rzeczywiście te igły drgają, raz się poruszają na jedną stronę, raz na drugą, ale on ciągle jest tak, kurwa, nie to! I kiedy to powiedziałeś, kurwa, nie to, nie jakby to po prostu złapałeś przez chwilkę to i faktycznie ta igła poleciała w ciemność i wbiła się w powietrzu, się w coś, pojawiły się, popękała jakaś membrana. Już przyzwyczaiłem myśleć, co to kurwa za robienie cienkiej strefy, nie? W domu, niebezpieczne. Właśnie, no, ile coś się wyleje, a ten tynk kwantowy odpada, ładnie, odpada i się pojawia. Myślę, że jakiś skatepark rzeczywiście barankowy, po prostu, to jest jakiś taki... Hałdy węgla. O, jeszcze tam nie byliśmy. Jesteście na środku jeden. Więc kalik zabierasz na hałdę. Dobra. Tak, ja myślę, że Blaze po prostu jak to widzi, to po prostu pierwsza reakcja to jest kurwa! Ale potem oczywiście bardzo szybko się ogarnia i jest tak no, A długo to potrwa? critical nie. Ja wskakuję na deskę i wpadam w portal. Skoro on wypycha, to pewnie jest bezpieczne. No nie mówię, że nie zastosowane, ale dobra, kolega by mi nic złego nie zrobił. Prawda, co nie? Mam propozycję, że zamykając się za tymi plecami, wlatujesz tam czy nie? Blatuję. Nie zostawię kolegi samego na hołdzie, No, ja bym wrócił. Jestem, wiesz, o swoje sposoby potrafisz, ale cieszycie się, że jesteście na tych hoverboardach, bo mają tam łódecko gorąco, jak ten węd studzi. A, no tak, no, więc jesteście w powietrzu, czujesz, jak jest cieplutka, ale to dobrze, bo jest noc, więc cię to miara. Jest takie ciepłe powietrze, ale jak lezisz, to właśnie chodzisz. Ciepło, lubisz sennie trochę, no na falinie wręcz. Ja myślę, że możemy tutaj właśnie takim cichym, milczącą jazdą, a hałda chyba ochłonąć i zawsze scenę. Spędziliśmy super noc w hałdach węgla. Każdy do ta miejscowość? A potem ogarnąłem, że ty jeszcze muszę wrócić. I wracacie na piechotę. Że jeszcze w swoim stroju będąc, który zazwyczaj jest biały, w jasnych kolorach, myślę, że jestem ubrudzony tym węglem jeszcze dosyć. Ja myślę, że tam odkrywasz to właśnie na tej pustej przestrzeni. Zombie góry, o wiele łatwiej ci tworzyć te portale i o wiele one są stabilniejsze, jeżeli widzisz po prostu i robisz taką soczewkę, nie? Taki skok. Tak, słychać po prostu tylko przez całą noc, jak jakiś kupor. Tak, dokładnie! Ja pierdolę! No to jest tak z jego stylu, że on musi klnąć, żeby to był mocny. Dobrze, ale nie zostawiajmy tutaj First wheel, za długa sam Rambo. Ej, wiesz co, Enter, teraz o Zero mówić. No. to gdzie? Gdzie czy możemy teraz znaleźć? Może i to już taki moment by mógł być, w którym byśmy mogli powoli zacząć rozpinać, co robimy razem, więc może mogą do ciebie dojechać, no? Wahasz okiem. Zachasz okiem w Grenlandzie, no. Na Anadluinę. Nie? Nic duda. Ale tak, no patrz, jak Ja bym powiedział, bo generalnie mówię, no generalnie Zero ma, mówię, dużo czasu opuszcza lekcje, tak, chodzi tylko... przepraszam, ale muszę tutaj tylko dorzucić komentarz. Ślązglisz. No! Boże, Blaze to jest jakaś abominacja! Give me the fire, co? Ojej, co to? Kiedy będą grzyby. Unikaj the hashet. Watch out for that kibel. To były pierwsze lata Blaze'a w Ameryce. Mogłeś mówić o jakiejś
mitycznej, ładniejszej krainie Szlązy dla Polska. Dobrze, ale przepraszam. No bardziej... No dobra, październik, tak, to co... Nie, bardziej bym się widział gdzieś miał swoją odkrył, zrobił tam powiedzmy w ogrodzeniu, które ogradza tą fabrykę całą, Wilkis, tak, gdzie ojciec pracuje. I jak są tam, powiedzmy, nie wiem, czy jakieś silosy, czy jakieś inne takie tego typu rzeczy, tak, czy budynki, tak? No, gdzieś po prostu sobie chodzi i za przeproszeniem też reszta, nie wiem, czy wiedziała, że po prostu maluje chuje, tak? Za przeproszeniem, tak? Bo to jest jakby, wiesz, to no nie jest jak Paint, że on tam robi jakieś graffiti, tak? Czy coś, tylko pisze jakieś po prostu, jest wandalem, tak? Więc jakby gdzieś powiedzmy na jakiejś wieży ciśnie się wdrapał i rysuje wielkiego kutasa. Każdy kutas na rzeczy należące do Wilkis to jeden krok bliżej wycięcia im tego potężnego pranka. Tak, jakby i co może być ewentualnie? Że widzicie na przykład, nie wiem, że jak zjeżdża po drabinie, tak, szybko, tak, bo z dołu już biegnie jakiś ochroniarz, tak, i musi spierdalać, tak. Ja myślę, że totalnie mogło wyglądać tak, że my po prostu jeździmy gdzieś okolicami, spędzając ostatnio więcej razem czasu i tak jesteśmy jak, ty, patrz jaki frajer, o kurwa, to nasz frajer. I jedzie po prostu z tej drabiny, bo tam już, kurwa, dwóch ochroniarzy biegnie. Ej, zatrzymaj się, dzwoń na policję z krótkofalówką, drugi tam, nie wiem, z czymś, tak? Nie wiesz. A mają deski? Co? Hej, ochroniarze na deskach. Powiedz sobie z cegły, nie, przepraszam. To jest słabo powiedziane. Przydatne, nie? To są takie, że jeździsz na tych... A takie lewitujące. Ale to, Wow, no i tak się pochylają i To stosowani do urwisów na hoverboardach, dobra. Myślisz, że będzie się pomóc? Nie wiem, na razie sobie szło dobrze radzi. Co jest pierwsze wideo? Zeskakuje, tak, i jeszcze tak jadę, nie, pokazuje dwa faki, nie, w stronę tej siatki jakby, nie. no jest spalona miejscowa, żeby się pewnie naprawił siatkę, ale masz swoje sposoby, żeby znaleźć nowe. Zrobić to. Albo zrobić. Zrobisz? Znasz. Pewnie z kapturem na... Nawet nie, bo to mówię, to jakby, to już nie... Ty nie kryjesz w ogóle. Nie kryję, bo jakby już nieraz na posterunku byłem, tak, już tam mam jakby... Zaklepane miejsce. O Jezu, znowu on co odjebałeś, tak? Czym, że on, on chce, żeby oni wiedzieli, że to on jest. It's a statement. Jasne. Nie goniąc się za długo, jakby jedziesz z terytorium, tam za siatką już jesteś, to mają takie, no schodzą z tych maszyn, jakby jeden rzuca po prostu czapką, drugi ma takie, kurwa ja pierdolę, ale przynajmniej coś się dzieje, nie? Fajna zmianka się trafiła. To coś się musi dokładnie, to są jeden z nich wyciąga telefon i słychać taki po prostu ding, jakby licznik. Mają między sobą, między ochroniarzami, mają czat, na który właśnie, kto dzisiaj spotkał tego debila, nie? Zwiał na stawiasz mi piwo. Ty? I możesz odjechać. Ty masz non-stop kontakt z tą apką kurierską? No myślę, że tak, jakby, no bo mówię, bo jakby moim gdzie... To znaczy może pipkać. W sensie, że wiesz, że tam masz jakieś powiadomienia, jakbyś chciał zrobić rand, nie? Może właśnie to jest ta noc. Żeby się odreagować, odstresować. Albo po prostu zrobić coś, nie? No można by było, daj mi chyba za siebie jedno. No chyba, że masz propozycję, bo ja bardziej też bym... O inaczej, jeszcze zapytam. Jak oni tu gdzieś w międzyczasie, jak mnie nie było, odkrywali te rzeczy, to jakby oni tu byli, no ja byłem gdzieś maksymalnie gdzieś tu w tych okolicach, tak?
tu, tych 3. Reszty już jakby nie są, bo ja potrzebuję, odkrywać nowe drogi, więc jakby gdzieś Ba, ty w sumie tak naprawdę. tylko twoje podstawowe to są po Złotej Dżungli. Kiedy odbierasz jakąś paczkę do nul, w sensie taką zostawioną, schowaną, taką, że wiesz, że ona jest dla ciebie, żeby ją odebrać. Czyli taki kontakt bezkontaktowy, przemytnictwo czy kurierstwo, bo znasz tylko jedno miejsce w drugą stronę z powrotem. Tak to musisz na feedbacku polegać, a to cię gryzie. I to jest wielkie ryzyko. Ci tak naprawdę no dobra, czaję. Czyli ja, Że na jest takie ryzyko i lubisz ten ból. bo tak naprawdę, no najdalej to tu byliśmy właśnie w tym tak. To znam, myślę, że Ja myślę, że możesz do Prismati jeszcze się do niej docierać, bo to jest taki świat hub, czy taki świat skrzyżowania. Jest na samym środku, do do wszystkich tak naprawdę, myślę, że gdzieś tam mam w głowie, żeby do wszystkich cywilizacji można się z niego dostać, nie? Więc ty możesz tam podjechać, żeby odebrać zawsze rzeczy i pilbakiem wrócić do nula i potem na przykład powiedz, no jest to kanciaste, nie możesz tak po prostu wrócić. Tak, i właśnie dlaczego? I właśnie... Jeszcze raz? Bardzo by ci się przydały inne No i właśnie dlatego tak, bo no to też jest mój gdzieś tam prywatny cel, powiedzmy, tak, żeby właśnie mieć tą swobodę właśnie w poruszaniu się i w badaniu, tak, badaniu tych tych wymiarów, tak, więc jakby jak najbardziej dlatego też się tam właśnie nikt mi nie odpisał w aspekcie, gdzie jest ten nowy portal, w którym miejscu, tak, bo też bym chciał wiedzieć, tak. Trzeba pokazać na żywo. Płakiecie się? Machacie do siebie? No, ja myślę, że... Jechaliśmy Tak, my po prostu zajechaliśmy, zobaczyliśmy ciastka, skąd on wyjdzie i wyczekamy kurwa pod jakimś drzewem, żeby się przywitać z kolegą. Wychodzę spod tej siatki, nie gdzieś tam was. Ja to ciągle wyobrażam, że to jest noc, czy jednak nie. No, myślę, że mogło być. Okej. Kiedy ci ludzie malują te graffiti w nocy? Dokładnie. Że ja nigdy nie widziałem człowieka, żeby malował po ścianie. Ja się budzę się i jest sobie graffiti. A też na przykład może być noc, bo ja myślę, że my możemy hangoutować nocą, bo po prostu jak odkryłem te portale, to zacząłem robić portale do twojego pokoju, bo jak tam byłaś. No, tak, no, to mogło tak być. Jak najbardziej. Więc... O, siemano. Co tam? Nie ma, nic, patrzymy jak dajesz pokaz. Widzicie, zobaczcie, jaki wielki... Co tu? Kurwa! No, siema, ja to tu jestem. Tu się widzimy pierwszy raz, no nie? No, pierwszy raz cię widzę, nie wiem, Blaze, ty... No, tak, 0 złotówa, 0. Siema. Może się minęliście na dinozaur. Może nie, no ja kojarzę. Nie, no nie kojarzę was, nie, ja kojarzę może. No mnie trudno nie zdroza, no by ale żaba nie. Szkoły jakąś. Właśnie a propos jeszcze tych pobytów jakby na posterunku, właśnie możesz oczywiście, kojarzyć, bo nieraz widziałeś z okna klasy, jak nie wiem, 2 policjantów i wyprowadza zakutego zero po prostu z tego, ja nam śmieję się. Ja cię kojarzę tylko tej łysy i glacy. Ona się zawsze świeci w słońcu, jak cię aresztują. Nie jest, To mi się świeciła, jak jeszcze było trochę cieplej. no już trochę zarosłem mimo wszystko. Siema 0! Ejka, o to chodzi z tą ksywą, że jest na 0 ogolony? Czyli ja nie wiem. Nie. Słuchaj, to po prostu jak ktoś mi się przedstawia jako 0, to nazywam go 0. Jestem jak dobra, trochę dziwny typy, ale spoko. Ja bym celował w 100. Co? Dlaczego spływa? No, lepiej chyba być 100 niż 0. To tak, jesteśmy na przeciwnych
No w sumie lepiej jest mieć 100 zł niż 0 zł. Oj. To jest prawda. Something to think about. Na przeciwnych biegunach trochę jesteśmy, kolego. Kolejny krok w emofali to będzie zmiana potuwa na złostu, bo jest ty. O, przepraszam. Bo ty nie wiesz, Już jestem z Wyłotuwa. zero zapierdala. No już jest moje sobie. Proszę bardzo, zero style. No widzę, że nie masz włosów pod niej. Wziął. Wydedukowałem to. Dobra, panie, co pan tutaj kręci? No ula to jest nie. No, dokładnie tak, dokładnie tak. A to jest jakiś statement, to jest jakiś... Nie, po prostu dobrze wiesz, że ich nienawidzę, tak, że mój stary, pseudo stary tu pracuje, więc no jakby Ja bym tutaj Że to to- palił. jest nudno, O, weź. Słuchajcie, nie całą fabrykę! Ale też są takie farby, które się zajmują ogniem. No to tak, oleje silnikowe na przykład. No, na przykład. Co robić w tym smutnym jak pizda mieście, no. No... na przykład... Pierdolec z tego miasta. To moja ulubiona część odwiedzin baranka. Baranek to takie bardziej hotel, prawda? Ostatnimi czasy dla nas. Gdzieś trzeba się kimnąć. No. Dobra, panowie, ale nudy. Ej, w sumie nigdy nie sklatbastowałem w nocy, bo w innych wymiarach też jest noc, prawda? I don't know. Ej, jak wygląda pryzmacja, czyli pryzmacja nocą, albo w ogóle popularia nocą? Wiecie to, że Złota Dżungla nigdzie nie ma nocy. Aha, no tak. Reszta? Mhm. Tylko jak tam czas płynie. Zawsze trafiałem jakoś na dzień, to może podobnie do naszych. Wiesz co, jak rozkminiałem rzeczywistość, w której istniejemy i te wszystkie, kojarzysz tą mapę, która jest poglądowa, gdzie są cienkie granice i gdzie który wymiar z którym jakby... No ogólnodostępne, no. No i ona jest taka 2D jakby, ale wiesz co, ja myślę bardziej, że nasze wymiary nie są rozłożone na wschód, na zachód, tylko one są bardziej warstwowo w jednym miejscu jesteś. Znowu nerdzisz. Ale rozmawialiśmy o tym. Okej. Rozmawialiśmy o tym. No, Sam zacząłeś ten temat. Ale on tak zawsze? No, ja czy on? Że merdzi. Często. chcesz. Już jest na rzeczy, nie? Bo kiedy odpalasz aplikację Kudieską, to masz współrzędne X, Y, Z. Czasami nawet T. Szczególnie w tym ostatnim. Byłaś, nie? Ale w ogóle ci telefon wibruje. Jeżeli spoglądasz, to po prostu kolejne ewentualne... Po prostu zerknę sobie, no tak, dobra, nie teraz. Przykuwają cię dwie rzeczy. Przykuwają cię dwie rzeczy. Jedna to jest jedna od nie sponsora, tylko bardziej pracodawcy, którego kojarzysz. Rozstoi ci... Woziłem dla niego, tak? No, ostatnio mu woziłeś właśnie z ekipą z... A to od tego, tak? Tak, taka ikonka kła na szyi, na naszyjniku. I To mnie na pewno przykuwa, tak? myślę, że go mogłeś dodać do, nie wiem, jeżeli tam jest opcja ulubioność czy coś takiego, nie? Że tak. Priorytetowe. A drugi cię przykuwa dlatego, że właśnie to jest jakiś nowy użytkownik, pierwsze zgłoszenie i jest napisane takim capstopiem napisanym. Ratujcie. No, to jest. Może Jest sygnał, potrzebujemy transportu do szpitala. no zerknę, nie, dobra, najpierw mnie przykuwa to kła jakby, tak? Kła? Więc Kła jest no odczytam jakby, tak? jasne. Jeśli nudzi się. Ale jest tam coś, co by wymagało od ciebie... No to tak, tylko Mam. Zostawione żeby to było dla was wykonalne na jeden skok, zostawione w Złotej Dżungli. może. A nie, bo to byliśmy ostatni, dobra. Tak. Chyba, że chcesz w którymś z tych trzech,
z tych trzech, albo Inaczej. i potrzebuje dostarczenia i tamten Spielberg City mogą być już tak ostandaryzowane. To nie, nawet nie, że ja bardziej... Takie kurier darknetowe. No tak, no, zdecydowanie. To myślę, że Właśnie tam, ja dotrę tam gdzie tam jest to takie napisane, tak enigmatycznie The City. Po prostu to miasto przez M, przez duże M. Więc to nie jest Opera Blue, bo to byłoby wtedy po prostu napisane Opera Blue, a jeżeli to jest The City, to wszyscy wiedzą w tym półświadku, że chodzi o to dziwne miasto, które jest takim właśnie miastem wymiarem. Nie nazywają tego Pillbug City. Bo nie potrzebują, to jest sklep młodzieżowy, oni mają swój. Z drugiej strony one mogą się przelewać między sobą, nie? Więc Tak, aha, już jeszcze zapytam, że rozumiem, że tylko, że portale mogą być jakby tu pomiędzy, nie ma tak, że z dżungli do Prismatic. nie mogą. Trzeba po kolei, trzeba... Nie, bo mnie by interesowało, że rozumiem, że tak jak tutaj Zotuwa mówił, że ta mapka jest jakby gdzieś taka poglądowa, jest ogólnie... Nie, Bez ogólnie dostana na pewno ma... to bardziej jakby te wymiary były tak jeden na drugim, no nie? I trzeba... Na pewno ma... Gdzieś jakaś wiedza mniej więcej o tych, gdzie one są opisane. To jest ogólna wiedza. To jest ogólna wiedza, A ta mapka z tej aplikacji kurierskiej, myślę, że na spokojnie ci może tą mapę pokazać po prostu i faktycznie hologram się pojawia i nagle jego teoria ma rację. Po prostu dlatego nie widział, pewnie podejrzewał, a ty powiedziałeś od samego początku. Ciebie to nie jest nerdowanie, bo Bo mnie wie. No i jakby, i gdzieś mnie interesuje na przykład dostanie się z badanie Mastisz. tak, Pastisz? że na przykład, bo tu nie ma ani od nas, więc ja bym chciał, to jest dla mnie coś nowego, tak? Wiem, że tu gdzieś mniej więcej jest, więc mimo wszystko tu bym chciał i generalnie albo się rozglądać za Dobrze. tutaj, albo z nul tutaj, albo tutaj. To gdzieś na tych trzech szukam, wiesz, jakiejś Okej, nowej... od kła nie ma nic o Bastisz, ale Pelzugę jest o Bastisz. W sensie, że To później mi wymyśl, co jest po prostu od kła takiej ciekawości, to może też wypiszę, nie? W międzyczasie, nie? Gdzieś później, w trakcie, nie? Wiesz, on zobaczy, że odczytałem, ale odpiszę za 4 godziny, nie? dobrze, że on ci tego nie pisał bezpośrednio. To jest takie zgłoszenie, na które można po prostu, randomowo się przejmuje albo nie przejmuje. Że nie patrzył mu w telefon, bo jak zobacz Michael. Dobrze, że nie patrzył w telefon. Nie, co będę mu patrzeć w telefon? Owczajem Nefel. Ale masz Tesla. a w waszych głowach może się pojawiać, albo przede wszystkim w twojej głowie może się pojawiać motyw. Ej, mamy już październik, za chwilę będzie połowa semestru, a trzeba zdać Zenka. A dla Zenka ostatnio, jeżeli chcemy go poruszyć tylko sposób, to co potrzeba jakiejś dobrej technologii, albo z jakiegoś wymiaru, albo z jakiegoś innego wymiaru. Masz kilka opcji, masz jakiś cywilizacji. To może być... Gdzie Bastisz to jest... To może być jakiś syntetyczny... Bastisz jest pustynią, tam Ale tam są jakieś ruiny, prawda? No nie. są ruiny, może tam się coś znajdzie, ale jest... Ale, bo tu jeszcze nie wiem, a to Zawsze to może być jakiś wysokoenergetyczny kryształ z Prismati. To może być coś nieznanego z Pillbug City. Jakaś nieznana technologia, taka, która jest dziwnym miksem wszystkiego wokół, a cały origin jest nie wiadomo skąd. Jest opcja tenis spad jakiś wysokoenergetyczny, myślący Kamień. kamień, pomyślałem o grzybie, grzyb procesor, albo taka łodyga drzewa świata. O kurwa, łodyga drzewa świata brzmi zajebiście, Ale w Złotej Dżungli przecież jest właśnie opuszczona, zbudowana cywilizacja. Właśnie, już Już jej tam się mechy napierdalały, tam muszą być ciekawe rezerwy. baterie i tak dalej. I słyszałeś też legendę o tym, że ktoś zdobył algorytm z siewści matematyckiej pantery. I
I co on robi? Tyle robiły? Program do tego, żeby zasilić jakiś sprzęt, żeby zaczął myśleć, kto była jajką. No bo właśnie ten Zenek. Nie, ale wiesz, oczywiście to jest takie mocno wykuronane, jakieś farmazony, legendy, mity, nie wiadomo tak na pewno. To jest fakt, że tam są matematyczne. No tak, matematyczne pantery to jest coś, co zajmuje moją głowę zawsze. Jak tylko pierwszy raz je spotkałem, to zawsze już myślałem, da się je w ogóle scałkować? To by było ciekawe. Da się je obliczyć? Jak je pokonać? Całkie pantery. Jakby według bestiariusza W internecie jednym ze sposobów na pozbycie się panter, żeby przestały się multiplikować non-stop, jest właśnie rozwiązanie lubania. Więc to nie jest niewykonalne. Tylko po prostu kto ma na to czas, kiedy spierdalasz przed tymi kłami zębami, nie? Ej, to też... Ale jest to do zrobienia. ale jest to fizycznie rzecz biorąc możliwe. Ja to rozumiem, że też jest w naszym świecie taka Wikipedia slackblasterowa. Internet jest międzywymiarowy, więc No tak, i jakby ktoś, po prostu ktoś, nie wiem, ktoś spotkał kiedyś panterę, wrzucił nowy artykuł, a reszta tego dopisuje, tak? Jak są takie fandomowe, po prostu na tej stronie fandom serduszko jest Slug Blasting Wiki. Wikia. No dokładnie, jest Golden Jungle Wiki, Andom Wiki i jest to jakby bestiariusz i tak. Nie wiem, jest to Slug Blasting Wikia i po prostu są zakładki, na przykład jungle, masz Golden Jungle, masz bestie, które występują, masz to podleśniki, masz na dole trivia. Matematyczne pantery to jest temat, który needs expanding. Bo nikt nie ma czasu, bo rzeczy trafia z nim ze statek, Ale chcę powiedzieć ci na myśl kilka takich różnych źródeł, rzeczy, które można dorzucić do Zenka, żeby był lepszy, nie? Masz ten USB. Kurwa, zapomniałeś. Weź, ja myślę, że moje pierwsze kurwa jak wróciłem to było do rodziców, a potem po prostu chciałem, żeby sięgnąć po coś z kieszeni, żeby tym rzucić i nagle wyciągnąłem USB i byłem jak drugie kurwa! Takie czarne, z takimi zielonym, bardzo cienkimi kreskami, które układały się w symbol koszmaru na pewno ma jakieś swoje dobre. No ale to było to... Skąd ten USB z tego? Od kumpla dostałem. No dobra, z tamtego. Jest. A, dobra, dał faktycznie, no. Dobra, to patrz, to na przykład to rozumiem, że dżunglę mam, skoro jest w obie strony, jest portal, to ja to znam jak własną kieszeń, tak powiedzmy, no już najbliżej i najczęściej. Jakby który z tych jest dla mnie najrzadziej tam byłem, tak, albo właśnie w ogóle no Zdecydowanie. no to Zdecydowanie Bastille. no w tych mówię, w tych tu tak i tu są te dwa, gdzie muszę wychodzić chyba. Jest szansa, że kolo, którego uratujemy, akurat jest hakerem, który położy mi z USB. Ale mi nigdy nie są zerowe. Więc jakby to, że pochwaliłeś, jakie tam był. Teraz bardziej gminie to jeszcze jako Naki, ale przyjmuję charakter, ja jestem postacią, ale no. Więc prędzej ten tenis park, gdzie zobaczymy, no co się znajdzie, no bo w każdą stronę Dobra, jaki jest twój cel? fajnie by było Otworzyć portal. no coś znaleźć, jakąś drogę, tak? Czy tutaj, czy tutaj z niej. Ciebie interesuje nowy portal. Tak, nowe. Mówmy celami, kto jakie ma cele i pomyślmy albo jak jakieś dwa połączyć, albo jak ten, no Nawet 3. Tak. Jeśli się dało, to by było super. Albo odkrycie, albo zbadanie nowego umysłowo jest Maria. Lokacji, tak? Odkrycie nowej lokacji, albo drogi. Co byście chcieli mieć jako nagrodę? Bo Zenon. Pójście z Zenkiem w przodu. Odkrycie portalu samo w sobie może być nagrodą, więc zmuszenie siebie do odkrycia tego portalu, żeby coś zrobić, mogłoby być dobrą częścią. Też mogło być. I też ja bym podbił i też powiem tak, że może nie na teraz, ale tak na przyszłość, że gdzieś też tam, że chciałbym gdzieś się trochę zbliżyć do tej starej gwardii, powiedzmy, gdzie jest troszkę... No i widzisz,
mówmy o takich rzeczach, bo znajdźmy coś, co połączy nam jakoś, że wspólnie tego chcemy. Co ja właśnie mówię. Bo ja ze Starą Gwardią to teraz z tym pendrive'em kminię, no bo ja... Ja Starą Gwardię lubię i chciałbym z nimi też polepszyć stosunki, bo Może pokminmy coś ze Starą Gwardią, bo myślę, że to nam bardziej połączy cel. No bo mówię, że myślę, że po prostu mam gdzieś w głowie coś takiego, że oni mogą mi pomóc, mogą coś wiedzieć, mogą coś, skoro są doświadczeni, tak? mają to, coś, co moglibyśmy zamontować do Zenona. więc ja bardziej, wiesz, bardziej takie... Idziemy na Stara Gwardia hunting. Więc ktoś mógłby, jak On też zaczyna padać. Musimy stąd zwiewać. Do innego wymiaru. Może tam nie pada. No. Ty, a jak... Do Death9 na pewno tam nie pada. A jak deski nie latają nad wodą, to jak jest mokro i wilgotno, to coś gorzej, no to jakieś pole. No nie deszcz uległ. Jemu na pewno. Nie jest za to. A co się stało z twoją deską? Co to tutaj zaciera? Ale spoko, że zajebiście wygląda, ma czarne płomienie. No upgrade. Upgrade. Ta. Znowu, ty musisz samego siebie przekonać. A czemu tak buczy? Bo chodzi o to, żeby przeciwnicy się bali, wiedzieli, że nadchodzi Bob Bastingu. Sorry. Za mało przekonujący, tak? Tak. Dobra, popracujemy nad tym. Siebie. Musisz mnie przekonać do tego, żebym był bardziej przekonujący, Blaze. Oj, do tego, że jesteś bogiem Starego Stingu, cię nie przekonam. Co? Musimy przekonać innych. Najpierw przekonać mnie. Spojrzał tak na siebie Bóg Bastingu. Slag Bastingu. Bastingu? Zmieniamy nazwę. Według mnie jest prayerska Blasting? No bo blastujesz potwory, tak? A nie jeżeli bastujesz... To powiadomienie o pomocy, tak na czerwono No, zaczęło. flikuje tak, że jest jakby Czy no tak, bo ja to w ogóle tak, no ja mówię, że to ważne. że ja tak, że tam to mi potem wymyślisz, ale to tak, to odczytuję, wiadomo, tak, w sensie co tam się dzieje. Zero, co ty tam klikasz? No bo tu ktoś jakby... Zagląda przez ramię. Jest to dobrze? No tak, bo stoisz z tym telefonem i klikasz. Jakie gierki masz? Nie, no patrzę, odczytuję, nie? Tak ostentacyjnie, no. Zdjęcia on robi. Połamana noga, gonią nas kojoty, jesteśmy w Wastisz pomocy, czujemy już, że jesteśmy dojrzali. Chcemy, bo dojrzali to już blisko Pilwaku. Odczytuję, tak, dokładnie to, co ty powiesz. To jest to słowo, bo to jest tak napisane jak Telegram, nie? Jakby nie ma czasu na mówienie. Tak, jeszcze góry, jakby... O, ktoś potrzebuje pomocy. Gdzie? No, Wastisz. Nie mamy tam portalu żadnego. Myśmy musieli szybko zdobyć. A jakby był... Moglibyśmy od razu do was już zlecieć z nul, prawda? Musimy się dowiedzieć gdzie. Gdzie jest? Ja wiem, na klifach są cienkie strefy. A weź mi nawet kurwa nie mów. Tak, ale one są losowe, nie wiadomo czy się odkurzy. Ale... Mam inny pomysł. Nie może być. Mam tą mapę jakby. Cienka strefa. Bo ja myślę, że cienkie strefy potrzebują, tak, jakby wiesz, potrzebują jakiegoś połączenia. No, Biomu, nie? Żeby to wyglądało z jednej strony w miarę podobnie. Dlatego Dinosaur Lands Był takim lasem przy lesie, dlatego to Golden Dash. gdzie jest pustynia w ogóle? Węgiel. Kuja, ale niedawno byłeś na Electricity. Że... A że o tym myślał? Widziałeś tam jakiś dzieciak też miał. O, myślę, że wy widzicie, jak się zapala lampka po prostu Blaze'owi na twarzy, taka przenośna oczywiście. Blaze? Co zamyśliłeś? Mam pomysł, kurwa sprytny. Ale to tak, chcemy akceptować? No tak, no trzeba komuś pomóc, jakby chyba nie jesteśmy frajerami, którzy się wypną. Mi tam nikt nie pomagał nigdy, więc jakby no... No i dlatego masz teraz nasz, stary. Bo nikt mu nie pomagał, to masz teraz nas. No, żebyśmy my mogli pomagać. Ja myślę, że te słowa mogą ci się teraz odbijać po głowie.
Dobrze. No, Jak to zablokujesz? Wybierasz, odpaliłeś. w sensie? Zbieraj, zaakceptował. No tak, że tak, no bo pytam, no bo tak wiesz, dobrze, odczytałem i wiesz, nie, jakby... To tak, to w takim razie ustalamy. Nagrodą będzie portal, który będzie miał swoje plusy i minusy. Sobie go wylosujemy, jaki jest, a ja już mam na niego zamieszczony. Ale może na ten rzucenie Mnie też, znaczy no, albo no tak, będzie. dobra. Stworzymy go sobie tutaj właśnie. Połączenie w ten sposób. Czyli od razu polecimy do was liczb, bo to jest sytuacja awaryjna, trzeba szybko i tak dalej. Nie ma co naokoło szukać. 2. A teraz klinimy, do kogo należy ta osoba. I z tą frakcją będziecie mieli na myśli, że się uda ratunek. Dobra. Coś miałem powiedzieć, że jak wygląda szukanie portali, że jakby co, chodzisz i się rozglądasz, czy co, czy jak? Nie, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie jest cienka strefa i tam odpowiednio przyspieszyć, jakby zrobić tak, jak troszeczkę powrót do przeszłości, nie? Czyli się rozpędzić, przyspieszyć, jakby zrobić kilka albo coś takiego, tak, żeby podobnie... Nie można przypadkiem znaleźć. Ty czuj, można. To jest takie... A, Lepiej wiedzieć, gdzie jest cienka strefa. Wiesz, bo nie ma żadnej innej indykacji, że jest cienka strefa, oprócz tego, że czujesz mrowienie, jakby po prostu ty musisz, tak jak skaterzy potrafią po prostu wyczuwać moment, w którym jest odpowiedni moment na skok, zrobienie konkretnego kliku. To jest instynkt. Tak samo... czyli można chodzić tak naprawdę, chodzić się... Tak, Przypuszczam, że jest to strasznie na intuicję, taki trochę na zmysł. A są narzędzia, są narzędzia do wykrywania tego, oczywiście, ale jak to zawsze z technologią bywa? Luke Skywalker po coś wyłączył te wspomaganie celownika w Nowej Nadziei, nie? Są dwie szkoły. Można jedno i drugie trochę połączyć, tak? Ja przede wszystkim myślę, że najpierw jak Waze'owi to wpada, to oczywiście przywiatów sobie jest jak dobra, strzelam, po prostu sobie rozprostowuję palce, strzela. Co powiecie na szybką podróż do Ameryki? O, No co? Okej, dobra, nie widziałem, że już tak daleko. Haha! Wiem, że czy o mnie nie wiesz. Dobra, Zero, powiedz coś, żeby mnie wkurwić. Zaufaj mi. Wkurw mnie jakoś. Te płomienie są strasznie frajerskie. Nie są kurwa frajers! I myślę, no rozumiem, że teraz już z roli jest, że... A jeszcze jakiś podjazd. o, moje... Przypominasz sobie, jak ojciec na ciebie kryje. Wiesz, jakby twoje płomienie są bardziej takie jak zimne ognie w porównaniu do moich piekielnych. O kurwa mać! Jak ci zaraz pokażę kurwa piekielne płomienie! Tak, jego. Zgaszony. Gaszony. Burn. Toasted. Ja myślę, że jak on mi robi ten gest, to jestem po prostu jak pierdol się! I wiecie, że to może być bodziec. Tylko powiedz mi, rozumiem, że teraz już rolne na to, że już nie było, że jest teraz, że... To już jest teraz rzut. Jest to dość dalekie miejsce. Tutaj nie mogę ci powiedzieć, że się nie udało, bo wtedy cały skąd byłby w dół. Nie? Chyba, że... No tak, to byłoby... Musielibyście wtedy robić albo naokoło, albo nie, to mi się nie podoba. Będzie po prostu jakiś mocny efekt uboczny. Na przykład się rozdzielić. O! Jak się nie uda, się rozdzielicie. Jak się uda z konsekwencją, to i tylko jedna osoba się rozdzieli. A jak się po prostu uda, to całą trójką wlecicie. Okej, i czy ja muszę teraz już dodawać te kiki za osobę? Muszę, nie? Teraz. Spoko. No problemu. To tak. Startujemy z jedną, od razu zaznaczę sobie... Aha, to muszę 3 kiki, nie? Bo jeszcze na siebie. Nie, 2 kiki. Na siebie nie. Czyli na nich 2. No to biorę po prostu z mojej sygnatury, bo jest to używanie mojej sygnatury i wezmę 2 kiki z sygnatury. I teraz tak, mam jedną kostkunię. Auć mi zdjął. I sobie wezmę jeszcze... Ej, mogę wziąć z karty drużynowej? Myślicie? Robię to dla drużyny. Myślę, że tak. Bardzo dobrze ci się nazywa. Zamalujemy. No to jednego mi daj highpika. Mhm. A
To są dwie. Dobra, dodam sobie trzecią za attitude. Myślę, że moje serce mi tutaj pomaga. Myślę, że chcę pokazać ziomeczkom super, chcę pokazać im, jak jestem passionate i co wykminiłem. To was przeniesie, ja zrobię passport portal, to was przeniesie... Nie, przepraszam, nie, to byłoby za mocno. To was przeniesie do kratera, a potem trzeba będzie jeszcze stworzyć. No i tak, absolutely. It does make sense. Czwórka jest najlepsza. Jas. To teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6. To będzie rozdzielone. To jest... Nie wiem, ale jest ten moment, w którym faktycznie zagwiznął, wrzasnął, to pierdol się. Masz jakąś kieszeń przy nodze, czy gdzie? Ja noszę takie... Ja myślę, że przy nodze, bo ja noszę zawsze takie jakieś luźne cargo, które mają 1000 kieszeni, więc myślę, że w tej najniższej przy nodze po prostu. Robią dziurę tej igły i wychodzą z kieszeni. Co? Bo to by to dość niepraktyczne. Leci i wbija się. Za każdym razem to wygląda inaczej, nie? Jakby tym razem się podkręciła i jak śruba się wierciła w... Mówisz coś o drzewie. No, w to drzewo to nie połowało drzewa w jakiejś, ale jednocześnie biło się w niego, zakręciło tak, że to drzewo wyglądało troszkę, było wsysane w czarną dziurę. I wiem, jak mogło mnie rozdzielić. Okej, ale za tym pojawił się to jest kilka dobrych godzin różnicy czasowej. Tam jest jasno. Tam jest jasno. I widać jakie pustkowie. Widać jak stan Phoenix. Takie jest czerwone jakby kamienie. No. I lecisz pierwszy? Tak, ja myślę, że po prostu to, co ja robię, to się otwiera, ja sobie mrugam, jestem jak, po prostu szybko ci pokazuję kciuka w górę, że o to chodziło i po prostu rzucam do nich, dobra panienki, bo zaraz się to zdematerializuje. I po prostu ja tam wskakuję i myślę, że to może być tak, że ja nauczony tym, że to szybko znika, skoczyłem trochę za wcześnie, zanim on się jeszcze wyraźnie zmaterializował i mnie dlatego wyrąbię troszkę gdzie indziej, niż kiedy oni już przejdą przez taki full zmaterializowany. Jakie masz jeszcze? Ja myślę, że już zniknąłem, No ale jakby przed, nie? ale doceniłem. Taki... Bardzo się przepraszam, ale wpisywałem wam kolejne hasła postępu. Co się dokładnie stało? Ja myślę, że po prostu nauczony tym, jak szybko to się zamyka, wskoczyłem trochę za wcześnie, zanim to się jeszcze w pełni zmaterializowało i dlatego może mnie wyrąbać koordynatowo gdzie indziej. Jezus Maria, boję się twojego spojrzenia. Nie mogę... Tak coś w ten desen. To jest robię. Nie mówię ci sobie slama, ale no trochę pas jest. To Dobrze. Wy wlatujecie właśnie na to pustkowie, jest mnóstwo pyłu, jest jak arena 52, nie? Jakby jest mnóstwo pyłu w powietrzu, około 51 w serwery. Równina, oprócz tego krateru, to jest... Los Angeles też jest, nie, Las Vegas. Las Vegas też jest na pustyni. To jest pustynia i nagle jest kurwa miasto. Tutaj jest pustynia, jest krater. Kiedyś tutaj było miasto. Nawet myślę, że jest taki znak drogowy Syncopate City. On jest po tych 5 latach jest już zdezelowany, jest zardzewiały, zgrafitowany na pewno, przekreślony nazwa, ale jeszcze da się przeczytać. Czy macie w ekwipunku coś, co by mogło wam mówić właśnie, że jesteście przy jakimś sklepie, jakiś pitchenie czy coś? No ja mam tą mapę tych. To się nazywa Spacetime AMP. Ja to posiadam. To jeszcze nie, ja myślę, że możecie na czuja po prostu szukali. Mówię, że jakby w ogóle znajome okolice, bo jakby no też ze Stanów mimo wszystko tak jestem.
I tylko jak widzę, jak mówisz, że opisujesz ten znak, o! Wyciągam spray, maluję kutasa. I na takim jeszcze w rogu gdzieś, gdzie jeszcze zostało trochę tego. Ej, ale co w rogu? Na innym graffiti zrób. Słyszałeś historię o tym gdzieś 5 lat temu, właśnie wtedy, kiedy się zaczęły portale pojawiać. No właśnie, co To miasto zniknęło. Jakby w wielkim wybuchu energii, którego fala rozniosła się po całym świecie i tak naprawdę otworzyła wymiar na inne, to miasto zniknęło z powierzchni ziemi. I od tego to jakby się zaczęło, jest tak? I od tego się zaczęło. W ogóle się Stardust w nulu zaczął. A z tego kontakt z innymi światami się zaczął. Także jesteś Zawsze chciałem to zobaczyć, bo to już się wydarzyło po naszym wyjeździe jakby ze Stanów, więc tak. Jesteś w strefie zero. Jakby no i co tam jest jeszcze? Mówię, że obklejone coś tak, jakieś... Jest jedna taka... Ten krater jest zabezpieczony. Krater jest zabezpieczony, jest siatka, tylko wy jesteście już za siatką i widzisz w obrębie tego okrągłego ogrodzenia są takie strażnice rozstawiane tu. I no spodziewasz się, że jeżeli jesteś tutaj, to oni się odkrywają, więc jest limit czasowy, dopóki was nie zgarnią, żeby znaleźć tą strefę i po prostu wlecieć w portal. A co ty robisz? Ja z nim jestem i rozglądam się, No, jak że opadamy... dziura, kurwa, i nie ma Blaze'a. O! Byłeś kiedyś w Ameryce, kolego? Nie, po co? Tutaj nic nie ma ciekawego, dosłownie. Polska jest lepsza pod każdym względem. Chyba kpisz. Nie, bo jestem tutaj całkowicie poważny. Ej, serio, masz w USA coś takiego jak prywatna służba zdrowia? Ty musisz walczyć o życie, jak zostaniesz... Właśnie o to chodzi. Nie pracujesz, to nie masz, a nie jak w Polsce, kurwa. Płacisz i na ludzi, na nierobów, którzy nic nie robią. Nie pracujesz, zdychasz na ulicy, proste, tak? Prawo dżungli. Co bez sensu. Dobra, są strażnice i kraty, i tyle jakby, tak? Tak, to nie jest zbyt wesoła okolica. A jak on jest popękany? Wielki. Bardziej... On jest kurewsko wielki. Mi się bardzo podoba, jak Zero po prostu zaakceptował, że właśnie przeszedł przez portal i jest w Ameryce. No, jakby... He's seen some shit. To jest możliwe. Ja myślę, że ono jest przeogromne i są jakieś takie... Aha, czy to to miasto przecież, dobra. Ja myślę, że jakieś rury wystają, czy... Normalne, komercyjnie duże amerykańskie miasto. To nie było takie hop-siu Legnica, nie? To było coś dużego. Miasto z tym kanałów jakimś, no nie jakieś rury pewnie wystają z ziemi, czy puszczone właśnie, no jakieś dziury właśnie w ziemi, które zostały Jebany Rastraż, bo on też był chyba na skraju, nie? Jakby takie popękane, zawiedziałe rury. Jaka fabryka. Taka stara fabryka, ona była za miastem, więc ona jest taka, to wiesz, to ona jest coś może ugryziona. wylewać z niej jakieś dosłownie Z kraju została ugryziona, więc taki fragment jest tu jest po prostu. Tak, takie cięcie, tak. I jest to legendarne miejsce, legendarne, jakby epicentrum tego wybuchu, to był azyl. Był ośrodek ośrodek korygujący zachowanych. I on był epicentrum tego całego wybuchu i on był poza miastem, ale po prostu i on był po drugiej stronie niż Rastraż. Dlatego ten krater jest nawet większy niż to miasto. Okej, czyli jakby nie mamy nic, co by nam... Są ruiny pod ziemią. Nie, no jakby, czyli jakby, no tak jak pod kątem tego, co wcześniej pytałem, że dobra, to
wezmę głęboki oddech, mówię, dobra, mówię, opuszczę tą swoją maskę. Przyjmijmy, że są jakieś powyginane, tak jak mówię, nie wiem, tory, tak, czy czasami są, jak są takie kolejne, tramwaje, w czym ty wygadałeś, nie, właśnie w San Francisco są takie chyba, tak, że one jeżdżą, No tak? nie, to są pomiędzy budynkami, że to taki podwieszony pociąg. To jest kale zabrane. A, monoraile. Tak, tak. No i gdzieś tam może coś Myślę, że może być jakieś ja myślę, że są roboty, żeby to Jakby Rozbierać. rozbierać, tak, miasto. Jest rozbiórka, ale po 5 latach myślę, że już to ogarnęli. Więc w sumie tego by raczej nie ma. Ale to już, no tego już raczej nie ma. może to. Ale te, no właśnie wspomniane rury z tej kanalizacji. Podziemia zjebane. Ja myślę, że powinniśmy podziemie skoczyć, żeby na strażnicę niż teraz podziemie jest tak naprawdę na wierzchu. nad ziemię. Tak. Podziemie teraz jest na wierzchu. Ale chciałbym tutaj, jak tak szukacie, ja myślę, że powoli się zbierają praktycznie Bo ja bym bardziej o to mi chodziło, że właśnie jak to na czujach gdzieś się szuka, tak, no to ja bardziej szukam miejsca, gdzie mogę się rozpędzić, gdzieś przejechać właśnie. Dlatego mówię też, że to metro Po jest jak- generalne miejsce, po jakiejś tu latarni, tu gdzieś sobie przeskoczę tam powiedzmy na boczek, tak, gdzieś tam po ścianie przejadę trochę, tak, i gdzieś wiesz, no jakby szukam, tak. Ja generalnie wyobrażam to sobie, że to jest tak na tyle pyscosze, że ty możesz się rozpędzić. A tuż teraz, nie? Jesteś w stanie. No właśnie mówię, to Ale krater jest na tyle wielki, że znalezienie tej cienkiej straty to będzie zajmowało czasu albo łód szczęścia. no. Szczególnie jak nie masz sprzętu, który miał przed chwilą twój znajomy i on za chwilę. Ale trzeba, tak, no może byśmy tak, trzeba by się było tak. To ty szukaj Blaze'a. Aha, no dobra, ja mam szukać. Dobra, okej, dobra. Ja skaczę na deskę. Ono proszę, to takim jesteście, nieautoryzowany dostęp, nie podjeżdżać taki kład. A ja już pojechałem, a ten Blaze Nie, ja też skoczyłem od razu na deskę i ja myślę, że właśnie są te po metrze odsunięte korytarze, tam można się rozpędzić, metro też się rozpędza. No tak, właśnie po tym jeżdżę i nie wiem, myślę, że metro po całym mieście jeździ, więc myślę, że po prostu tymi przynajmniej metro będę jeździć po miejscach tego miasta i krzyczeć Blaze, żeby w końcu mnie usłyszał mój przyjaciel. Okej, to teraz zostawię na chwilę, bo gdzie ty szukasz? A ja bardziej gdzieś sobie włączam sobie jakąś muzyczkę, tak, i właśnie mówię, czuję gdzieś tam oddech, gdzieś tam sobie przycupnę na Spidermana, na czymś na jakimś brzegu, tak, i gdzieś tam dalej sobie pojadę i dobra, to tutaj, tak, i tak, Okej. namaluję parę kutasów po drodze. O, i wielkiego na całym mieście. Gdzie jest, tam w tym wpisałem, też, a nie, tutaj mamy ikonkę. No i coś tam staguje, tak, zero tu był, tak, po prostu takim chamskim, wiesz, po prostu chamską szczęką się spowiedzieć. Moje legacy bezcześcić. Dla mnie nie ma świętości. Ja bym chciał. Ciebie, znowu? No, co się pisać? Jak to picie w ogóle? No, balno, nie? W ogóle, no, bez różnicy. No, dobra. Też. Też nie wiem. Zero ma taką maskę z LEDów, sobie tam różne uśmieszki, wiesz, różne... To jest postać Borderlandsów, wiem. A rzeczywiście jest Zero, który ma no, rzeczywiście. Który się emotkami porozumiewa, tak? No. Z tego postaci. Faktycznie, o kurwa ty! Mózgu! Ale on miał on nie miał tego, nie miał już czytać, miał tylko maskę, tylko miał po prostu... Miał emotki?. Przepraszam, tak. Dziękuję. Proszę się nie wcinać.
I proszę nie wcinać. Nie, myślę, że ten chód Kuba może, nie wiem, okaże się. Zobaczymy. Nie wiem, czy to tylko. Myślałeś o domu. Mhm. Myślałeś o... o tym, gdzie należysz. Chcesz tam być szybciej niż inni. Chcesz się dostać jak najszybciej. I to cię zgubiło. Dosłownie. Zgubiłeś się. Jesteś... nie rozumiesz do końca sprzętu, który posiadasz. Nie rozumiesz jego możliwości. Nie jesteś w stanie przewidzieć takich efektów ubocznych. I jeżeli grabisz z czasoprzestrzenią i powyginasz przestrzeń, to pominiesz czas. Chciałem, żebyś sobie wyobraził, jak jesteś we świecie pełnym poniszczonego, kruchego szkła, który odbija przeszłość. Odbija twoje wspomnienia, odbija też rzeczy, których nie widziałeś. Widzisz wspomnienia tego miasta. Jak ono jest w tym momencie w parze do składu. Jak to niebieskie, potężne niebieskie, nie, czerwone, złote. Złote światło rozbłyska i przetacza się po całym mieście, które dezintegruje budynki, ludzi. Widzisz w tych poniszczonych kawałkach szkła fragmenty kłótni kogoś, ucieczki z azylu. Widzisz kład, który właśnie prowadzi kogoś. Widzisz Judasza, który zatuje sam środek tego światła złotego, wystawiając cię daleko w tyle. Biegniesz? Biegnę, bez zastanowienia, jakby... Ja myślę, że zanim w ogóle się zastanowię, to moje ciało samo zaczyna się poruszać. Ono samo pcha mnie do przodu, tak jak zawsze pchało mnie do przodu, kiedy widziałem gdzieś przed sobą plecy Angelo. Kiedy za każdym razem czuję ten przypływ energii, który kazał mi go łapać, który kazał mi być lepszy, ale teraz nie każe mi być lepszy, teraz po prostu każe mi go dogonić. To rzuć mi na to, czy dogonisz tego fantoma. Czy dogonisz swoją przeszłość. Zostawiając za sobą swojego sobowtóra, który uciekł od eksplozji, ale kosztowało to go dobrych parę lat. No dobrze. Nie mam nawet z czego wyfarmić kości, powiem ci. No to fizyk. No. A jaka jest pana oferta? Slam. Dobrym ci dam. Czekaj, slamów mogę mieć do 3, prawda? Przed katastrofą. W sensie 3 to już katastrofa, prawda? Tak. A pograjmy dzisiaj w ryzykowną grę. Co jest mało graczy, to... Ty masz 2 kości. No to 5, 2 piątki.
Na początku biegłeś. Dopiero sobie potem przypomniałeś, że w tamtych czasach miałeś tą metalową nogę. W tamtych czasach miałeś swoją deskę, która niestety musiała pójść na... Ja myślę, że ona została zniszczona. Ona zniknęła tak jak to miasto. Ta, którą mam obecnie, jest bardzo podobna do jej pierwowzoru wyglądowo, ale to nie jest to samo. I jak wyglądała Tira? Oryginał to był longboard, na którym też były płomienia, ale myślę, że były o wiele bardziej... Moja obecna deska to jest taka podrasowana. Generalnie rzeczywiście te wszystkie płomienie są LEDowe, to wszystko się świeci. A to była taka pierwowzorowa, taka analogowa decha, po prostu na której są te płomienia, one odchodzą, one są zrobione tanią farbą i jest w tym to uczucie nostalgii. To jest jak Tesla, albo po prostu jakiś inny. To jest jak Harley Davidson elektroniczny obecnie i ten, którym się dojeżdża przepotężny silnik, brzmienie słychać setki metrów dalej, echo się odbija, kiedy wpinasz tą metalową nogę do deski, odpalasz nitro, które masz schowane w łydce i ten płomień niebieski pojawia się za tobą, kiedy przyspieszasz, kiedy docierasz do... Widziałeś go raz, chyba. Chyba będę miał na imię kiedy. Oddech błyszczy tym złotym blaskiem. On przykrył niebieski, czerwony przez chwilę. I wlatujesz do tego miejsca i widzisz cały pentagram, jakąś laskę, która trzymając Judasza za rękę, wlatuje do portalu. Pierwszego portalu w nóg, który się pojawi. Teraz już wiesz. Jasa. Wiesz, gdzie masz ich za to szukać. Z tymi myślami, myślę, możesz słyszeć coraz głośniejsze. Na początku bardzo ciche, ale coraz głośniejsze wołanie twojego imienia. Ja myślę, że Blaze na chwilę staje w takim po prostu osłupieniu, bo to jest zdecydowanie za dużo do przyjęcia na łeb w jeden moment. I chyba właśnie ta chwila zawahania, chyba ta chwila tego, że słyszy gdzieś to Blaze dodali, bo on z jednej strony chciałby się w ogóle tam rzucić, zobaczyć, czy może z nimi porozmawiać, czy może zrobić cokolwiek. I to jest to, że on chciałby ruszyć, pogodzić się z tą przeszłością, dowiedzieć się więcej, ale ten jeden głos sprowadza go jakoś do teraźniejszości. Zaczyna mu uświadamiać, że on chce wiedzieć, ale on zaczął życie. On nie może tak po prostu rzucić za siebie obecnego życia, bo to też część jego. I te wszystkie myśli pewnie przychodzą mu dopiero potem do głowy, bo przede wszystkim chodzi o ten moment zawahania, kiedy myślę, że przez to zawahanie, przez to stracenie chwilowe tej adrenaliny, po prostu ja tego nie robię świadomie, on nie odsuwa się świadomie, ja myślę, że świat przed nim zaczyna się po prostu rozmazywać. I nie wiem, na ile mogę, bo nie wiem, na ile wyjdę z wymiaru luster. Ale ja myślę, że to jak Złotuwa może znaleźć Blaze'a, to, że on po prostu jest gdzieś schowany ze łbem w rękach, próbując dalej przetworzyć te intensywne bodźce, które uderzyły go w jednym momencie. No, tak. Bo ten slam, który dostałeś za kostkę, niech się nazywa Duchy Przeszłości. A teraz cię może dać drugiego, bo była 5. O nie. Lepiej to... Tak, no, znowpuję. Powiedz mi, jaki jest drugi, bo czy mogę wybrać, którego znowpuję? A, w sumie trochę tak.
że ponieważ obydwa brzmiały bardzo podobnie, mógłbym myśleć ewentualnie coś cielesnego, jak, nie wiem, no, ból fantomowy bez nogi. Okej. Nie, to duchy przyszłości na pewno wezmę, zaraz znopuję ból fantomowy. Natomiast jakieś wytłumaczenie, żebym sobie... Czy moim wytłumaczeniem może być to, że duchy przyszłości przytłaczają mnie bardziej niż ból fantomowy, że odrzucam to, bo nie mam nawet czasu na to, o tym myśleć? Tak, zdecydowanie. To pewnie, tak. Nie, jakby okej, boli mnie, whatever. To jest jak z tym rannym żołnierzem, a moja noga, łamie mu, a mój ciuch, tak? 2 trable za odrzucenie, prawda? Tak, a potem. Tak, także widzisz po prostu, że gdzieś byłaś Blaze, w pewnym momencie widzisz, Czujesz tak. jakby ktoś chciał podnieść głowę, ale jednak tego nie robi. On po prostu jest zwinięty w taki kłębek. Ej, I- Blaze. Ej, wszystko w porządku? Co tu robisz? Złotowa. Tak, biegną za nami strażnicy. Trochę nie fajnie, że ty tak jesteś skulony. Wszystko okej? Wiesz? Wiesz? Potem. Dobra, lecimy. Szybko. Potem. Mam tyle czasu. No, właśnie tam ktoś umiera w tym wastyżu. Potrzebujemy cię, ty masz ten cały, wiesz, ten ding. Teraz dings, porwale. Tak, dokładnie, no, w ogóle gdzieś poleciał, odłączył się. I właśnie ja myślę, że tutaj mogę uciąć, a bici wsadzić, I widzicie jakby jak Zero gdzieś tam popyla sobie po właśnie ruinach, po ścianach, tak, gdzieś po właśnie jakichś, nie wiem, przekrzywionych znakach, tak. Przycupa sobie gdzieś tam na jakimś, nie wiem, na jakimś brzegu, na krawędzi jakiegoś budynku i za nim już znowu to, co widzieliście z poranka, on tak czeka jakby i patrzy tam, czy już jadą, czy dobra, wyjechali za rogu, to sobie leci dalej, tak? Jakby tylko no 8 minut przy okazji, no gdzieś tam próbuje też mówiąc, oj, dobra, coś się dzieje, tak, ale no... Jasne. Dwie sprawy. Po pierwsze, za chwilę mi powiesz, co chcesz zrobić. Po drugie, ja odpalam zgryz i dealbag tego, kogo chcecie uratować, zbliża się nieubłagalnie. Ja podróżam do przodu. Jakby chciałem właśnie wam wcześniej powiedzieć, że oni mają dealbag już w połowie, bo już czuli tą... Zaczynają dojrzewać, nie? Do niego. I ja odpalam kolejne B, czyli mają już tylko AK w słowie. Macie mało czasu. I cokolwiek byś chciał zrobić, to fakt, że są ci ochroniarze i tak dalej, oni, i to są, no, kurwa, to jest Teksas, to jest ratunek, bo ratunek jest ogólnoświatową organizacją, ABW, Agencja Podróży Wypoligalowi Narodowego, to nie jest zwykła pomoc, nie, bo oni ogarniają rzeczy wymiarowe, więc te strażnice są ratunku, ABW. I to są profesjonaliści. To nie są te pulpety z Polski, tylko to są konkretne oddziały, więc jedzie za tobą H2, nie? Albo nawet i H4, Hammer. Lewitujący nazywam, bo przecież AV-ki wszędzie są, nie? Tych musisz zgubić. Jak to robisz? Efekt będzie na początku zerowy, czyli będziesz musiał używać kierunków już na samym początku, żeby to będzie działać. No czekaj, bo ja mogę poczekać jeszcze, żeby... Tak, no spokojnie sobie przemyśl. No. Ja chciałbym wykorzystać swojego
misia. I gdzieś tam właśnie, nie wiem, właśnie klucząc, próbując ich właśnie lubić, tak? Gdzieś I trika jeszcze zrobię. Okej. Przy okazji, jak, no nie wiem, jest, bo tam, no, po czymś muszą jechać, tak, więc jest jakaś tam, powiedzmy, pseudo droga pewnie, tak, więc takie miejsce sobie znajdę, żeby zrobić trika nad tym hammerem, jak w poprzek, tak, w sensie, że on jedzie, wiesz, zobacz, on jedzie tu, ja sobie gdzieś tu wyjadę i tak zrobię, żeby nad nim zrobić jakiegoś trika. A dlaczego oni nie będą skręcać? Nie widzą cię? No, Kryjesz się za czymś? Za chmurą kurzu, czy co? tak, no się tak bym chciał ich, nie wiem, jakiś ślepy zaułek na przykład wymanewrować, tak? Że skręcamy gdzieś w prawo, tak? Oni skręcają, tak? I jest kupa gruzu, tak? Gdzie on jest, tak? I nagle z, nie wiem, z dziury w budynku, z jakiegoś okna, tak? Czy z czegoś, czy z tej połowy budynku, która tam została, wyskakuje i chciałbym, mówię, nad nimi przelecieć. Do tego misia wykorzystać, żeby go tak spuścić, jak będę nad nimi przelatywał, tak? Żeby on tam, nie wiem, rozproszył ich jakoś, tak? Czy kierowcy, żeby skoczył tu na twarz i żeby go... Wydaje mi się, że jakoś zmienia, kiedy zaczynasz nim działać? Czy on jakoś z tego pluszowego się, nie wiem, wylatują mu pazury, czy on... No jeszcze nie ma tego. Jeszcze nie ma tego, ale właśnie nie, właśnie, że... Podjeżdża ten hammer i kierowca ma taki kask, gogle, hełm, nie, normalnie jest spalnie jakby, nie? Ostrzyła się, ożywa jak. A przed nimi jest taka malutka sylwetka jak Fata Morgana, pojawia się pluszowy miś, który tak trzyma rączki, on jest mniej więcej tego wzrostu i mu się oczy zaczynają świecić na Nie, w sensie nie, że chciałbym, wiesz, spuścić na tym, jak będę skakał nad tą kamerę, żeby go upuścić, że... Okej, to maskę, to nie jest... Dobrze, Czy na maskę, dobra, na maskę, super. dobrze. Tak, Jasne, czyli bawisz grasz w Mario Karty z nimi. tak. Okej. I przy okazji robię trika jakiegoś, tak? Dobra, jasne. Ja mam tutaj pozycję. Żeby kupić trochę czasu, tak? A tutaj propozycja. Chciałeś siebie nazwać Hellboyem, ale koniec końców wyszło zero. Co to znaczy, żeby ten misiek miał takie imię? Hellboy. Czy może tak być, aczkolwiek no Hellboy było, że jakby, że bardziej przez otoczenie jakby, tak? Że bardziej przez mogłoby tak być, mówię, no. I wyrzucasz Hellboya, w sensie po prostu, bo nie chciamy wyciągać misiek, nie? Ja myślę, że pluszaki dzieciństwa zawsze miały imię. Okej. Więc ten... No ten zwłaszcza, To jesteś edgy. zwłaszcza, że mówię, że on... że mimo wszystko to jest jedyna pamiątka po matce w sumie, tak? Więc niech też będzie. No ja też muszę jakoś na niego ujść, tak? Więc będziesz zrzucał Hellboya na słod. Zobaczymy, jak sobie ten misiek poradzi z nimi. No i jak tak ci powiedziałem, początkowy efekt tej całej sytuacji będzie zerowy, bo to jest dosłownie pluszowy miś kontra oddział SWAT. No, tak, ale pewnie są zdezorientowani trochę. No, na pewno będą. Chodzi mi tylko o to, że musisz użyć musisz użyć jakiejś jednej błyskawicy, żeby zrównać to, żeby sukces był faktycznie sukcesem. No to z swojego misia, no. Jasne. Bierzesz kostkę jedną bazową, to ci przypomnę, i drugie możesz robić ze swoich rzeczy tutaj. To są oczywiście kostki, to są, żeby jeszcze lepszy był efekt. No też stąd też możesz. Masz jednego moda. To nie wiem, co tu tam działa, ale pamiętaj, że go Bardziej tak. masz tutaj cokolwiek to jest, nie pamiętam, ale żebyś A też mam to I- tego mi się nie przyda, no. I jeżeli chcemy, żeby to był już portal, to zawsze może ci pomóc ci mogą, tak. No ja uważam, że ty chcesz, żeby to było solo. Ja nie wiem, czy już za daleko, oni gdzieś mogli to widzieć, tak? Nie wiem, czy ja No ja myślę, że gdzieś za daleko, gdzieś za daleko. Zrobić solo. Bo ja mam pomysł, jak ci pomóc, ale
Ale też może być tak, że ty zrobisz dywersję, a my zrobimy portal. I wtedy ty... Podobnie trochę jak wtedy, tak? Ale nie, myślę, że nie. Myślę, że samemu i tutaj od siebie jeszcze to sobie tą dodam. To jeszcze możesz zrobić ryzyk fizyk. Właśnie. I pamiętaj o tym, że jeżeli robisz trik, I właśnie, to trik sprawi, że problemy będą dotkliwsze, ale dostaniesz punkt stylu za sukces i możesz tymi błyskawicami zdobyć więcej punktów stylu. Tylko musisz wybrać, czy je dajesz na efekt, czy je dajesz na styl. Tak, ale teraz je zużywasz. Ale okej, czyli drugą sobie dołożę, drugą... To można byłoby to czytać, ale no... Refiluję, kiedy mi się nie uda. No bo dwoma sobie rzucą. Okej, drugi jest za co? No, od siebie, od siebie. Z jedną i z tą jedną błyskawicą będzie co? Jest wtedy, że już... Że się uda. Że się uda. Ryzyk fizyk robisz? Czyli kostka za... Ja bym ci dał po prostu punkty kłopotu. Kostka za jeden... Dostajesz kolejną koszt do rzucania, to będzie... Nie, to żyję wtedy. Wiem. Z tym kłopotem co było, że... To są punkciki, za które będziesz kupował. To brable, aha. Brable. Dobra, to jasne, to trzyma. Dobra, to sobie zaznacz punkt. I teraz, jeżeli się nie uda, to ja ci walnę super slama, czyli takiego slama, którego się będziesz musiał pozbyć dwukrotnie, żeby się go pozbyć na amen. Tym super slamem będzie to, że misiek będzie uszkodzony. Że Hellboy dostanie łupnia. Nie będzie punkt. Jego... Zobaczymy, jakoś będzie się psuł, nie? Jakby nie będziesz mógł z niego dobrze korzystać. Nie, w ogóle. Dobra. A czy mógłbym to jakoś... Bo to będzie fizyczne. Będziesz mógł to znowu pować. Nie, Ale będziesz musiał... z tego, że on się... Czy jakoś... Tym ewentualnie to bym mógł... Tak. No to Tak, będziesz mógł, ale to dopiero potem. No to dopiero potem, no. Jasne. To świetnie się nadaje. No serio. To tak, ale... O, sobie. No dobra. Nie, bo przez chwilę pomyślałem, że to powinno wtedy w ciebie być ten super sen bezpośrednio, ale już nie, jak już No tak, ale to wtedy i tak bym to wykorzystał. Tak. Chodzi o to, że może się pospieszyłem z tą decyzją, że ci na to pozwalam, ale to nieważne. Pozwoliłem, to pozwoliłem. No to powiem ci tak. Ten super, będziesz musiał sobie wpisać ten super slam. Znaczy to sprawi, że ten super slam będzie tylko slamem. Bo super slam polega na tym, że najpierw kasujesz super, a dopiero potem ten slam. Czyli zamiast super rozjebany Hellboy, to będzie tylko po prostu rozjebany Hellboy. Nie? Jakby w sensie, że nie wiem, będzie mu brakować ręki albo nogi. No dobra, ale najpierw dobra, co się dzieje, no? To ty mi powiem, bo ci się to udaje, co chciałeś osiągnąć, więc powiedz mi, jak to koniec. To tak jak wcześniej mówiłem, że no mówię, gdzieś takich wymanewruję jakiś ślepy zaułek, że no będą się musieli zatrzymać albo w jakąś że to był po wiadukcie jechaliśmy tak, który się nagle okazał, że jest rozjebane i nie ma dalej drogi, tak? Powiedzmy tak, musieli się zatrzymać. No ja wtedy sobie to kółko tam zrobiłem, nad nimi przeleciałem, tak? I no puszczając na nich tego mego Hellboya, tak? Potem robiąc trik. No i mi się wydaje, że to może być ciekawe właśnie tak jak też było powiedziane, że on faktycznie upada jak taki ragdoll właśnie, tak? Inna maskę. Ci spoglądają właśnie co to się wydarzyło i zaczyna właśnie się podnosić, ożywać, tak spogląda na nich z takim zawadiackim uśmieszkiem. No i przypuszczam, że albo jest, nie wiem, w zależności jaki to jest hammer, bo nie wiem, czy masz kyberda? Może mi coś w sensie, czy jakiś włas, czy nie wiem, bo nie wiem, to... Może mieć otwarte okno po prostu od strony No kierowcy. właśnie, jeśli nie to, no to jest gorąco, tak, jest pustynia, tak, no i nagle
skakuje przez to, odbija się od lusterka wstecznego, tak, i skakuje faktycznie temu kierowcy na twarz, tak? Co to jest? Co to jest? What the fuck? Zaczyna kręcić kierownicą, tam jest zupełnie... Udało ci się, więc ja myślę, że padł poślizg i zaczyna koziołkować. Cały ten hammer jakby bije się, kamera też nam się tutaj trzęsie, kiedy przy każdym uderzeniu. Scena dosłownie z Mad Maxa, kiedy się rozwala to auto. Chyba za chwilę je wyciągnę. I wiesz, że po tym nie będzie... Co? No. To jest taka kraksa, że mogło się Miśkowi coś stać. Mogło się chyba jemu coś stać. Okej, mi się wydaje w takim razie, że jak oni się już wykoziołkowali, to ten hammer leży na boku i faktycznie jest jakby powiedzmy, że najazd, tak? I wyczołguje się Hellboy z tego wraku, tak? No ale tutaj rączka mu wisi, rączka mu iskrzy i tak i po prostu próbuje się wyprostować, tak, ale Wisi na kablu. tak, Wisi do ręka na kablu. No ale no podlatuje, nie wiem, podbiega bardziej chyba. inaczej, że i ta ręka mu wisi na kablu, nóżkę ma jedną przekrzywioną też w drugą stronę, ale właśnie używam tego i ja sobie tam nogę tak napostowuję i jest spoko, ale już na rękę nie wchodzi. Wychodzi z tego dymu. Tak i tutaj nóżka powykrzywiana i tak. Tylko mu tutaj spadło, widać czerwone oko, taki metalową szczękę, nie? Jakby jest Terminator, wychodzi Terminator. Ale podchodzi, on się tak... To jest taki plecaczek, jak w bazowym stylu, że on się tak chodzi ci na plecy, czy coś jak... Nie, tu przy tym, tak, znaczy w sensie jak ja jeżdżę, tak, czy się proszę? Albo tak, a później mówię, a jak jest potrzeba, no to on wtedy też rośnie. Tak metalowe kółeczko z tyłu, że możesz tym takim haczykiem, co wiesz, jak się zapina na szyjniki, to masz taki łańcuch. Na karabincyk do pasy. A taki tutaj, tak, no to ładnie. Ma taką obruszkę, ją liczę z krzykami i kończy się tutaj kanoniczyni, pełny kat, to co ty na to? Może być. No to ci wlatuje i łapiesz się i widzisz jak jest ta dwójka i ta dwójka robi portal. Jak go robicie? Okej, ja myślę, że Złotówa prowadzi, a ten z nim raczej Blaze jest z nim ze swoim komputerkiem do wykrywania Chodzi o to, że można tylko pokazać, w którą stronę jest ta cienka strefa, ja już sobie dalej poradzę. Ja myślę, że Waze po prostu robi tak trochę to wszystko jeszcze nieobecnie, jakby widzisz, że on jeszcze jest trochę taki in shock, ale robi jakoś automatycznie, on wyciągnął to urządzonko, nie wiem w sumie nawet jak ono wygląda, ale... Taki point topic myślę, jakaś komóreczka taka, no nie? Z antency. Że po prostu sobie Ja widzę to jak taki wojako. Albo wykrywasz metalu, Myślałem o tym. Albo taki robot. taki skaner, który wygląda jak portal gun Lika. Ja myślę, Może nie, tylko to skanuje. tak, że ja właśnie miałam, że mam jakieś takie urządzenie, to jest żabska, do kodów kreskowych. Tylko ma domontowaną taką dużą żarówkę, A domontowany głośniczek z jakimś mikroprocesorem Raspberry, który ci pika, jak jest portal. tak, Jak jest strefa. tak, więc ja myślę, że to po prostu widziałeś, jakby jest jakoś tak nieobecnie, bardziej mechanicznie, jakby ty widzisz, że z jego twarzą nie ma myśli, on bardziej mechanicznie po prostu wyciągnął, bo jak tu nie. Okej, ale wiesz, pospiesz się, bo popatrz tam... Stary, no to zapierdalaj do przodu. Dobra, po prostu krzycz w tę stronę. Ja się rozpędzam, Nie, tu nie. pochylam się, przebieram opływowy kształt, żeby jak najszybciej... Jeszcze ta deska rozjebana, ona będzie przecinać ten portal. Ja spróbuję Teraz mam scenę zrobię z mrocznego widma, kiedy właśnie Anakin zapierdala w swoim ścigaczu. O, ten jest ten malutki kabanek, który za chwilę odpadzi.
Obczaj to, Blaze. Patera. No, ja myślę, że no cóż, rozpędzę się i rzeczywiście tam, gdzie Blaze wskazał, rozpędzę się w tamtą stronę i spróbuję jakoś tak półokręgiem wjechać w tą strefę, żeby jeszcze się móc grapplingiem złapać za jakąś różę stającą i podobnie jak na naszym Diplodoku, prawda, to zjeżdżamy zjeżdżalnią w dół, to właśnie chcę tak z zakrętu wziąć ten portal, otworzyć go właśnie, żeby się jeszcze grapplingiem złapać i po łuku go otworzyć, tak, deską. Jasne. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy ty masz dla mnie swój motyw muzyczny? O nie. Nie. To jestem słaby w muzykę. Podziałamy. Po prostu. Tak, ja się tym zajmę. Proszę. Jakiegoś kulta. Jak na złotówę to 12 gil. Ale dobrze, a druga sprawa to, powiedz mi, co używasz koń? Używam tak. Der. Myślę, że der też. To będzie dla ciebie to, co chcesz mi dać w zamian za kość. Travel, czy dice, czy... Masz tyle? 0. Za mało. No. Tak, dobra. Jednego, czy tu 2 jest? Jeden, okej. To jest troszeczkę niezbalansowane, bo to jest albo jeden double, albo problem, który może być slamem, który jest warty 2. Ale no, Zależy od powagi sytuacji. Tak, jedna normalnie bazowo, jedna za to, że mam z twojego traita, że plus 1 do trików, jedna za twojego tego i czy mogę jedną za ten amplifier? Nie możesz, bo nie mam już jak ci dać kości, ale dam ci kika. Jakiego tu masz traita w Bo używamy tego przedmiotu jakby na... dla kika Dam wam to, że kolejnym razem nie będzie potrzebny amplifier. że już na tyle ogarniecie miejscówę. Okej. Że następne już nie będą. No jak jeszcze jednego kika dodam? Możesz też do stylu sobie... A nie, bo nie, robię shopy. Nie no, robię. Możesz sobie do stylu zawsze. Ale nie, dobra, to... A czekaj, bo enter myśli. Za kolejnego kika Będą... Trzeba będzie to jakoś zapisać, albo coś w tym stylu, że albo nie będzie rzutów na ten portal, albo będzie bonusowała kostka. A jak ja bym dorzucił kika i mógłbym sobie na tą swoją mapę, na mapę multiversów zapisać jakoś to miejsce, żeby to faktycznie można było później. Nie, to już masz zapisane. To już to będziesz miał zapisane, nie? Jakby to ci już wystarczy. że tutaj jesteś, że to masz, to jakby to już ci zapisze lokalizację. Tylko to nie jest, no kwestia jest taka, że po prostu wiesz, gdzie to jest i tak dalej, ale to jest po drugiej stronie globu. No tak. Jak nie masz Blaze'a, bo to co? A Blaze może być już niechętny. Po takiej podróży. I dobra, nie, to wiesz co, to... ja bez tego kika drugiego, ale za to sobie z Attitude wezmę jedną kość jeszcze, więc mam 4 łącznie. No, przecież pokazujesz ja kręcąc się z tym grappling. To jest gaz, tak? Tak. Nie rosnące powoli. Zawsze były wielkie. Kurwa, płącz 5, tak, ale... Ale to jest dla mnie refit. Jakiego ty masz teraz? I dla mnie też jest lepszy. To będzie bardzo prosty slam. Zahaczyłem. Nie, przekalkulowałeś. Po prostu G z tego obrotu na haku było za mocne. Rozciągnie ci strasznie rękę, obojczyk ci nadwyręży. To będzie taki właśnie, no, Nadwyrężone ramię, obojczyk, coś takiego po prostu. Ja bym to bym to znopował. Dobra. Ja to jednak dobrze odkalkulowałem. Na początku myślałem, że jest trochę większą dźwignię z tego grappling hooka, ale chwyciłem się jednak trochę bliższej rury. Nie tylko jeżeli mogę dodać do narracji, to ja myślę, że jak po prostu jeszcze automatycznie jak wiem jak tutaj pisz ty, to jak zacząłem patrzeć na to, co on odpierdala, to mnie trochę to wyrwało stres. Jestem jak, he's so fucking extra. wyobraźcie sobie różowy kurz
który wam wlatuje na na maski, na gogle, by słuchać ten taki jak non-stop piasek odbija się od plastikowych masek, od gałek, od gogli, jak szura ten wiatr wam w uszach, jak wlatujecie do... to jest zachód słońca. Piękna sceneria, wydmy długaśne, ten różowy piasek jest żółty, teraz bardziej pomarańczowe niebo. Od czasu do czasu widać taki komin zielonego, toksycznego gazu z jeszcze wojen chemicznych. Widać rozwalone armie, jakieś maszyny kroczące, czołgi, kwasowe jeziora ale to widać przez chwilkę, bo wylecieliście z burzy, wylecieliście z tej chmury piasku. Coś ciągle drży za waszymi plecami. Jak odwracacie się, to rozumiecie, dlaczego było tak gęsto od tego pyłu, piasku i burzy. Bo za wami przypominacie sobie taki stary klasyk film, gdzie samolot uciekał przed burzą piaskową, która miała twarz. Nazywał się ten film Mumia. I jak z tego mema Here It Comes, ogromne tornado wypełnione jakąś takimi latającymi kałużami żółtego kwasu, tego żrącego piasku. Ewidentnie ten huragan, to tornado przeleciało przez jezioro, zebrało ten płyn i tak jak w kolejnym klasyku właśnie, gdzie łowcy tornad popolowali na nie, żeby wypuścić na urządzenie, to taka kategoria 5 właśnie na was leci. Kategoria 5 podnosi budynki. Czujecie, jak wasze hoverboardy lecą coraz wyżej i wyżej. I to nie tylko dlatego, że piasek wam spada w dół, bo się rozwala przez ten wiatr, tylko też podnosi was ta burza. O kurwa. No. Twoja nawigacja mówi ci, że schowali się... Nie schowali się. Tak, ukryli się w kanionie, który jest przed wami i na pewno wiedzą o tej burzy. Okej. Ale jeżeli ona jest teraz w tym momencie, tutaj, to nie jest to, przed czym uciekali. Czyli ona... mam przed... Wiedzą o burzy, ale to raczej... Tam jest kanion, tam jest burza i ona idzie też tą zarazem nad nami w naszą stronę? Tak. Nie aż tak szybko, bo to jest taki zygzak, bo to jest huragan, to jest tornado, jakby jest ta trąba powietrzna normalnie. Ale ciągnie nas. Ale ciągnie, was teraz zaczyna kręcić, nie? Kręcić wokół. Musicie się jakoś wydostać z tego wiru powietrznego, który jest żrący, który normalnie te kałuże, no te krople lecą wasze strony. Co robicie? Ja myślę, to jest tam Ekipa gra Tak, to wszyscy mają, tak? Ale o co? No, właśnie to jest problem, to okej. A gdzie teoretycznie mógłbym... ta amorficzna materia, o której wcześniej mówiłem, to jest takie błotko, ale jest to takie... czy ja mógłbym zrobić to trochę twardsze właśnie? Takie gęstsze, że chociaż do czego wtedy się przyczepimy, no nie ma czym. No w błoto byśmy musieli się wciągnąć. Ale nie, ale no masz, też masz maszyny, czołgi, tak? Coś więc jakby można. No Blaze, co? Co? Będziesz krzyczał? Nie, się coś Co się stanie?
Właśnie trochę się boję, ale A nie można by tak myślę, że sytuacja trochę wymaga. trochę się tak połączyć tymi grappling. Dobra, ja się od razu podpinam do Blaze'a. Co ty? Nie, w sensie, bo trzeba zrobić... Pasek się zapinam grapplingoka. Łapię cię za pasek. Ja myślę, że Blaze jest kurwa bardzo skonfrontowany sytuacją. Jemu jeszcze nie przyszedł ten pomysł z grappling hookami do głowy. No to dlatego... Co ty? No, przyczepimy się, żeby się nie rozdzielić znowu, tak jak przedtem. A... Zero, chodź tu! Ja sobie to podbiję, bo z attitude mam jaja. W tej wichurze wszystkich zaczepiam. Dodatkową jedną kość. Czy jest kikowanie tego... Czy mógłbym użyć jeszcze swojej sygnatury, żeby... Nie wiem, czy jestem w stanie wichurę zeskramblować. Bez zawirowania powietrza zmniejszyć. Tak sobie przynajmniej, żeby właśnie pomóc sobie tym... Tak, jesteś w stanie zrobić takie dziury powietrzne. Okej, to chciałbym i teraz czy... Wiesz, nagle się pojawia, nie wiem, lód, nie, albo jakby zamrażasz, nie, albo nagle wieje w drugą stronę i się robi taka ściana i Tak. nie ma nic. Całe kamyczki piasku się powiększały w wielkie kamienie nagle. Co szaleje? Albo się łączą ze sobą bardziej, nie? Tam cię coś kostek, ktoś kika, bo ja ci dodam. Tego powiedzieli. Niech mi powie tylko Enter co da kick. Tutaj? Tak. Kick to da, że wylecicie i będziecie bardzo wysoko w powietrzu, ale nie w tornadzie. Ale to tornado przestanie być problemem. Okej, dobra, to daj kicka. Daj kicka. Dobra, no to ja chcę powiedzieć, że ja myślę, że Blaze po prostu jak go ostudził złotowatym, że no kurwa zapinam nas, żeby ten... Ja cię wróciłem za pasek i zapiąłem ci grappling hooka, to jesteś jak okej, dobra, mam pomysł. Tak, to jest chyba to, co mamy robić. I po prostu odpaliła mi się taka lampka, że okej, skup się, trzeba ziomeczkom pomóc, musimy trzymać się razem, więc po prostu lecę w stronę Zero razem ze złotówą, żeby go przypiąć i dorzucam kika. Okej, No to ile już masz tych? Proszę, ja bym... mam 2 kości do rzucenia. Bo on teraz rzuca na przypięcie teraz? Czy... A mogę z tego zrobić jeszcze tricka? Na przypięcie. Aha. Użył błyskawicy, więc to już jest więcej niż tylko przypięcie. To już jest odcięcie się od Tornado. Trochę, no. No. Myślałem, czy mogę jeszcze z tego tricka zrobić. Nie wiem, nic jej nie powstrzymuje. Wyzykizyk. Ja, kurwa, to ma mało. Moje. O, słuchało, że... No to jeszcze sobie ze sygnatury wezmę jedną kość. Tak dla pewności, wiadomo, odejdź miał. Nie, 3, jednego kika. 4, było 4 fizyki. Dobry fizyk, no super. Jedną wziąłem... Tak, dobrze. Pięć. Tak, ale. Refiluję. Zrobiłeś kilka? Koniec końców chyba nie. Koniec końców nie zdeklarowałem. Nie miałem pomysłu na tego trika. W takim razie... Masz znowu? Nie mam zalamu. Okej, on będzie tymczasowy, ale będzie mocny. Okej. Nagłe zmiany ciśnienia sprawiły, że lejesz powietrzem. Ten 500... 1000 metrów nad ziemią. Nie, no tak, jakby... Okej, wysoko nas wyjebało do tornado. Spadochroniarze, nie? Jakby jesteście... Te żółte niebo jest spowodowane krącymi gazami, krącymi chmurami, więc kiedy wylatujecie stałe, że wystrzeliło was wyżej, widzicie przez chwilę, Niebieskie. Zielone takie się łączy, no nie? Z horyzontem. Żółty już nie wie. tak, bo jest załamanie światła, jest załamanie fal świetlnych, więc jest taki bardziej specyficzny przypadek, gdzie widać słońce, to słońce ma nad sobą zieloną łunę. Troszeczkę przypominająca aurora. Jakby słońce miało aurora.
A to jest ten moment, w którym zapiera ci dech pieśń, dosłownie. Ciebie chcę. Ja myślę, że potrzebowałeś na chwilę ściągnąć maskę i to był błąd. Coś zacięłać się na chwilę do coś takiego i wyciągnąłeś, to jak padły ci jakieś troszeczkę tych chemikali i jeszcze to powietrze. Myślę, że ściągnięcie maski trochę pomoże, ale jednak jesteśmy tak wysoko, że jest to za mało powietrza dalej. Tak, i tak, poczujesz mrowienie, poczułeś zimno, jak wciska się w ciebie. I czujesz ten balast. Aha. Ja myślę, Czujecie obydwojak. że pierwsza moja reakcja to był taki zakrzyk i to było jak, ale by to była fota. Wazła. I no myślę, że w momencie, w którym zaczynamy spadać, Nie no, co teraz, no? no dobra, Raczej ja się mówię, no lepiej było poziomo spierdalać, a nie do góry, no bo teraz co? No teraz to chuj. Nie, no ja myślę, że w akcie paniki nie myślę do końca o konsekwencjach i o tym, czy to jest bezpieczne, czy nie, bo nie może być gorzej niż to, że spadamy i się rozjebiemy, nie, a on nie żyje. Możesz poczekać, żeby przebić się przez tą chmurę kwasu i zobaczyć ten kanon. Ja myślę, że po prostu rzeczywiście to było I już jesteśmy poza tornadem. Tak, poza tornadem, ale spadamy. Strzeliło was poza tornado. Ale spadamy. Ja to już nie jest problem. Problem jest to, że spadacie. No. I ja myślę, że rzeczywiście myślę, że Blaze'owi uciekło z ust to kurwa złotówa! I spojrzał się tylko na zero, spojrzał na to jak lecą i powtórzył sobie w myślach: okej, musisz to zrobić. Ale tym razem actually postarał się nie działać na swoim wkurwie, tylko postarał się skupić. I po prostu jest ten moment, kiedy lecimy w dół i ja wyczekuję moment, żeby zobaczyć ten kanion. I wtedy zaczynam rzeczywiście gwizdać, a nie krzyczeć. Ale to jest potężny gwizd, który myślę, że może otworzy portal. No nie wiem, dowiem się jak rzucę kośćmi, nie? To zbieraj. Rozbieram. O kurwo. A polecam szybko. Szukać Tak, to jasne. Dobra, biorę sobie to. Wezmę sobie jeszcze kostkę, bo jest to dość desperacja, empatia, prawda, tutaj wchodzi jak najbardziej. Czemu biorę papugę, idź ode mnie papuga. Wezmę sobie także kostkę z moich igieł, ponieważ otwieram portal jak najbardziej naturalnie. Wizek? No nie wiem. Nie wiem. Kochot. No dobra. No to Dobra, ile masz? 4 mam. Jaki jest efekt, nie ma zerowego, prawda? No i zadziała portal. Wiesz, zawsze pektok jest, nie? Zawsze możesz zmotywować po prostu. Albo, wiesz, możesz złapać balast. Trzymać go. Ale tak bardziej stawiam w to, że co da kick. Tak, co tutaj taki? Bezpieczne lądowanie. No, mi się założy. Założyć ma Połapem, obudzi się, jak to na sukcesie. Czyli po prostu, tak? Padasz mu łezkę w locie. No. Jasne. Docen. Piąteczka. Aha, dobra. Powiedz, jak to jest dzieje. Jak to jest ale? Czyli dodasz ale? Dodasz. No dobra. Myślę, że rzeczywiście w pewnym momencie świat zwalnia, kiedy Blaze'owi udaje się pierwszy raz od nie wiadomo kiedy opanować. Kiedy rzeczywiście wybrzmiewa ten po prostu głośny gwizd, przecina powietrze i portal otwiera się prosto pod nami, prosto w miejsce, gdzie spadamy na jakąś podłogę kanionu, ścianę kanionu, nie wiem jak to się mówi. Nie no, podłogę, po prostu tą kamienną podłogę. Dno, o pięknie. Kiedy otwiera się na dno kanionu
i w jednym momencie po prostu nikt nawet nie ma decyzji, czy wejść w portal, czy nie wejść. Ej, zjebaliśmy, miałam dorzucać kiki za to, ile osób biera. A jesteśmy złączeni grappinkokami. Tak. No właśnie. To nie wyglądało. Więc tak, więc myślę, że rzeczywiście widać, jak ja, żeby mimo wszystko wytestować się, wyrywam do przodu, po prostu przybieram taką pozycję lecącego skoczka, wyryję w tą ziemię Tam mało. i ciągnę chłopaków ze sobą. No, rzeczywiście jestem na desce, ale jestem, kurwa, debilem. Nie, to tak, ja myślę, że ja tak przecinam do przodu, po prostu w ostatnim momencie, w tym momencie lądowania, przechodzenia przez portal, wciskając sobie deskę pod nogi i ciągnąć za sobą chłopaków, ryjąc w to dno kanionu. I nie wiem jeszcze jak jest, ale Blaze stoi jak inna osoba. On nie wydaje po tym okrzyku zwycięstwa, on nie wydaje po tym nic. On po prostu wypuszcza powietrze, jakby właśnie zeszła na niego najbardziej stresująca sytuacja, w której poczuł, że rzeczywiście może kogoś stracić. Czy bo my wypadliśmy też jakby ten drugi wyjściowy Jest na dnie kanionu. udało się. Czyli jakby my wpadliśmy i wyrzuciło nas w takim razie z dołu do góry. Muszę mówić. Z dołu No. w przód. Tak, a w przód, dobra. Aha, czyli na ścianę, czyli nasz cianik. Nie, no. lecisz, wpadasz dołem, ale ci się przekręca, że lecisz w przód. Po prostu gdzieś kanionem. Dołem kanionu. Leci. Nie, że w ścianę. No, ale nie, że wypadł... Czekaj. Wpadasz do dziury, tak jakby pojechał Elką. No tak, no i no okej. Ale nie w ścianę. Nie wiem. No teraz ze ściany. Bo ten portal wyjściowy jest gdzie? W powietrzu? Czy nasze? Krak. Myślałem, że musi być... No, W rzeczywistości. dobra. No to tak, no to dobra, to tak. Poproszę. To już to widzę. Poproszę. Sygnał przez tą burzę jest słaby. Szczególnie, że kanion sprawia, że ogromne czerwone ściany tego kamienia, bardziej fioletowe, są skondensowanym różem, utrudnia lokalizację, ale informacja tam, że komunikat, że jeszcze mniej czasu zostało, to jest to ale. Że już są bardzo, bardzo blisko. Moi drodzy. Tylko dopowiem też, że jak mogę, wypadamy. Jak już się wykoziołkowaliśmy z tego, Zero się otrzepuje, po prostu odpina się. Kurwa, tak, to było zajebiste, ja pierdolę. O! O, dzień dobry. Wszystko okej? Dzień dobry. Był taki efekt, nie, bo miałem takie, jakbyśmy go sterze, on nie widz. A nie, bo miałem przed oczami tak, jakbyśmy na spadochronach spadali. Pamiętacie, mówiłem o tym i nagle jesteśmy tutaj. Fajne. Zajebiste, nie? Dobra, gdzie są ci ludzie? Jeszcze raz! Co? A, ludzie, faktycznie, ty, dobra. No i ten. Wszystko dobrze? Wszystko z tobą dobrze? No, nie widzisz? Zemdlałeś, stary! Okej, to już wszystko wyjaśniało, ale było spoko. Żyję. Ja zrobiłem. Okej. Nie, no dobra, to przybij mi chociaż porządnego. No. O, siadło! Zapukanie się takie oczy. O właśnie. Moi drodzy, to echo daje wam ciemne znaki, to ten kanion z góry wygląda jak kanion, bardziej to jest trochę labirynt półotwartych jaskiń. Od czasu do czasu wiatru tu nie ma. Ba, powietrze nawet jest tutaj w miarę znośne, bo jest tutaj mało odpływu. Jakby tutaj zebrana jest taka bańka trochę świeższego powietrza. Gęstość. Tak. Od czasu do czasu słychać, czuć takie mikrotrzęsienie. I faktycznie echo jest tutaj bardzo mocne.
odbija się to od tych ścian. Te ściany nie są ze zwykłego gruntu, to jest piaskowiec. Bardziej taki zespolenie piaskowca z granitem, kryształem, bardzo dziwny materiał. I ciężko stwierdzić w sumie skąd, nie? Ciężko stwierdzić też kogo. Nie rozpoznajecie tego głosu. Jakiegoś, no, Dzieciaka, ale czy to jest chłopak, dziewczyna? Nie jesteście w stanie określić. To jest to zbyt zniekształcone. Z tym... No to jakby mam mniej więcej w którą stronę. Kawaleria przybyła! Ła, ła, ła. Chcecie odsiecz? Siecz? Odsiecz! Posiłki! Mamy pizzę! Nie mamy! Dobra, no zerknę sobie, z której strony ten sygnał mniej więcej. Dobra, kurwa, ja pierdolę, przestańcie się wygłupiać, tylko pomóżcie nam do jasnej czas. No to jakbyście nas naprowadzili! No próbujemy! Krzyczcie cały czas! Chuj, dupa, kurwa, cwer, ja pierdolę, taką ta boli! Ja myślę, że no, już nie jestem zemdlony, to sobie to wypiszę, ale ja szukam. Ja chcę po prostu, nie wiem, może jakiś jest kanion, nie wyjdziemy na samą górę i zobaczymy z góry, co tam jest, no nie? Nie tyle, jest coś inaczej. No mówię, no co z tym sygnałem? W sensie nic to nam nie wiem, w którą stronę, tak? W sensie jakoś naprowadzi, nie naprowadzi, czy tak zupełnie? To, że on jest, ale nie wiem gdzie. To nie, za bardzo się odbija. Za bardzo się odbija od tych ścian, jakby ciężko ich namierzyć. To nie jest GPS, nie? Jakby pokazywało ci kanion. Teraz jesteś w nim, więc to jest jakby efekt obszaru. Trzeba szukać go w obszarze. Rozdzielamy się? Nie. Okej. Znowu czuć to trzęsienie. Szybko, kurwa, jest blisko! No staramy się zlokalizować źródło głosu, nie? Źródło dźwięku. Rozdzielmy się. Damy radę. Albo tylko to jest jakby, są dwie drogi, rozumiem, bo jak jest kanion, to są... Czy ja Ja wyglądała jak kanio, ale w środku są jaskinie, ma to się rozgałęzia i może są inne wyjścia. Dobra, czy jesteśmy w stanie jakkolwiek zlokalizować źródło dźwięku? Rzeczywiście, jeżeli oni będą nam ciągle krzyczeć? Tak. Ale wtedy będzie problem do tklisz. A, no to nie. Dobra, to już wiem, to jest wiem. Echo, to co mamy wrzeszczeć? Nie, zamknąć ryję. Ej, Blaze, mógłbyś się teleportować na sam szczyt, jeden, bez nas. Teleportuj się na szczyt kanionu i gdyby oni dawali sygnał czymś świecącym w górę, wtedy mógłbyś ich zlokalizować i wtedy mógłbyś nas nawigować z góry. Jasne. Wiesz co, ale z góry to wyglądało faktycznie jak kanion, więc tam te jaskinie, one są niewidoczne z góry. Tylko główna wyrwa, blizna na tej ziemi jest widoczna. Powiem wam tak, jak będziecie jak się z nimi tak kontaktować i tam na takie echo, na głuchy telefon, Nie ma... to kostka za... to tam będzie taki... to będzie ryzyk fizyk, gdzie tutaj trochę na inne zasady, że to nie będzie problem, gdy się pojawi, na pewno. Tylko to będzie dotkliwszy problem, jeżeli to mnie proszę. Ale dobra, no ja myślę, że powinniśmy, że mimo wszystko już trochę czasu straciliśmy. A jeśli to się jakoś rozgałęzia, są jakieś widać, żeby były 3 jakieś... A w ogóle inaczej, czy tu można sobie swobodnie jeździć? Są... Tak. Są 3 jakieś drogi, 3 korytarze? No jest ich nawet więcej troszkę, ale tak, mogą być takie 3 główne wyrwy, no.
Jadę tym. Ty jedziesz tym po lewej, ja jadę tym po prawej. Czemu ja po lewej? No dobra, to jedź tym po prawej. I jadę tym w lewo. W końcu ich znajdziemy. Hasło to będzie... Pillback. Ale co, no co, krzyknąć? To się i tak się nie znajdziemy, jak pojedziemy przez te 3 różne strony. Czego nie? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Na razie To jest kanion. i jadę. On ma jedną... Widzimy się na mecie! Ecie, to... To ostatni ten dupa. Ci kurwa dam dupa! Lupa, W dupę ci wsadzę! Ajo, Już jedziemy. jajo. Mówiłem, że to jest że to nie jest dobry pomysł. I znowu to trzęsiemy ziemi. Dobrze, to... Nie podoba mi się też. Co, chcecie wszyscy osobno rzucić? Chyba tak. No to? Ryzyko wszystkie jak wszyscy. Co no? Jakby no co mamy innego, no Jezu. Rozdzielamy się, kto szybciej ich znajdzie. Jolo. no. Chyba tak. A ja sobie nic nie dodaję. A tak to rzuca. Dobra, Blaze. Nie, to twoja psychika, nie mamy kurwa co, tak ci powiem szczerze. Ja mam pomysł. Ja chcę ich szukać, ja chcę użyć też... nie, bo to teraz zakłada, że ja ich znajdę, ale chciałbym użyć swojego Reality Can, żeby zrobić kicka, żeby zboostować efekt, jeśli ich znajdę. Wiesz, możesz zrobić dziury, kolejne dziury w kanionie, nie? Po prostu. O, właśnie, jeśli ich znajdę, to chcę robić dziury tak, żeby moi kumple widzieli, że tam się dziury robią, więc tam trzeba iść, skoro tam się dziury robią. Znaczy, że to jest budowana droga dla was. Ja zostawiam ze sobą ślady. No, to jakby, żeby chodziło to właśnie, żeby tu łatwiej wtedy też szukać, nie? Po prostu robisz coraz większą przestrzeń, tylko... O, tylko żeby się nie wsunęło to wszystko na raz. No. No, to tak gdzie robię dziury. Myślę, że chciałbym zrobić też trika jadąc po ścianie i po prostu jadąc po ścianie za sobą robić te dziury w jakichś takich cieńszych miejscach, gdzie rzeczywiście mogę to na szybko rozwalić i się nie zawali nagle pół kanionu, tylko jest to jakaś mała ściana. Bo mam jeszcze taki mod w moim Reality Canon, Subjective DDoT, że mogę zrobić iluzoryczne, jakby mogę iluzję dla kogoś zrobić, kto mnie widzi, jakiegoś... Lepiej się został. I chciałbym tego użyć, że jeśli zobaczą mnie ludzie, którzy czekają na pomoc, żeby widzieli mnie całego na słowo, że świeci salące słońce, Czym złote światło. tak, niczym złote światło w tunelu, niczym ratunek. Złoty człowiek. I... dobra, czyli dodaję tak, jedno turbo, czyli mam już 3 godziny. To ja myślę, żebyśmy dodali, że tylko minuta szybciej i... Okej. Ale jak to, ale... Chcesz samemu? Chcę jakby... Kto pierwszy znajdzie, tak? Okej, Może będę miał 3 jedynki, pewnie. No dobra, ale zobaczymy, wiesz. się wszyscy na... No chodź, czekaj. Dobra, no to ja tylko opiszę, że Blaze generalnie obiera taktykę. Blaze'owi przede wszystkim bardzo się nie podoba, że jest obecnie sam. Jak normalnie absolutnie nie robiłoby mu to różnicy, tak dzisiaj jakoś się czuje nieswojo, będąc sam. I dlatego on obiera taktykę, okej, zapierdalam do przodu, jadę najszybciej, jak umiem, zapierdalam do przodu, nie obchodzi mnie nic. No. I tak zapierdala do przodu. Trzęsienie ziemi i te echa, generalnie powietrze. Ja tutaj bym ci za fakt, bardzo warto ty spadasz tą paranoję z duchami przeszłości. Mam takie wrażenie, ciągle w kącie oka coś jest i się odwracasz i tam nie ma nic, ale potem słyszysz jakiś brzmi jak silnik overboarda, więc odwracasz się. Impact będzie mniejszy. Jeszcze raz? Impact będzie mniejszy.
Nawet nie mam jak go podnieść. So I don't care. Nie, totalnie. Ja myślę, że po prostu z tunelu Blaze'a to tylko co jakiś czas słychać kurwa jego Franktik. Kurwa. Kopalan bas gryzmy masz kanalizację, kogo? Well, No z 3 kości, no i do. Let's fucking go, guys! Może to jest wstydne, bo jak ci się robiło. O. No to jest normalny biżasem. no w sumie tak. 6. Blaze'a tyle widzieliście. Ale jak się nie uda. Wiesz, tak, ale to będzie tylko kłopot. 2 szuty. Dwie. My man. Jak się uspokajasz? Ale zastęp to Cicho siedź. Myślę trochę o tym, ale cicho siedź. Nie, ja myślę, że Blaze w pewnym momencie, po prostu im dłużej on jedzie, im dłużej on zapierdala przed siebie, tym bardziej się schizuje. On zaczyna po prostu, jego naturalną reakcją na strach jest to, że on przyspiesza, ale za każdym razem jak przyspiesza, to zaczyna go to znowu overwhelmować coraz bardziej. Te wszystkie dźwięki, to nawet to samo jego przecinanie powietrza zaczyna go schizować. I on w pewnym momencie musi się po prostu zatrzymać. Może nawet robi to niecelowo, może się o coś potyka, jakąś brudną, bo akurat nie patrzył przed siebie, ale się zatrzymuje i wyrywa po prostu tym ryjem. To zmusza go do tego, żeby wziął oddech. Żeby się podniósł. I myślę, że rzeczywiście może trochę tą scenę przestonimy, żeby było wiadomo, kto pierwszy znajduje, bo ja myślę, że usłyszę głosy i po prostu w zależności od tego, czy będzie twój głos, czy twój głos, to inaczej trochę się uspokoja. Dobra. Jesteś gotowy? Masz przygotowany to? Ten moment. I raz chcę powiedzieć, tak, że generalnie używam dwóch... Czy mam? Tak, dwóch... Mogę. Tak, dobłożesz. Dwie z tego i do czego tego mi się wykorzystuje, że z oka mi po prostu świeci mi latarką jakby, tak? Gdzieś mi tam drogę wskazuje, tak? Mniej więcej gdzie, którą... Gdzieś tam nawiguję, powiedzmy, tak? A więc jedno normalnie, 2 z tego i tego, no, w sensie D. Tylko czy ustalamy, co się... Tu za problem. Tak, problem albo... Nie wiem, że może by, że gdzieś po prostu wiatr gdzieś utknę na przykład po prostu, czy no nie wiem, jakiego to jest takiej skali, nie? W sensie, to ma być... Ja bym ci zaproponował, żeby było szybko I masz tego dużo punkt kłopotu. To jest standardowy. No. To ja mam jeszcze pytanko. To da kick na tej akcji? Bo ja bym chciał 2 kicków do tego jeszcze użyć, żeby było... Kick na akcji. Kick na tym właśnie, jeśli się uda. Wiesz się, co pomogę bez 60. No dobra, to jeszcze drugi kick do tego, bo chcę 2 użyć. No bo to tu już... A jeśli nawet by się to opłacało, to 3 mogę. Bo zależy, co mi dadzą kolejne. Ile ty tego masz? No dużo, nie wykorzystywałem jeszcze. Zaznaczam 1, drugi i jeszcze on 2. No, że ty masz... Aha, bo ty masz tak, co masz 3 kiki, jedno to... A ty jedno, żebyś to też... Może coś z tymi ziomeczkami. Może coś z tymi ludźmi. No wiesz tak, będą pasywni na stadion. No dobra, no to tych 2... No, a jak manewruj nastawić się, kurwa, przyjeżdżamy Pozytywniej! Będą bardziej skłonni do ruchania. Uznania mnie jako ich zbawiciela. No spokojniej i jak to zobaczymy. To poprawy naraz, no dobra. 3, 4... 6, 3, 2. 5, 4, no. Dobrze. A tutaj musimy ustalić halę, bo udaje ci się hala. No. Dobra, ja mam Dajcie mi powiedzieć wszystko. Od początku do końca.
Wyrobijać. Ty jeszcze robisz? A robiłeś kilka. Tak, Mówił. tak, bo z tego też dostałem jedną kość dodatkową. Dobrze. Jak ja substytuję, to też mam rebila. Teraz się dowiaduję. Dobry. Jemisz. Syn. Znaleźć. Więc tak. Pierwsza to nie są The Weeks. I nie mogę. Jeden. Co widzisz? Nie wiem, czy ty masz jakąś latarkę, czy co? O, w ogóle biją światła z ich telefonów, nie? Mają też chyba jakieś neonki. Jakby. To są Slack Blasterzy, nie? Ewidentnie. Jak sobie przepraszam, to nie jest na dole cyka. Bo nie lepszy. Pierwsze co widzisz to plan krwi. To jest złamanie otwarka. Widzisz 4? Nie. 5 osób. Jeden jest w takim hełmie i bardzo dziwnie to wygląda, bo to jest taki kask motocyklowy i garnitur czarny z białą koszulą. Druga osoba ma już bardzo niemodną fryzurę. Ścięcie po bokach, tutaj czupryna i długi ogon do tyłu. Taki bullet. I ma jakąś taką rękawicę z klawiaturą. Jest tam ktoś, kto ci przypomina szczura. W łachmanach. Troszeczkę pasujący do okolicy tej post-apo pustyni, bo jest taki właśnie jakby bandaża, no, ten mener. Jest dziewczyna, która klęczy nad osobą leżącą, opartą o taki stalagda, łączący taki filar, połączący jaskino sufit z podłogą. Jestem nerdem, wiem co składa. Mówię inny. Nie trzeba być nerdem. Mówię widzę. Geografia 4. klasy. I ona żuje gumę. To jest taki pierwszy, co widzisz, nie? Bo jak tak, wow, jakby w takich sytuacjach, a też żuje, a wiesz, to jest takie intensywne, szybkie. Trochę tak, więc ta babeczka całowna jest. Okay. Znaczy myślę, że on tamten też, jakby żeby ukoić trochę ból, ale... A ten, który siedzi, to jest
ewidentnie ten, który do was krzyczał, ma ścisk, boli go ta noga, ale jakby to jest jakiś łamopatyk, nie? Ci zwisa są nieotwarte, w łamaniu otwarte, widać, że jakby kogoś bardzo nieprzyjemnie widok. Jakby wykręcony w drugą stronę zupełnie. Jego deska jest połamana w pół. Jakby coś się przepołowiło, tak wiesz, tak. Dokładnie tak. Jakby w jakieś nożyce wpadło. Jak nożyce. Jak taki sekapla. I tak kiedy przejeżdżałeś i ich szukałeś, to przepraszam, nie to. Dobrze, że poczytałem sobie o tym bestyliuszu szczerości. Tego bestyliusza. Powiedz mi, popatrz piszesz quiz. Powiedz mi, Więcej niż 2. No, dobra. jaki potwór jest maskotką z Lake Plastyno? Chodzi o Centipede, Skolopendry, tak? Robaki. Na pewno stawonóg jakiś. To jest to. To jest to. Jest to żółta skolopendra. To jest więcej niż 2 oczami. Które w sumie nie służą do patrzenia tak naprawdę. Kolopędy nie mają sekatorowych szczypiec. Jak to nie? Gdzie? Ta przecież ma. Czytałem na wiki wczoraj. Ogólnie niektóre firmy polują na te skolopendry, żeby zrobić z nich przecinaki. Powiem ci tak. Niech to będzie twoją odpowiedzią. Na przestrzyło. Proszę, ocisz. Dziury zbudowane w tych jaskiniach są zbyt okrągłe na to, żeby to był po prostu efekt korozji i zwykłych sytuacji geologicznych, dokładnie, wydarzeń geologicznych. Coś je wyryło. Zbudowało sobie tunele, leże. Te trzęsienia ziemi to były po prostu Kopanie do kolejnych tuneli. Wiesz dlaczego kwantowa stonoga nazywa się kwantową stonogą? Jest w wielu miejscach Farax? Nie da się określić długości. Da się określić długość albo miejsce, w którym jest. Nigdy 2 rzeczy jednocześnie. Okej. A jak widzisz jeden segment, to nie wiesz, gdzie są inne. Okej. Oprócz tej, której widać, to nie wiesz, gdzie jest inne. Może się pojawić znienacka, absolutnie. Wszędzie. Ta ekipa jest uradowana, że cię widzi. Jakby oni byli bladzi ze strachu. A ten jest blady z utraty krwi, nie? Jakby on już tak do ciebie... Noż kurwa... Znowu zaczyna knąć, ale jakby przytyka mu twarz ta dziewczyna. Też pierwsze co zrobili to było świecące się, bo to też jakby wpływałem na ich wyobraźnię iluzorycznie. Ta deska się świeciła głównie, bo ona się normalnie nie świeci, ale oni widzieli, że ona się świeciła, jak do nich dojeżdżam, ona powoli gaśnie ten twarz. I widzą tak. I widzę moją twarz w końcu. Co tutaj? Widzę tak, chyba tak, ale ja tak
podnoszę chorą za siebie i jestem... No i Podchodzi do ciebie ta dziewczyna, tak wiesz, tak kucem, cakiem, nie? Jakby się stadała. Przedstawia się. Dalej, dalej. Delaney, jesteśmy Null Range. Super cię widzieć, nie wiem kim jesteś, powiesz nam później. To jest stodoga. Ale jesteście tu bezpieczni, bo dlaczegoś tutaj siedzicie? Niech po prostu już nie powinniśmy go nosić. Okej. Mam jeszcze 2 ziomeczków do pomocy. Dzisiaj się stąd szybko wyrwać. Już czujemy, że jest źle, jest dojrzałe, a on potrzebuje szpitala, bo on nie przeżyje, Pipa. Co czego mamy z... Okej. A myślicie na opcjach, bo ja wiem jakie są dwie. Możemy albo otworzyć portal do Tenis Spara, gdzie są mnisi, którzy nie wiem czy potrafią leczyć, albo do Operablum. Znają. Operablum jest miastem, które jest cywilizacja. Gdzie wolicie? Gdzie macie mieli przejebane za ten tak? Jebać, kurwa, Hej, kapitalistyczne świnie. hej. Skurwysyny, które tylko są po to, żeby żerować na normalnie życiach. Pójść nam do szpitala to jest po prostu wydłużenie, no to się odpaliło, a niepotrzebnie, ale widzisz ten błysk w oczach. Jest bardzo cicho mówi to i tak zaciska pewnie zęby, jak Leci ładnie tak, zaciska nie tylko zęby, ale i pięści. I wtedy przypominasz, jaką renomę mają Null Range. Jaka to jest, skąd oni są? Z czego? Oni są Null. No właśnie, Null Range to jest. Tak, oni są z Null, weźmy ich po prostu do Null. Zabierzemy was z powrotem do domu. Ale nie, no jak? Żeby ABW się... I wszyscy kolektywnie. Ja też spluwam, aby było nic fajnego. To nie zostało niezauważone. Nie do tenis. To tenis. Arboryści, jak nie jesteśmy z nimi, nie lubimy ich, to najszybciej dogadamy. Przynajmniej jakby nie będą ktoś za hajs ten szpital. O. Już się dowiemy, gdzie jest. Okej. Dobra, I ja myślę, że w tym momencie może się odezwać ten poraniony. Jebać masz buddystów. Zakute mają kije i nogi w dupie. Kije i głowy w dupie. Nie widzą nic poza swoimi trzecim okiem. Aż. No trochę majaczy. Ja go tak... Ostatni punkt. Okej. I przedostatni feedback. Ja myślę, że jakbym próbuję mi coś przekazać, to ja się do tej dziewczyny bardziej zwracam. Okej. On ma jaczy. Bierzemy go. Myślę, że musimy stąd zlecieć z hukiem jak najszybciej i znaleźć od razu portal, przez który przebiegamy, zanim wielka kwantuła centypiza nas złapie. Centypiz. I wszystko będzie dobrze, okej? Tylko trzymajcie się blisko nas. Jeszcze musimy moich 2 ziomeczków znaleźć. Znacie strefę? W sensie tenis park? Do tenis. Nie, ale się znajdziemy szybko. Nie macie wykrywacz cienkich stref? Spokojnie, mamy spój. Aha, no to tym lepiej. Tym lepiej, co 2 wykrywacze, to nie jeden. Ja mam nadzieję, że wyzdacie. Jesteście gotowi? Bo pewnie poczekajcie chwilę. No dobra, no właśnie. To znalazłem was pierwszy. Dobrze. Wracając do tematu, jak się uspokoiłem, to myślę, że ja rzeczywiście wyryłem i po prostu czułem, jak mój oddech zaczyna przyspieszać, jak zaczynam panikować, jak sobie uświadamiam, dlaczego my się w ogóle rozdzieliliśmy. Jesteśmy, najwyżej mnie spilwakuje, ale co z tamtymi, ale co ze mną, ale co ze wszystkim. I po prostu ta fala myśli zalewa moją głowę, kiedy
słyszę w oddali gdzieś te głosy. Nawet jeżeli rozmawiają cicho, to po prostu słyszę to niosące się echo. Niczym to złote światło, które mnie prowadzi. I myślę, że to, co wyrywa mi się w głowę, to niesione bardzo cicho przez echo te słowa: okej, wszystko będzie dobrze, moi ziomkowie zaraz do nas dołączą. Budzi się we mnie coś takiego, to dalej nie jest ten spokój w duszy, to dalej nie jest ten wewnętrzny spokój, ale po prostu cały mój strach przysłania inna potrzeba, która mi mówi, że jestem potrzebny. To ja jestem jednym z tych ziomków. Muszę się wziąć w garść. Mogę przeżyć to wszystko z powrotem w nul. I myślę, że to jest właśnie to, co pozwala mi stać, co pozwala mi opanować te nerwowe oddechy, co pozwala mi zacząć sobie bardzo cichutko gwizdać. I nie robię tego tym razem, żeby działać jakkolwiek moimi igłami. Może one wirują wokół mnie w takim obronnym manewrze, ale to jest bardziej coś, co mnie uspokaja. To, że po cichu, naprawdę po cichutku gwizdam sobie pod nosem piosenkę, kiedy wyjeżdżam z tego tunelu. Myślę, że w końcu gdzieś ich tam widzę. To by się udało, więc szybciej dolakujesz niż Blaze, bo jakie były u ciebie... Drużyny. U ciebie Co miał problem, ten konsekwencja, bo miałeś piątkę. No ale, no. Tak, no tym ale nie jest strzelano, spokojnie. Tym ale jest fakt, że cię jedziemy jest mocniejsze. I jak ich nie wyłapał, to ciebie skolopendra już wyczuła. I przestajecie mieć czas, żeby przed nią uciec. Znaczy, możecie uciec, ale to nie będzie już skradanka, bo słyszysz za sobą dudnienie, gryzaki, żuwaczki. Jeżeli się odwracasz, pytanie, czy się odwracasz? No, zerknę, no bo jakby to nowość. Moment, w którym ta zupełnie łamiąca wszelkie zasady fizyki ogromna paszcza zębisk, która patrzy w ciebie, te zębiska mają oczy, które się na ciebie wpatrują, świdrują cię, czujesz jak twój mózg jest wyżerany samym tym wzrokiem. No To jest jak delirium na wilkołaków. Dostajesz od razu szpira na chwilę. No to w przeciwną stronę jakby, tak? I przypuszczam, że jak mówię, że jest tyle tych korytarzy, że w końcu do nich dojadę jakby, tak? Tak, jakby znajdujesz ich, tak, ale jakby Ona jest ciągle gdzieś... ona jest kurwa wszędzie. To jest trypofobiczna, grzybowa jakby struktura, która ma wszędzie dziury, pojawia się portal i znika, jakby ściana nagle się pojawia przed tobą, która jest jego cielskiem, musisz zakręcić, dlatego słyszysz te żuwaczki. Ona jest fraktalna. Ona się jakby odbija się od siebie nawzajem jak kalejdoskop. Nie wiesz dokładnie, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Jest to nie do okiełznania przez oczy. Mamy te? Żółte czy po prostu nie? Zachwycony. Zielone. Jest to, jest jak spoglądanie w wizualizację na rejwie. No. Jest non-stop innego koloru. To nie jest tylko zielone. To jest zielony, seledyn, turkus, jakby wchodzi fiolet, potem różowy, kolor, którego nie ma, kolor z innego świata, kolor z kosmosu. Kolor dźwięku. Jakby kolor, tak, jakby zaczynasz odczuwać jakby dostajesz tak zwany efekt stonogi. Wow, no super. Zaczynasz
mieć, no jakby dostajesz świla, zaczynasz mieć jakby hiperrefleksję o swoim życiu, jakby masz efekt jakbyś miał grzyby, jakbyś wcisnął sobie zbyt dużą dawkę jakby tych szybów, no halucynków. Dobra, tylko pytanie zasadnicze, czy Docierasz do nich, właśnie, czy jestem w stanie w ogóle... tak jesteś tam. Mamy czas się zatrzymać i jakby... Nie, masz czas tam dolecieć i dołączyć do akcji. Albo powiedzieć... Chciałeś powiedzieć, że to jest za tobą, ale nie do końca za tobą. Tak de facto trochę ci dyszy w uszach, nie? Jakby świdruje ci, szumi ci, nie? Jakby nie jesteś pewien gdzie. Chciałeś coś powiedzieć, ale wyszło z twojej... Jest... O kurwa, wygrałeś. Oczy ci jak masz taki efekt na tych oczach jak wąż z Księgi Dżungli, kiedy kogoś hipnotyzował, nie? Jak te pasożyty do ślimaków, które tak wariują, jakby faktycznie były na imprezie. A ty dolatujesz, widzisz w jakim on jest stanie. Tak, właśnie, Że ręka jest absolutnie rozjebana. tak, właśnie chciałem dorzucić do narracji, że jak ja jadąc zaczynam słyszeć właśnie, w sensie ja jestem spokojny, ale po prostu jak jadąc zaczynam słyszeć jakieś pewnie jego to jest kaput. Ale on jeszcze tak podjeżdża, nie? I właśnie coś i tak patrzy na tych ludzi. Ale widzicie, że jest totalnie tym zafascynowany i totalnie mu się to podoba, tak? Generalnie fakt, że na nią spojrzałeś, to jest sam, o czym mówi to delirium, więc jakbyś nie chciał mieć katastrofy, to zapraszam 2 punkty. No to Ale tak, właśnie chcę powiedzieć, że jak słyszałam jakiś to jestem jak, o kurwa, to chyba tam jest źle. I to jednak zmusiło mnie do tego, że przyspieszyłem, nucić też zacząłem trochę pewniej, bo stwierdziłem, dobra, kurwa, gorzej nie będzie, chyba wpadli w gówno. I tak, że wy widzicie, że ja po prostu wyjeżdżam, rzeczywiście tak na szybciora zajeżdżam po prostu do was, dam drogę, coś ciągle nucą pod nosem. Kiedy podrywam łeb, gdzieś odrzucam to moje pasemko z czoła. Jestem jak, czy to znak, że mamy spierdalać? Dobra, szybko. A, siema. I w ogóle tak, w ogóle kuzi. Cię przedstawię. W ogóle ja się nie zatrzymuję, tylko wokół nich tam sobie jeżdżę, Tak, ty próbujesz uciec tak, gdzieś tam tyłem, gdzieś tam coś, sobie lawiruję między nimi, nie? No, myślę, że tam gdzie ja jestem, to oni się zbierają po prostu, bo nie wiem, kto będzie niósł tego typa bez deski. Znaczy, ja to muszę zrobić. Wiesz, co jest najgorsze? Nogi. To jest to noga nie tylko z nazwy. Stonoga to jest też... To nie jest po prostu, to nie jest po prostu wąż, to nie jest, nie jest żmi, to nie jest to nie jest Utupta nie? Palec. utupta. Nie. No, stop. Jakby przeczytał wam opis, bo on jest kurwa skryptny. Traktat Trypophobic masz ten trip obszar chitinous legs and non-integer of spiral body segments multiplying as you try to find the end of it. A horror with no terminus arcing towards you on a sine wave of hood close. A total bummer. Podobanek. Mam pomysł. Aha, to się z nim mówi, a i lepiej szybko. Robimy powtórkę z tego, co robiliśmy w USA. Ale teraz jeszcze zawiążę oczy, żeby nie zobaczyć tej scenagi przez przypadek. Czy mogę to zrobić? Raczej, dobra, to może do powtórnej akcji, jeśli będę robił. Ja wam mogę powiedzieć, Jakby okej, czyli że on na przykład mógł wiedzieć, jak ona działa, tak? A ja oczywiście, w sensie, że się na nią nie patrzy, tak? Na przykład. Wiesz co? Ja wam mogę podsunąć ten pomysł. No, ja tylko wam go podsunę konkretny człowiek. I jeszcze daje Rick się odzywa. Rick to jest... Wy dowiecie się później. Rick to jest ten z muletem. No, to jest hełm, nie? Nie, on nie ma hełm. A, okej, dobra, on o tym powiedział na sobie. On zaczyna nawijać to, co ty już wiesz. Zaczyna nawijać o tej stonoze, że ona jest niekwantyfikowalna, nie wiadomo gdzie jest góra, przół, lewo, prawo. Te nogi się mogą pojawić znienacka zupełnie. Będzie nam blokować ucieczkę swoją
swoim świdrowym ciałem. Okej, smart boy, coś takiego uniknąć. Nie patrzeć na nią. Przede wszystkim nie daj się połknąć, bo ci zje przyszłość. O, dosłownie. Tylko przyszłość? Może Znaczy, zacznij od tych najlepszych od tych najlepszych przyszłości, więc nie chcesz być za długo w tej jamie. Wiesz co, na ogół nie wlatuję wielkim stonogą w jamę, ale dzięki, zapamiętam. Jesteśmy w środku jej terytorium, próbowaliśmy stąd spierdzień... Dobra, nieważne, potem. Mniej gadania, więcej zapierdalania, chwytajcie kolegę. To będzie samobójstwo, ale jest jeden sposób, żeby stąd uciec A? szybciej. Krwawi nam się tutaj zaraz. Musimy się wbić. Ona jest jedną wielką latającą, znaczy pełzającą cienką strefą. Musimy się w nią wbić. Otworzyć puszkę, koczyć tam. Dobra, to wiemy co mamy robić. Co mamy zrobić? Zmówcie wszystkie paciorki. Ale dobra, co będzie zrobić? Musimy się wbić w stonogę. Ona jest jedną wielką, cienką strefą. O, super, O, możesz mówić, super. 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 Okej. Dobra, państwo, chwytacie swojego kolegę? Tak, trzymają. Mamy trochę zapierdalania Więc jakby po prostu nogi w ruch. Ci, którzy mogą. Jakby jeden z nich faktycznie ma rogi. No, a jaki ma kolor tych? Odrzutowe. Złota. O, No taki Kolor rozgrzanego metalu, który zaczyna właśnie szlifować. Okej. To jest taki mocno żółto. No jakoś tak, jak słońce. Ciekawe, zarobicie? okej. W sumie jakby... Czyli mi już tak mocno Ja myślę, podpierdala. że ja. Nie, jakby odbiłeś się, jakby przyjąłeś nopa, nie? Więc ci nie odbijasz. Tak, ale w sensie jakby... Nie, bo jakby... Mówię, że mi się mi się ten stan podoba jakby, tak? W pewien sposób. Jak tutaj sobie jeżdżę wokół nich i Dlatego, słyszałem, ja bardzo chętnie. dlatego ty widzisz więcej niż i. Co? Ja was przyjąłeś na klatę ten efekt, no ale teraz to będzie do ciebie zaletą, bo masz giz. Za mną! Okej, no co mówię? Ej. Okej. Za nim. Mogę ci ufać? Oczywiście, że nie. Znaczy, co będę za nim, jakby coś było nie tak. Nie, wszystko okej, zapierdalamy. Te nogi, jak stalaktyty, próbują was przebić, walnąć. One mają takie włoski, wyglądające jak takie długie igły. Ważydełka jakieś może. Tak, na pewno, jakby... Są trujące, oczywiście, one są. Tylko dodam, że właśnie jak Zero w ogóle przyjechał, to na swojej masce ma taki po prostu taki czarno-biały taki szum po prostu. Nic tam bez żadnego tego. Bez emotki. O, bez emocji. Okej, jasne. No to moi drodzy, bardziej mój drogi. Ty zbierasz kości, ty rzucasz. Jezu. No ja mogę już wykorzystam to mam jakby no. To se stresne. 2. Ma ktoś co? Ty mi tak nie masz, nie są nawet... Słuchaj, fakt, że przyjąłeś tą wizję sprawia, że... Byłeś kiedykolwiek na jakiejś dyskotece, czy kiedykolwiek na dyskotece? Bo Pytasz, a czy sra w lesie? A, czy zero? Na reggae był kiedykolwiek. o czym? A w sensie, że... Czy zero, jak to dostać? Nie. Znaczy no myślę, że może jak tam właśnie paczki dostarczał, czy coś tak jak było ostatnio mniej więcej, tak, może do jakiegoś klubu, tak. Do tak. DJ-a paczkę dostarczył. Na chwilę wszedł i wyszedł. Tak, dokładnie tak, dokładnie w ten sposób. Dokładnie w ten sposób, mówię, że jakby... Okej.
no to widziałeś... To może być dobra. Widziałeś, jak tam światła latają. Widziałeś te wszystkie takie bardzo jaskrawe fraktale. Widziałeś tą kulę dyskotekową. I ja myślę, że mogła przez ciebie przez chwilę przejść taka myśl. Jakby to wyglądało, jakbyś był w takiej w środku kuli, w kuli. Te światło odbijające się, jakby poczucie się, że jest się w szklanym, w zupełnie innym wymiarze. O, to będzie dobre. Wiem, a dobra. A nie masz tej mojej playlisty? Jest ten, no... Nie, ale to będzie. Dobra, no. Tam był taki jeden. Tak, no właśnie, jak kalejdoskop. Odbijasz się od szklanych, no bardziej od takich zwierciadeł, które troszeczkę przypominają ci, przypominają ci właśnie cienkie stery, przypominają ci to, że no tak, portale, oczywiście, musisz myśleć portalami. To nie jest takie po prostu hop-siup, że wlecisz w jeden, tylko tutaj trzeba popełnić pewne kroki. Zlecieć w jeden, polecieć w drugi, troszkę jak Ben Hill, nie? Albo jak Scooby-Doo, że wchodzić w jednym drzwi, wlatujesz w drugim, albo jak taka nieeuklidesowy wymiar, że schody nagle spadają pod innym kątem i idziesz dalej, nie? I nie masz nigdy końca tych schodów, bo one są ze sobą sprzężone, połączone, nie? Jak się w tym odnajdujesz, co robisz konkretnego? Czy w sensie tak, no jak powiedziałeś, że czuję się jak... Pierwsza moja myśl taka, że czuję się jak w kuli, tak? I sobie wyobraziłem tą kulę, tak? Więc jakby gdzieś, fajnie jest sobie tam po obrzeżach pojeździć, kolorki popodziwiać, powiedzmy, tak? Ale jakby ta kula na czymś wisi zawsze, tak? I jest tam na końcu taki, no jest, widać. Jakby się było w środku kuli, to by się widziało, gdzie jest ta dings do przytwierdzenia do sufitu, powiedzmy, tak? No i jakby gdzieś taką czarnej, wśród tych wszystkich kolorów, wśród tej, nie wiem, fairy bar, powiedzmy, tak? W środku tego kalejdoskopu, gdzieś szukam jakiegoś czarnego punkciku po prostu, tak? Bo ona musi wisieć na czymś, tak? Musi wisieć, więc tak sobie myślę, tak? Że jakby gdzieś fajnie jest przelecieć, fajnie jest tam sobie zrobić jakąś pętlę, powiedzmy, tak? No ale gdzieś, no, łapie ten punkt taki zaczepienia jakby, tak? O, tak bym to nazwał, tak? Okej. I tak oczywiście tak, no gdzieś... Tak, punkt zaczepienia, tak. Wiążący się... Kiedy ty tak właśnie to sobie tak sobie to wyjaśniłeś w swojej głowie na swój rozum, że trzeba znaleźć punkt no oczywiście, no przecież to jest kula dyskotekowa, ona ma żarówkę, nie? Ona ma kabel, trzeba do kabla się dostać. A tłumacząc to na nerdowy, Rick pewnie tam z tobą odbijając się trochę pomysłami, by mówić trochę to samo, że jakby fraktal ma swoje źródło, jakby okiełznając kwantową różnicę, no położenie. Trzeba na to spojrzeć jak na elektron. Nigdy nie wiesz, Gdzie jest, ale albo jak Albo szybko jak się porusza. Więc możemy wymyślić, możemy obliczyć, gdzie będzie się kiedy będzie się najszybciej poruszał. Ale wtedy nie będziemy wiedzieć, gdzie jest. to właśnie dyspozycja. Tak, ale właśnie, jeśli się nie obserwuje, to wtedy się nie wie. Musimy wszyscy zawiązać oczy, to jest najlepszy pomysł, mówię wam. I wlecieć na czuja, tak! Wlecieć na czuja, nie rozumiecie tego? I Blaze po prostu gdzieś przejeżdża obok. Instynkt! Leci dalej! Jakby ja myślę, że powoli
Ja zafam swoje rzeczy. Okej. A w takim razie jak mu pomagacie? Czy mu pomagacie? Okej. Widzicie, że Zero naprawdę się świetnie bawi. On Czy ja mógłbym na przykład zwrócić uwagę tej kwantowej gąsienicy, żeby z zawiązanymi oczami robić takie triki, albo też może właśnie skramlować te ściany, żeby ona wiedziała, gdzie jest ruch, gdzie ja jestem, żeby skupić ją na sobie i w momencie, kiedy ona będzie na mnie skupiona, to żeby oni mogli obliczyć prędkość lub miejsce tej gąsienicy. Możesz przecież... Gdzie ty masz ten swój... Gdzie masz sekundy? Większa. Tak. O właśnie. Rzuć mu decoya. Właśnie, jeszcze tak myślałem, bo teoretycznie mogę zrobić iluzję dla tej gąsienicy swoim tym kryształem. A żeby ona może widziała, że my jesteśmy w kompletnie innym miejscu, żeby myślała, że nas pożera, czy cokolwiek, a w momencie, kiedy ona będzie pożerać coś, iluzję, która nas tam nie będzie, to wtedy wykorzystamy ten moment i otworzymy ją. Otworzymy w niej portal i przez nią przejdziemy. Ale my nie musimy się jakby dać... Nie, bo to musimy dać... Właśnie nie dać się połknąć, tylko wykorzystać ją i... Tak, nie połknąć. Tak, nie po. To jest Bo tam wtedy się zaczyna układ pokarmowy i tam nas trawi w naszą... Właśnie, dobra. Czy po prostu gdzieś w jej bok jakby, tak? Tak. albo dupę. A ja myślę, ja pomogę, ja nie jestem dobry w te nerdy sprawy, ja umiem tylko jedno, ja umiem dobrze się bawić z kolegami, więc jak widzę, jak Zero się zajebiście kurwa bawi, to ja myślę, że ja do niego, wiesz, ja staram się utrzymywać z nim tempo i ja go tak trochę podjudzam do tego, po prostu jestem jak, a tam próbowałeś, i to go tak leciutko kurwa koksańcem. Po prostu ja się z nim przepycham, ja się z nim bawię, bo wierzę, że mu, jak go nakręcę, to on znajdzie to dobre wejście. I tylko, że ja ci dam buścika, bo... Ja bym chciał dać tak, attitude tego, że robię zamieszanie, to mega jajec, to się dodaje ci jedną kość. Mu się do rzutu szykuje, właśnie. Tak, że ty uwiązałeś oczy, No, to też. Ale dodaję mu jedną kość i też jednego boosta od siebie, plus używam też jajkam, żeby zrobić tą iluzję na tym robaku. I to jest kolejny boost. Znaczy kick, tak? Czyli masz 2 kiki. 2 kiki i jedną kość ode mnie już. Czyli co? Ty mu dajesz też 2 kiki? Tak, daję mu 2 kiki. A, no to masz 3 kiki. 3 kiki, za 3 kiki będzie. Tylko tak. Ja już nie mam z czego dołożyć, no już dołożyłem co ja. Ja też. Znaczy mam jeszcze kilka, mogę dołożyć. Za 3 kiki dolecicie do szpitala. Ekstra klasa. A za 4? A, czyli musi być po prostu dobrał. Za 4... A jak będzie tak, ale to później już. Pamiętajcie, że ryzyk Pizektor wam może dać Błyskawica, a nie kość. Za 4 No, to co za 4? będzie... więcej niż plus 1. To ja daję jeszcze jednego kika. Raz. I są 4 kiki w takim razie. A za 5? Mam jeszcze jednego, no bo... Komponent. A za 5? Czekaj, to w sumie to z czego ono jest? Ono tak wyżej. Nie wiem, co może być z gąsienicy. Co tu najbardziej pasuje z tego obszaru właśnie? Stąd? Z obszaru, no jakiś... Komponent z gąsienicy byśmy mogli zajumać? To by było całkiem cool. No. No, czyli bawica jakaś. Jakiegoś lensa albo coś. Też się zrzesz do Zenka. Co? Coś do znaka. Udało ci się narysować? Nie, Nie, zgodziłam na... Okej. Narzekała, że komponentuje mierdy, nie? Ja to kupuję, to będzie. Tak, to będzie do Zenka. No to kurwa, no jakby... To będzie... Wiesz co? Oko. Tak. Krzemienne. Krzemienne oko kwantowej stonogi. To procesora będzie idealne. A to takie oko z zęba, no nie? To co? Tak, bo to taki krzemień jest. Let's fucking go, robimy to.
To takie oko, które zachowuje się jak ferromagnet. Czyli właśnie ma takie kolce tęte, które się pojawiają, znikają, jakby non-stop jest takim płynie. Przepraszam, ale Non-Stop Man po prostu dzikobrunę. Bo to jest dokładnie to. Rozpuszcza się wasze ciało, pojawiają się te takie łuki, jakby ktoś Puścił kropelki farby do żywicy, nie? To się rozpływa automatycznie, tak jakby się rozpływało wasze ciałko, kiedy tam jesteście w środku. Nie wiem, czy chyba wszyscy oglądaliście Arcane Bloody Cells. No to jak weszli do dzikiej runy i wjebnęło i po uniwersach, po podróży świata. Wow. To jest efekt taki, jaki teraz doświadczasz, nie? Jakby zlewać się wszystko. Wszystko jest takim troszeczkę płynie w kroplach i w tych fraktalach. A, dobra, no już czaję. Dobra, Co mamy co? 5 kików, 3 kostki. Let's go rzut. Przypał, jakby się teraz nie udało. Weź jeszcze der. Tak, i to, i przy den. I zobaczysz jeden trapper albo coś tam jeszcze. Albo coś tam jeszcze. Nie, no dawaj. Wiesz, 3 kości to jest mało, lepiej 4. No, właśnie ty dobrze Co ja nie dam rady. Dawaj. Rzucaj. Siutko. Co na mnie czekacie? To przecież będzie szóstka. No, ja czekam na 0. Ja czekam na 0. Aha, że ja mam ten. Słuchaj, pierwsze co się dzieje, to Zutuwa zawiązuje oczy, robi wielki raban i nagle wyskakuje ta kwantowa stonoga na niego gdzieś, ale przemyka obok, a on tańczy wokół niej i ona jest nim zajęta. Ona nie wie za bardzo co się dzieje, na to wychodzi. Teraz twoja. No jakby inaczej, jakby no ja nie widzę stonogi, ja widzę wyjście jakby, tak? I w końcu wiesz, z Blaze'a, o tu tak, faktycznie, o tak, tutaj, No, totalnie, ale weź trochę prawo, tutaj sobie ten, tak, i w Skręt, 0, skręt. już jakby, no, już się męczę się już powoli, tak, męczę się już, tak, to już czuję się już taki przytłoczony tym, jakby już ciągle To już jest 6 rano, nie? wokół, tak, dokładnie, już to już takie, to już jest takie już już wymuszone, nie, ale i dobra, i szukam tego punktu jakby, tak, gdzie mogę tam wjechać, prowadzę jakby ich, tak, i ja idę spać. I tak gdzieś próbuję, wiesz, po prostu się, wiesz, tak, znaczy w sensie nie, że wskakuję, tak, tylko, no, jakby tak robię po prostu, jakby szczupaka, troszkę tak, tak się próbuję, wiesz. Ciągnij czapkę. A reszta za tobą. To był jednocześnie... To ten buffer był bardziej dziwny. Tylko właśnie powiedz, co z zewnątrz właśnie, jako z zewnątrz wyglądało. Z zewnątrz? Identyczny. Co oni dzieje? O. Z zewnątrz identyczny. Właśnie tu jest ten moment, ten taki fragment, w którym ta stonoga, gdzie w końcu było widać te zęby, oczy, ona tęczowy, hipnotyzujący, kitenowe cielsko, jakby segmentowo zmieniają swoje kolory. Ktokolwiek, kto by... O Boże. Mogę... Nie, to jest coś ten des. Mogę Osobno to zmieniał. Może tak być jeszcze, że właśnie, o tak jak tutaj jest taka ta pętelka, gdzieś ona była zakręcona i była taka była pętelka, to mówię, o, tutaj. No. Przez tą, jak ona była tak zakręcona, wiesz, to jak to jest tak, jak Tak, świetnie. Były takie łuki elektryczne się pojawiły, faktycznie takie... Zdałeś sobie sprawę z tego, dokładnie, że kiedy ona zawija takie pętelki, jak w Sonicu, to jest moment, w którym trzeba walnąć to 100 na godzinę i susem wleciałeś
odczucie jest zupełnie inne niż taki dziki portal w środowisku ścięgkiej strefy, nie? Bo to są anomalie. A to jest doprowadzenie tego do perfekcji. To jest... Kiedykolwiek jechaliście tą jeszcze niedokończoną, zbudowanym metem Vipera? Niektórzy z was tak, ale nie wasza trójka, tylko niektórzy z was tak. Tam jest zupełnie na innym silniku. Okrągłe takie portale, które troszeczkę przypominają slingshoty z Mass Effecta albo z Halo. Bo tam jest to takie super stabilne, nie? Jakby po prostu sterylne. Nic nie szczypi. Nic a nic. I teraz dokładnie macie to samo. Bo ten gatunek, te zwierzęta naturalnie doprowadziły do tego samego efektu. Co technologia stara się z tym też się stworzyć. Nawet jest trochę później. No tak, bo naturalny, no tak. Nie czujecie tego właśnie brygita. Jest smooth as fuck. Jak na zjeżdżalni wodnej. Bardzo dobrze naoliwionej zjeżdżalni wody. Gdzie zamiast wody jest plus olej. Penis Pan nigdy nie wyglądało tak pięknie. Ej, no tak, bo my jeszcze jesteśmy w ogóle z plagostywem dalej, my wtedy nie wróciliśmy do baranka. Jeszcze nie to, że... My zapierdalamy. Znaczy, no. Dużo powiedziane, zapierdala. Zapierdalamy. Szpital arbutystów, bo to spieszę, jakby, bo widzieli symptomy, jakby paraliż, to właśnie ktoś z was mógł zobaczyć ten wbity, ja tam byłem wbity ząb w jego nogę. A, tam był jakiś ząb? No, otwarte złamanie i tak dalej. Tak. Ale ja tam byłem, to ja to widziałem. No, ale nie mówiłeś, że bo ona go... Nie było czasu. Diabła. No tak. Dlatego był taki, No dobra. ta deska była tak przecięta, nie? By się idealnie weszła między zoniskiej szczypcem. A, To to jakieś kramy, kurwa, będą ty. Więc tak. Nie, ty tego nie wyciągnąłeś, ale podczas operacji zostało to po prostu wyciągnięte i ja myślę, że podchodzi do ciebie ten trochę nieśmiecący. Taki łapamy, nie? Ale i trochę dziwny. Widać po nim, dziwny. Jakby szczur by się z nim dogadał na ludzie. Podchodzi do ciebie, przedstawił się jako hard. Okej. I tak, takim właśnie głosem od szalika, od jakiejś innej płachty i daje ci ten ząb. Już trochę zakrwawiony, z tym okiem, który ma zamiast normalnej soczewki ma fraktal. Okej. To jest taki fraktal jak... Ząb z okiem. To jest taki fraktal jak ten, jak taki płatek śniegu, nie? Non-stop się rozbija, ale mam kolejne mieszka. Jest taki efekt 3D, jak po wizualizacji, jak masz czerni, takie białe fale, takie jakby coś pływało. Nie biała kałuża, tylko bardziej kontura biała, nie? On pojawia się. Troszeczkę tak to. Okej. On ci daje to takim właśnie podążku. O wow, jesteś ciekawy. Wy też jesteście spoko, wyglądasz na swoi. Wow, ładne. Ale im dłużej się patrzę, tym dłużej chcę na to patrzeć.
nie polecam, stawcie to jak komputer. Okej, wsadź to sobie w komputer, Blaze. Nie mam komputera. Okej, wsadzę to do kieszeni. A tak w ogóle dobrze rozumiem, że jesteście też znów? No jaha. No, to... Jakby my już jesteśmy gdzie? Jakby jest szpital, już jego, tak? Już te... Tak, a więc już Tam już przechodzi, czy ja mam jeszcze jakieś... Ty w ogóle byłeś na kontroli, że tak to ujmę. Jakby może ci wzięli strzykawką, albo ile razy taką... to nie będzie strzykawka, kurwa, jesteśmy penistwa. To jest bardziej róża z kolcami, która wysysa krwi, taka... pijawka też. Tak, to jest taka pijawka, która wysysa z ciebie szaleństwo. I masz go ją przytupioną. O Boże, to będzie mega. To będzie mega wstydliwe, dlaczego? To jest takie wbite prosto w czoło, będziesz miał potem ślad na 3 dni. Będziesz musiał nosić w czap. I taki po prostu. A ona jest taka wisząca, taka luźna, taki glucior, nie? Ciesz się, że nie jest tak, jak kutas na czole. Żeby taki wiszący, luźny. Już lepiej, żeby stał. Nie no, bo jakoś... Wtedy dużo szaleństwa by chciał wysłać. Ej, czerwony kostkę podniósł, nie? Tak, tylko tych no. Ty. Będziesz miał taki tutaj siniak, nie? Jakby nie Ja to też tak widzę, jak są te filmiki ludzi po narkozie. Że tam majaczą jakieś, wiesz, ale ja chciałem iść i ta kaczka mi mówi, że nie mogę kupić tego sera. Ja myślę, że ja cię w ogóle zaczepiam, jak cię wpuszczają z kontroli. Jestem jak tam po odwyku. Wszystko ok? No widzisz, że stać nie może o własnych siłach. A, chodź tu, chodź. Biorę cię pod ramię. I ta kaczka do mnie mówi, ale zjedz ten makaron, bo bez zjadłeś makaron. Zjadłem makaron. Jadłeś? I on się Był? z truskawkami był i z twarogiem. Zajebiście. No, ale ja nie lubię twarogu i wolałbym z miodem. No ale skąd ci kaczka ma wziąć miód? Zero, ty się słyszysz w ogóle? No ale ona jest taka specjalna, to jest kwantowa, to jest kwantowa. Nie, przepraszam, to przyjdzie się ban. Dalej, w garniturze. Z pełnem dzielnym. Tak. Jakby powiesz, że... Wiesz co, robi kurwa to networking, bo to jest jebany biznesmen, nie? Na desce. Odchodzi do ciebie, jakby chce się z wami wymienić kontaktami, jakby jeżeli byście czegoś potrzebowali, to dawajcie znać, my sponsoruj z pustem. I to tyle uprzejmości, bo tyle ma czas, jakby patrz na zegarek. Za etat 2 minuty zaczną nas przepytywać, co robiliśmy i tak dalej, jakby pamiętaj, gdzie jesteśmy. A zdarza ci kibakiem? Feedbacku nie będzie, jakby jesteśmy tutaj w stabilnej strefie, ale kwestia jest inna, musimy. Jak tylko mu się zawsze noga, to jest tak mniej więcej za 1,5 minuty, jak widzisz, że tam takie fluorescencyjne, niebieskawe korzenie zaczynają wrastać taki po nogach, wrastać taki organiczny gips, którym to wszystko nastawia powolutku. I to są amboreści. Oni zamiast kręgosłupa mają kija. I to dosłownie. Za chwilę przyjdzie tutaj Nexus Master i się zacznie. Tylko nie Nexus Master. Znasz go? Tak się składa, że... Czyli wiecie, o czym mówię, wiecie, jakie to jest poważne. Zachęcam stąd spierdalać. My też będziemy znikać, jak tylko mu się zacznie. My Czego potrzebujecie jeszcze? A znacie powrót stąd do Nul? tak. Tak, ale... Problem jest taki, że nie pociągnie nas wszystkich. Bo jest... tak patrzę po was. Nie mamy to jest grube. To jest takie dwuwarstwówka.
nie macie swojego sprzętu na to, a każdy musi indywidualnie, to jest problem. Z komplikacja tej testowej, więc z lokalizacją nawet pan nic nie da. Ale sprawdziłem was na poczekalniu. Wy z Pipakiem chyba jesteście za pan brat. Czekałem, żeby powiedzieć kwestię stary, wiesz jak się nazywamy? Zrujnowałeś cały suspekt. Ale był foreshadowing, już to mówiłem. No, dlatego ja myślę, że i mamy stąd... Szanuję, słyszałem, będziemy robić zakłady, jak długo wytrzymacie, bo to robi jajecznicę z mózgu po dłuższym czasie. Jakby patrzy na zero i jakby jemy już chyba 2. Mój brat na co dzień grzebie mi w mózgu. Co? No nie wiem, testuję te swoje rzeczy. Ej, boję się. Bo robi z ciebie komunista. Tak, mówisz, że Pilbak to poważna sprawa, tak? Ojej. O, Jeszcze raz nie zaszkodzi. No i jeżeli następny raz będziemy Tak, lepiej nie. na tym... Wiesz, zbadzia to. Wracać normalnie do domu. No to sobie tyle. Jakby musimy stwierdzić, że wiecie. No. Spoko. Jak się zobaczymy, to się zobaczymy, zbijemy sztamę. Ale nie wiem, czy chociaż mam powiedzieć, którym ewentualnie można wrócić skąd do... W sensie nie, że my teraz, że wracać, tylko Zamiana informacji na przyszłość. potem. A rzuć jedną kością, tak bez... no takie na szczęście, nie? 5. Tak pokiwa głową. To się może wam, ta inwestycja może wam się kiedyś zwróci. Potraktujcie to jako inwestycję, może wam się kiedyś... Widzisz, ma wyprany mózg i tak gada z sensem. Jeszcze coś z niego będzie. Podyktował ci namiary. Znasz namiary, ale jeszcze ten. Będziesz mógł sobie potem wbicie stlenić. A tak człowiek, oni już tam zaczynają się zbierać i ja myślę, że to jest taki moment, w którym wyciągają dziwne takie urządzenie, które wygląda jak taki spłaszczony dysk, spłaszczony głośnik. Rzucają tak pod nogi lekarza, który ściąga rękawiczki, takie zbłony i z tego to są dwie rzeczy, nie? To nie jest EMP, bo EMP by te technologie zamknęło, nie? Tutaj ta technologia jest organiczna, więc to jest bardziej wybuch feromonów. Wybuch takich zalotników, robi się żółto, jakby ktoś rozpuścił pyłek pszczeli. I zaczyna się wrzawa, jakby co się dzieje i tak dalej, słyszycie takie charakterystyczne, to samo co wtedy, taki kurwa w końcu, nie? Ej. Ja pierdolę, on nie potrafi nie powiedzieć przekleństwa w jednym w zdaniu. Potem mi powiecie, kto nas stamtąd wyciągnął, bo stawiam im piwo. A chuja mnie to wali, że mam z 15 lat tylko. Trzymam cię kurwa za słowo! Będzie kwaśne jak 150. I brzdęk szyby. Ktoś tam wyleciał właśnie zza okna. Odpalono silniczki i wylecieli, a za nimi jakieś takie łopoczące skrzydła od wielkich ważek, które lecą w ich stronę. Ej, słyszeliście? To był znak, żeby stąd spierdalać, bo skakuje na deskę. Ja? No. Ja oczywiście mutowaliście. Nexusie, nie wiem kto to jest, ale Jak to jest strasznie. Ty też mówiłeś o Nexusie. A możemy kontynuować tę rozmowę zapierdalając przed siebie? Tak. Ja myślę, że to jest moment, w którym możecie po prostu zniknąć tej żółtej mgiełce. I jak wróciliście do domu, to myślę, że wszyscy wiedzą jak. Tej żółtej mgiełce słyszeliśmy kilka takich, kiedy was Wystało dupą.
Pierwszy raz dobrze wyczuło czas. Teraz speed posiadę, nie? Z powrotem na zadupie do baranka. Powrotem do wszystkich rozumiem. Nice! 4 kości. Tyle ile wyciągnąłem na początku. To było to, że wolne te, tak? Ale to się, w sensie to 4 ma? 4 na połowę. Ty, nie mam tego jeszcze. Co? No! O, Co nie? To koniec! Pierwszy raz się nie udało! Co się dzieje? O chuj, Myślałam, że to ja dzisiaj mam hardstyle, chłopaki. o chuj. Dobra, ja tutaj się wspomogę. A ja w ogóle dostałem styl za to, że mi się wtedy tam udała szóstka, nie? Tak, a teraz zostajesz kłopot. No wiem. to już wie 4 jedynki. Słuchaj, nieważne, mogę równo nałożyć 4 jedynki dosłownie. A chyba nie będę tym bonie stał z tym, coś tak, coś tak czujesz? Coś mi się wydaje, że slackbusting jest wiarą politeistyczną. Ale wiecie, ja miałem hard time przez całą sesję, czas na was. Jakby to jest mój pierwszy raz, chłopaki. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, jak ci mnie wyjdzie. Ja na przykład pierdolnąłem skały. Okej. Ostre. I co? No tak dowiedzieliśmy się, że jest cienka strefa na szczytnie. Dobrze, moi drodzy. Ty co, co miałeś? Piąteczka. 155, dziękuję. Daleka trzeba, ale damy radę. Widziałem, że ten dzień kiedyś nadejdzie. No oczywiście, że tak. Oh, how the mighty fall. Jakby ktoś nie wiedział, 4 kości rzucone przez 2 graczy, w sensie łącznie 8, żadnej 4 albo wyżej. Disaster ideas. A ja rzuciłem 1 piątkę, 2 czwórki. Z kiliszu. Tak, Blaze, tak. Przypominam, że... Tam. Ty zacząłeś swoje backstory do tej gry tym. De facto katastrofą, bo jak Tak, inaczej nazwać ten pillback? Tak, to prawda. Ja się uczę na błędach po prostu. O. Musisz być bardzo mądry. Tak. Czekajcie, odwodowała mi się ta reakcja. Dobrze, tylko teraz który z was to dostanie? Użyłeś kogoś? Tak, wybierz sobie parzyste czy nie parzyste. A, super. Druga osoba dostanie drugie. No to nie parzyste. Czyli ty parzyste. No dobrze, parzyste ja zawsze 5, okej. Dobrze. Ty będziesz miał co innego w takim razie. Widzicie, mogę jeszcze? Szybko na rozładowanie? Napięcie. Nie, napięcia, nie ma rozładowania napięcia. A potem. Odbysłem bez siebie. Jak to? Zero byś się. Nie, właśnie dąży do tego. Żeby to rozdziało. Mają być ściśnięte, że on potem je rozglizniał. So happy people lose the shit. Dobra, to może potem. Może coś wpadnie. Natomiast. Feedback sprawia, że nigdy nie wiesz, gdzie dokładnie spadniesz, nie? Jakby szczególnie jeżeli mówimy o fakcie, gdzie widok wietrze ponieść moją pieśń, całe goryczy, otoczenie rozpaczy. twojego domu, miasta jest naszpikowane ludźmi, którzy ciebie rozumieją. Organizacjami, które chcą opętać cię.
te cztery ściany najlepiej i żebyś nie robił więcej szkód dla społeczeństwa. Chciałbym zasnąć, lecz nie mogę. Chciałbym zasnąć, lecz na zawsze. Gdy nadejdzie chwila błoga i powstrzyma oddech mój, ktoś wyniesie moje ciało, a w mej celi To gdzie cię będzie wyleciało, czarny chleb gdzie i wyleciałeś z czarna wypadku, kawa. to jest mało Opętani ważna rzecz. samotnością, Znaczy, nie, to jest ważna rzecz, bo nie rozpoznajesz zupełnie tego miejsca. wolnością, czarny chleb i czarna kawa. Po pierwsze, Opętani nie wiedziałeś, samotnością, że można spilpakować się do wnętrza, które zwie po drugie, się wolnością. nie miałeś pojęcia, że ABW jest takim przejąć takich międzynarodowych pasażerów na gapę. Słychać się taki tak. Jesteś w tym momencie. Takim wielkim słoikiem szkła. Jest to taka tuba. Pod spodem masz dziwne narzędzie, które świeci się, obraca kilka razy, takie szczyce, jakby kiedyś tak taka, Czarny chleb i czarna jak tam teleportują się, bo linia Scotty, no to cię tak złapali. Przed tobą jest ubrany, biały, taki fartuch laboratoryjny, inspektor. Nazwijmy go szybko, bo widać etykietą, że nawet wyciąga ci odznakę. ABW, ratunek, inspektor, co? Inspektor Garek. Nie, szukamy szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny chleb i czarna kawa. Inspektor wolnością. Może człowieku, twoją sektorę, kiedy doznawałeś szoku pozdrowionego, jakby mówią na nożamu, mówią termin naukowy chyba na pillback. Tak ci się wydaje, bo to trochę tak brzmi. Identyfikowaliśmy cię jako, tam podaję swoje imię, nazwisko, skontaktowaliśmy się już z twoim Łzy po sercu popłynęły. Zrozumiałem wtedy, że zapach murów, widok i ci kraty. podaję słowa, które Wietrze sprawią, że ponieść zupełnie moją zmienisz ten pieśń, pomysł, że się pieśń kłóci. goryczy, pieśń rozpaczy. Zaoferujemy mu Moja jest źle. podejrzewamy, że nazwany pillback, żebyś młody człowieku zrozumiał, mógł Czemu spowodować świat pewne efekty zieje bocznej, ogniem, a Także jak tylko przyjdzie miłości twój tło jest ojciec, fałszem. zaproponujemy Chciałbym zasnąć, mu lecz nie badania mogę. i Chciałbym zasnąć, lecz na zawsze. Gdy nadejdzie chwila błoga i Wszystko będzie powstrzyma oddech mój, ktoś wyniesie moje ciało, a w mej celi będzie znów czarny chleb i czarna kawa. Opętani samotnością, myślą swą, szukamy szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny chleb i czarna kawa. Opętani samotnością, myślą swą, szukamy szczęścia, które zwie się wolnością. zbiłeś się swoich praw na okres badań. Jesteś uprawniony do budowania I na dowód tego chwilę później, nie wiem, wiemy czy coś, przyjeżdża twój ojciec
opowieści o tym... Złe się to da się zrobić. Patrzę na ciebie tak kątem oka, tu, w ten sposób. Tylko ty to słyszysz, no jak tylko ten nawyki. No ten z głowy napi. Naważyłeś sobie piwo gówniarzu, to teraz masz. Dobra, tak. Nie będę mi tu wiecznie trzymać, tak? Pomyśl sobie. Czy wolisz tutaj? Czy tu? Jeszcze to nie. Jeszcze zobaczymy. Łzy po sercu popłynęły. Zrozumiałem wtedy, że O kurwa, ale bym z chęcią to pooglądał. No, szkoda, że nie nagrywają tych badań. pieśń goryczy, pieśń rozpaczy. No, powodzenia dzieciaku. Powodzenia. Zobaczymy jak znajdę matkę. Zobaczymy co powiem. Się na chwilę zatrzymał, bo już się odwrócił i tak dalej. Oczywiście, tak, Chyba nie mogłem. Chciałem śpiewać, brak mi tchu. Serce moje mi wydali. Serca mego Zetrę ci ten durny odcinek jak z mordy. tylko mówić prawdę, lecz zamknięto ustami. Chciałem komuś podać ręce. Teraz ręce są we krwi. Czarny chleb, czarna kawa. Opętani samotnością. Myślą swą, szukają szczęścia, które zwierzy. Teraz dopiero poczułeś, jak bardzo jest tutaj skryte. Jak bardzo ten dialutko laboratoryjny. Dają ci na przebranie taki typowo szpitalne ubranie, tylko że białe. Jeżeli się opierasz, chodzą pielęgniarze. Zdzierają z ciebie twoje. Ja się wyryję. No dla Dorozumiają cię. dopóki mam siłę, to Jasne. Bardzo. Mogą się oddać. Ale to ci ubierają te ciuchy laboratoryjnego szczura. Na jakie były badania, to może dowiemy się zaraz w innej sesji, jak będzie sam chodzi. Bo to jest oczywiście przejebane. Tu. Znaczy, jak mi się wpisać? Jak on to mówi znowu? Terapia ratunkowa? A to inaczej? Że skutkowy. Powinnaś tak pewny? Cóż sobie tego dowodu, nie? To niekoniecznie musi być związane tylko i wyłącznie z tym, że cię po prostu zamknęli, tylko to może być efekt tych badań, tam terapii, szokowo i tak dalej, nie? Jakby mechanizm powalają przyjemność. No właśnie, też o tym myślałem, bo miałem powiedzieć, że żeby terapia działała, to trzeba tego chcieć, tak? Mają swoje sposoby przechowywania. Albo fakt, jak bardzo cię tam ojciec mógł dokarmiać, nie? Ale myślę, że lepiej tutaj coś z ratunkiem. Co do The fuck is going on? Tymczasem. Boję się już. Dobrze, to nie ja to robię. O Jezu. Ale spoko. Tyle tego się idzie. No właśnie.
Mam jedną to pozycję, ona jest jeszcze luźna. To, że przez ten cały czas na adrenalinie nie czułeś, że naprawdę coś sobie zrobiłeś z tym ramieniem od tamtego czasu, jak jechałeś. Okej. Albo feedback damage. Co znaczy? To znaczy mutacje zmieniona fizjologia, rozwala ci psychę, jakby skręca ci organy, albo inne multiversum zamienia cię z twoim alternatywnym sobą, jakby przesuwa cię w timeline'ie, albo otwiera ci, dosłownie czytując, otwiera ci portal do Hek, właśnie tam, gdzie było twoje łóżko, czy tam twoja sypialnia. Czym jest Hek? Ja myślę, że to jest coś z czymś z rodzaju piekła. Albo co takiego. Nie wiem, jakby, albo to jest po prostu do czegoś dupnego, nie? Ale jakby to może być fizyczne albo psychiczne, albo coś ten desy, nie? Bo personalnie myślę, że już sobie samemu zafundujesz. No, ja myślę, że tak. Ja myślę, że personalnie to już i tak mam dużo zafundowane. Tak, więc co byś powiedział na właśnie jakąś mutację? Tak, to mi się podoba. Myślę, zwłaszcza, że już było takie, kurde, to może następnym razem już będziemy normalnie wracać, a tym razem jeszcze feedback zrobimy. No, to będzie dobre. Będzie trwoga przy następnym feedbacku. Ja nie wiedziałem, że z tego są takie rzeczy, ty. Ja też. Jak to na nastolatków przystało. Robią, nawet nie wiedzą, jakie mogą być konsekwencje. Co, jesteś nieśmiertelny, dopóki nie jesteś. Co złego może się stać? No to... Stąd rzeczy ja mam jakaś taką dziwną. No, w sumie to może być. Co by to mogło? A. To jakaś mutacja, tak? Tak, albo jakiś taki, nie wiem, no, przekrzywia ci coś, nie? A myślałem, czy na przykład coś w stylu, nie wiem, moje paznokcie, albo coś takiego, jakaś, nie wiem, czy włosy, czy paznokcie, albo coś w takim, nie wiem, miejscu, co nie widać tego na pierwszy rzut oka, może powiedzmy, ale na przykład coś w stylu, że paznokcie mi zamienia dosłownie w kryształy. I to już nie jest, nie, to już nie jest wapń, tylko to jest jakiś, nie wiem, węgiel, kurwa, diamentowy, czy coś takiego, że to już nie da rady tego obciąć. No nie wiem, coś w tym... Zrobisz skuwać. Tak, że trzeba będzie skuwać te paznokcie. Nie się w Nidasa, proszę, niech twoje części ciała zaziemi się w złoto. Że to jest genialne. I potem... I mean... Ja mam inny pomysł. No. Mercedes. Na chwilę ściągnąłeś mas. Ochłonąłeś trochę tamtego żrącego powietrznego powietrza. Odcięło. Jeszcze cię odcięło. No to było wszystko w tornado, no, w piasku z Wastisz. Piasku, który jest skażony. Czytałeś kiedyś bajkę o królowej śniegu? No. Midas zamieniał rzeczy w złoto. Wróci bym tutaj kopa ogonem. Będzie zamieniał rzeczy ogólnie.
i byś pierwszy zauważył, że coś jest nie tak przez to, że co się święci oko. I ten zachód słońca. Ty masz taką lampę białą w żarówce, nie? Przy lampce nocnej, o powiedzmy. No tak. Jak szedłeś spać, to miałeś wrażenie, że ona jest taka żółta. Jak się obudziłeś, to wszystko ci się wydaje, jakbyś miał taki filtr żółty, taki żółtawy. Taki z lat 80. z Meksyku. Tak. Ewentualnie jak chcesz, może być różowy, bo w sumie to był różowy piasek. Jak patrzysz na lustro, to wiesz, jak twoje oko jest jakby pomalowane złotą farbą. Z takimi pęknięciami tutaj i żyłkami, jakbyś miał Gałka oczna. tak, cała gałka oczna. Calutka. Nie widać soczewki. W sensie nie widać tęczówki. Jest po prostu jakbyś miał złote oczy. Golden Eye. O wow. I takie pękające, taki jakby efekt pękający, jak takie podskórne żyłki, nie? Jakby mi odpadał cynk ze skóry, czy coś w tym stylu. O kurwa. Te takie pęknięcia, jakby te pęknięcia, które są, nie że coś odpada, ale że są pęknięcia na zewnątrz, nie? Tak jakbyś Płoty. jakbyś pękniętą ceramikę naptawiał złotem. No wiem o co chodzi. Okej, dobra, bo jak najbardziej, co mi się podoba. Pierwsze co, myślę, że do Blade'a, ale Pochwalcie. Pierwsze co, to słyszysz, jak mama cię woła na śniadanie. O kurwa. Okej, dobra. I tu bym cię zostawił. Ja wiem, co ja zrobię. Mądre. Jezu, o Jezu. Tymczasem u ciebie. Siema. Tymczasem u ciebie. Zostawiłeś muzykę włączoną. Yeah, I did. Ale Szodowi to nie przeszkadzało, on dałeś śpi. Przespał wszystko. Słuchaj, kochanie, bity. A, nie. Czyście za mnie. Sztuczy z Dla mnie. Nie mam slamu. A ja mam i sobie wyczyszczę i ja piszę. Przejebany. Szpicujesz to. No właśnie, muszę tylko To oko. Drogi dum był. To jest przejebane. I see that as an absolute win. I see you so. Tak, to jest, no dobra, ale teraz wszystko widzisz w różowych i złotych barwach. Przez różowe monole po prostu. No ale- Różowy monokl. Ale jakby poza tym, że ma ten filtr i wygląd jest zmieniony, to jakby nie ma żadnych innych supermocy. Jakby się rodzice dowiedzieli, to bym miał super przejebane. To miało być przejebane, a nie jakiś bonus. To jest super moce, syn. Mam super moce. Złote oko. Golden Eye. Dobrze. Po drugie, gdzie są? Na ty. Wiesz, jak tu leży na stole, bo to się wszystko trzęsie. No to gdzie mam jajko dać? Możesz okrzeć. Wiesz, nie, no dobra, nie. I co się jeszcze nic nie... Dostajecie punkt za styl, jeżeli wykonaliście. No, myślę, że Showing boldness, risk taking. Not even once. I te chłopki się czyta, to się czyta. tak, a ty jest się... Nie, no dopiero później. Tuż przed skokiem. O,
Okej. A co dobrze są? No jakaś jest, w sensie... Bo będzie i tak mówię przed skokiem tego... Powiem tak, bardzo okazyjna różnica, ale może się okazja pojawi. Może być przypadek, że się, nie wiem, no jakby i chyba, ja nie wiem, czy jest jakiś zapis, że nie można rzucać w scenkach bitowych, nie? I wtedy by się mogły przydać. Taką, no, trzeba byłoby sprawdzić, ale chyba nie. Na razie sobie to zostawcie. 2. Takcie. Null range. Obnoxious anti-apodyterian crew prone. W sumie heal you. No to oni zostali w tym heal you. Obejrzę się w baraku. A tak to byliby z tego samego miasta co wy. Mogliśmy ich na Discordu zaprosić. Nie, będę musiał szybko zmieniać ksywy. Za to, że użyliście jeszcze stylu, Tak, z kiku, no tak. czyli jesteście type. Helpful, close, caring, enthusiastic. Szczególnie, że tam... Szkoda, że nie wybrzmiało dobrze wasza punkowość, ale ja myślę, że... tak. No kurde, szkodź. Ale już wam obiecałem te +2, więc jesteście. Bo wtedy by wiadomo dlaczego, nie? Jakby Blaze był ze mną, jak mówili o tym, że no jebać tą Eperablą i w ogóle to Blaze był jak no dokładnie, ja pierdolę, dobry głos. Wszystko bym spalił. I to hatfu. I nagle go uczyli, to No to takie małe rzeczy mogli coś wywnioskować, nie? Szczególnie ten van, znaczy nie wiem, ten... Ja czuję, że Blaze by się z nim spiąkował. Dobrze, dalej. Alboryści jeszcze nic. Reszta nie. I na razie tylko nowe. I teraz bito. O zegarki? Czy ruszyliśmy na jakiś zegarek? A, zegarki, tak, dobrze. Faktycznie. ze mną naruszyliśmy na pewno. Senona! Znaczy, jeszcze nie budowaliście tego, nie? Jak zdobicie mi bita o tym. Okej. Ale co, bo tu były tylko jedną rzecz. To jakiś może z tego by był. No Indelat. To tak? Nie, bo dla bit zanek nie jest sygnaturą. No ale... To co innego pasuje? Nie, takie popychanie projektów długofalowych byłoby dosyć naturalne w tym, ale my tego nie mamy dozowo, więc czy można wymyślać swoje bity? Jakby bitem byłoby pogadanie przy zamku, ale no nie przesadne. Inaczej, jakby najpierw może nagroda. Nagrodą jest że nowy portal, 2, że lepszy kontakt teraz z Null Range. I drugi w sumie, co? Drugi pod ten, co mi dał. Że wiem gdzie jest, ale... No musisz to jeszcze przejść. Nie, to były tylko hint na bita, jakby już nie przesadzajmy. Okej, ale jakby... No dla mnie, ale To nie jest the price. To nie jest price. Bardziej opportunity. Tak. Więc ja myślę, że to jest the price. Koniec końców. Czy moje zobaczenie pentagramów za tym portalem to też jest opportunity? Bardziej? Czy jednak... To mogę za to dać segmencik programu. Ale nie do pillback. Nie. I reszta kariera kuriera nie zostało koniec końców puszczone. No a to co to było? To było zlecenie. To nie było zlecane. Znaczy to było wołanie o pomoc. Za to dozwolicie +2 do frakcji. Kariera kuriera byłoby jakbyś faktycznie zrobił tą pracę kuriera Lacroix. Byście zrobili. Czy okej, czyli że pod to bierzesz... Dobra, dostarczaj nie paczki tylko, czy właśnie, no bo jakby tak ja teraz zrozumiałem właśnie, że to jest no jakby z tych kontaktów jakby, tak? W sensie, no jakby... No ale wybraliśmy, żeby im pomóc, no nie? A nie zamiast... A nie zarobić i się skontaktować z Queen i zrobić z nim biznes.
Dobrze, dam tego zenka, ale fajnie byłoby jakąś właśnie scenkę, jak to wybudujecie. To może być podpięte do jakiejś innej, nie? Do jakiejś... No właśnie tak patrzę, czy by można było coś stąd tutaj crew wykupić, ale no... No i tak, no i punkt stylu z bonusów zespołowych to bycie dziwnym albo punk. Ja myślę, że wybrzmiało bycie dziwnym. Ja myślę, że Zero był bardzo dziwny. To jest, że używanie wspomagi, tak. Czyli zapisać punkcik tutaj? Tak. Pan jeszcze nie. No, Tak, tu jest coraz więcej tego. tak. Kryształku. Im głębiej w las, tym go przelewa. Kolejny level, więcej jak potrzeba. Im głębiej w rzece, tym bardziej mokro. No nie? Jak im głębiej wchodzisz parę mokry, to... No jak stoisz w rzece, nie jesteś cały od razu zanurzony. Okej, rozumiem. I czy dajecie jakieś swoje style tam? No tak, ja Ale też. czy kupujecie tam? Możecie zrobić bita, żeby kupić jakiś... Tier, jakiś perk. I to może być na przykład scena zenkowa. jeżeli będzie pasować, nie? Ja wiem, co ja chcę w końcu ruszyć, jeżeli ten tutaj pan, ale... Ja też. Ty chcesz ruszyć. A chcę to ruszyć? Nie chcesz. Z złotym okiem teraz tu... No pięknie. Dobra, jaką możyczkę jeszcze? Czekaj, jeszcze zastanówmy się, co on tam sobie weźmie, a ja muszę w ogóle sytuację wymyślić i może... No powiem tak, w naszych tych bitach, tych do wykupienia, powiedzmy, to za styl z Up and Commerce, no to mamy Hazware, to nie pasuje do Zenka, raczej. Sticker Spotter, the crew's name in a lasting location, plus 1 legacy. To można było podciągnąć. Jest jeszcze Protective Funds, Loyal Clubback Artist and Lookouts, Reroll Challenges. Chyba serio challenges. Możesz przerzucić challenge? No lekce już. Włączają już to te wyzwania, które trzeba wykupić. Powinny być reroll. Dobra, czyli się faktycznie, że jakby, że jednego bita, tak, to teraz, tak, że po jednym. Tak, teraz po jednej takiej mocnej scence, w sensie takiej, że faktycznie, nie wiem, takie 5 minut. Tak, tylko ja jeszcze myślałem, czy... A jeżeli byś chciał zrobić więcej, to mógłbyś zrobić, ale tylko te takie, które było tak, tylko bym tu powiem Tylko że pytanie tak, bo ja się tak zastanawiam teraz, że żeby faktycznie mi przynajmniej dać, no bo ja zaraz rozumiem co, że bierzemy poprawkę na to, że jestem w tym ośrodku jakby, tak? Czy, bo jeśli tak, to ja bym sobie nawet tak z taką przerwą, żebym ja też czuł, że okej, że nie mam jeszcze, żeby teraz tego nie mówię, okej, wychodzisz i coś robisz, tak? Tylko, że na następnej sesji, żeby ten taki odstęp czasu faktycznie, no nie wiem. Ale wiesz, No tak, minimum tydzień. kolejna sesja, a ty jesteś za tydzień zapisany chyba. Ale ja mówiłem, że Że nie chcesz. znaczy, no, że jak dzisiaj, że ja się wpisałem tam na te dwie, że mogę komuś jak najbardziej, bo to jest, znaczy może nie, że za często, no może i za często, tak, więc jakby ja się wpisałem tak kontrolnie jakby, tak? Jasne, ja rozumiem. Bardziej ostrożnie. Inaczej. Ustalimy, czy Będzie dzień, czy nie? Niechże ktoś inny sobie zagra już. Tak, Poza naszą trójką. na pewno będą inni mieli priorytet, ale koniec końców, jeżeli się tak zdarzy, że będziesz mógł, a nikt inny nie będzie mógł, to zapraszam. Okej, ale i wtedy minie na tyle dużo czasu w świecie gry, że wyjdziesz z tej paneli. Więc
faktycznie bity teraz byłyby zajebiste, żeby były, no, takie związane z tym, że Na przykład Angstarka możesz zacząć. Myślę, że Angstark dość... Tutaj ktoś to musiałby z was widzieć. Racja. No mówię, jakby... Jeszcze, bo teraz nic nie przychodzi takiego do głowy. A ile masz trabla? 4. Taken L jest za 5. Ej, teraz sobie myślę, to mam idealnie 4 trable na... Tak, znaczy się właśnie, bo nie wiem, czy ty wiesz, pytanie dasz. Punkty kłopotu to są punkty negatywne, więc kupujesz nimi takie negatywne. Drogę, no wiem, Tak. no wiem. Więc możesz na swoją niekorzyść kupić coś, co jest, Związane tak, w sensie kupić coś za mniejszą kwotę niż jest w nawiasie napisane. Z trablem. Tylko jeżeli to jest kłopot. że co? No właśnie, no dlatego Patrz, No, chyba już miałem nadzieję, że mi dasz powiedzieć. no, dlaczego daje? jeżeli kupujesz scenkę, która jest za kłopot, to możesz wydać mniej kłopotu niż jest w nawiasie napisane, bo to jest robienie sobie gorzej. No, Więc ci na to gra pozwala. Tylko wtedy stracisz mniej negatywnych punktów, żeby sobie zrobić większe kuku. Tylko no właśnie Taken L to jest plus 1 dum, nie wiem. Podłożenie sobie, to jest takie podłożenie sobie świnie pod nogi, albo większej świni pod nogi, bo tak ci fikcja pasuje, nie? W sensie, no, ale to można, okej, ale to można za trabla kupić pozytywną. Nie. Nie, bo podwójne za style. Jeżeli masz na przykład scenkę, która kosztuje cię 5 kłopotów, no jest dobra. to możesz kupić to za 5 albo mniej. A. No ale i co mi to wtedy daje? Więcej? będziesz miał Więcej trabla, więcej kłopotów na inne rzeczy do kupienia, czyli generalnie to jest na pewno niekorzyść. Ale jeżeli byś chciał, to gra cię na to pozwala. Aha, dobra. Wiesz co, w sumie ze złotym okiem na śniadanie zejść, to by było idealne dla Nuclear Watch, czyli... No nie? Tak by samo prosi. Ja już nie No właśnie, ale chciałem nie speedrunować tego. Może jeszcze niech ci rodzice nie wiedzą o tym, że to oko jest... Ja myślę, że to jest też dobre na Angstarkę rozpocząć. Jakoś to ukryłeś. Nie wiem, na przykład zaraz wyjdę, albo coś, nie? O nie, do szkoły jestem spóźniony, lecę bez śniadania. Albo Reality Canon. Albo Reality Canon, tak, jest to dobra opcja. Może zrobić ci język. sobie iluzję. Mhm, tak, iluzję, no. tak, no właśnie. Robisz iluzję. Ale to jest taki Angster, kurwa, chodzisz. Ile masz lat? Ja mam 16. 15, kurwa, jesteś złony w zasady. Zamiast cybrą 13 kosiste. No, jestem na step. Chyba, no. Teraz jestem. Teraz jestem. Złote oko. Vigilant. Jestem z innego światła. Opuść. Jestem z czy Polski jeszcze nie wiecie, ale kiedyś będę bogiem slagbustingu. A, jestem z przeszłości. Ty z siebie się naśmiewali właśnie, to jakby, no to lecila. Psycholog w szkole miała takie... Wysłać go czy nie wysłać? Dać znać Felicą, że to minie z wiekiem. Ale nie, to jest true story, jak to było to, że żeby usiłować własny język, tak? I Tak, proszę pani, zróbcie coś z nią, bo to nie jest normalne. tak. Dobra, co mam wiedzieć o to, że w dużej mierze to, że mi zrobili testy na ADHD, popchnęło to, że jako dziecko wymyśliłam własny język, którym potrafiłam się porozumiewać i wmawiałam wszystkim innym dzieciom z przedszkola, że to jest język myślenicki, ja jestem księżniczką myśleń. No, ale na tyle było impresji w to, że wymyśliłam własny język, którym rzeczywiście były zdania, które się powtarzały i dało się go używać, że wysłali mnie na testy na ADHD. Proszę pani, proszę coś z nią zrobić, to nie jest normalne. Dobra, panowie, co tam? Bo ja już wiem w sumie co, ale najpierw chyba ty zrób. Bo mam, właśnie, jeszcze co z tym stylem dodawanym do crew, bo ja mam 12 punktów stylu. 12? No, aż mieć więcej. Nie może. Tak, właśnie mam fulla, no. No to...
Co masz? Jak masz 12,5? No bo na... Popatrz, No wolno, kurwa, ten styl jak pojebany, to jest bardzo stylowy człowiek, no. A, ty masz jakoś więcej, czy ja mam? Finger miał. Ja mam jakoś mniej. Ja mam... Ja właśnie skrepiłam, bo wydałam 2 stylu, no ale ja po wydaniu 2 stylu dalej mam 8. Wiesz, to nie aż tego, że... Middle fingera nie ugożyłem, no ale to sobie... No zazwyczaj tak na koniec zostawiam, że wiecie, Dawiłeś i dzisiaj się zmarnował, no. No bo jakby... Zadziałała. No. Zadziałała strategia, trzeba cię dojechać emocjonalnie i zapomnieć. O, skorwysy. To jest dobra strategia, o. A się zgadnę? Chodź. Radosław wiedział, co pisał. Co? O czym mówisz? Co ja pisałem? No zielono. A nie wiem, a ja coś mówiło? Ty zaczynasz głosy słyszeć? Chyba tak. To przez to złote oko szepcze mi pomysły. No to niech ci szepnie, co bierzesz. Zabita. Enter się uśmiechał, tak chcę cię tylko poinformować. No ja nie wiem, czy... Raczej no byłby, Angst Arc byłby tutaj dobry rzeczywiście, ale ja chcę ten styl wydać. I dlatego pytam się też, ile mogę dać do crew maksymalnie. Ja też. Tylko kwestia jest taka, że robimy jedne. No bo jest tęki, nie? Okej. Więc jak chcę dodać styl do tego, to muszę dać scenkę też do tego jakoś, tak? No, wypadałoby. Okej. Chyba, że... O. No rozumiem dylemat, no. To inaczej, jakbyś nie musiał robić. Bo no jakby mamy już późną godzinę, nie? Ale no, jakbyś nie musiał, to co byś wydał? Myślałem, żeby wybrać w ogóle trade beat. To jest coś takiego jak Sharpened, Four Styles, za 4 stylu. A teammate inspires you or shows you something about yourself. To jest plus 1 trade. Ja też to muszę. Tak, no. I właśnie bo nie wiem, co ty chcesz robić. No wiesz, co to chcesz robić, więc myślę, że to by mogło być dobre. Bo miałbym teammate'a, który by mi coś pokazał o sobie. Okej. A trable mi się zbierają. Będzie 4 na następną sesję od razu. No. A nie, no ale właśnie co z faktem, że możemy szybciej zbierać, a możemy tylko właśnie jedną, jedną sobie, bo rozumiem, że tak, że robimy, że jedną ze scenki, na przykład jakbym chciał, nie wiem, sobie wybrać nawet In The Lab na przykład, no to jest takie, to bezscenkowe to można. No dobra, to ale ja to się jeszcze zastanowię, tak mówię. Bo właśnie pytanie, bo jak sobie odegram stylkę za styl, jakbym chciał sobie trochę trabla doczyścić, to czy mogę odegrać przy stole scenkę za ten, a Being Good, nie? Sobie... Being Good jest takie No właśnie. szybkie do spuszczenia sobie chłopotów. I mogę sobie to dodać, mimo że będę odgrywał scenkę inną? Mogę wziąć jakby... Wiesz, że jak wiesz, 3-zdaniowe powiedzenie co to jest, też jest okej, nie? Being Good jest za... Ale bardziej pytam, czy A. mogę jakby zrobić 2 wideo. Usuwam 2 trabla. Tak? Okej. Pewnie nie ma opisu. Wiem, chciałam ustalić, czy na pewno dobrze to rozumiem. To sobie też... Właśnie nie ma tych opisów. Jakby od teraz możemy robić ich więcej, ale jedna z nich niech będzie jakąś konkretną sceną, a reszta niech będzie taka, żeby nie było żalu, że nie ma scen. To ja bym też sobie w sumie zrobił Being Good do tego i bym miał wtedy 2 trabla, 7 stylu. No i byłoby... No, to prawie tak jak moja sytuacja, tylko ja mam 4 trabla dalej. Ja każdą sesję startuję z 4 trabla. Ja się nie pierdolę. No dobra, czyli to Sharpen w takim razie za 4 stylu. To będzie dobrze, do nie pasować do naszych teraz. Pomyśl, co mi pokażesz o mnie. A co ci pokażę w tobie? A jaką ty chcesz w ogóle traita? Bo może to by mi pomogło, co? A muszę go teraz wybierać? Czy mogę go się namyślić?
dobrze byłoby, żeby ten trade się jakoś pokazał. To jest No, właśnie Ej. pytam, nie? Okej, no bo miałem pomysł, żeby jest jak personal growth i że możesz trade z innej personality. Nie zagrać mój middle finger? Chcesz ze mną middle finger? Niech on Pokażę middle fingera po prostu. On się na niego czai od tygodnia. Bo ja rozumiem z tego po prostu. Pasowałoby. On też chce mieć leverage na mnie, żeby mu zjebywał psycha, żeby nie używał fingera. Wystarczy poprosić, nie musisz... No, ale wiem, już tak powiedziałem, to już... Pasuje do jego zmian charakteru, pasuje do tego, że źle na niego wpłynął. Dawno, że pasują zmiany. Może znam pomalowe. No to jakby zróbcie sytuację taką, nie? W której w pewnym momencie mu pokazujesz fucking, no. Bo jakby ja nie... A jak ty masz... Co to jest właśnie ten... To jest jego tray. No, co robi? Automatyczny sukces. To jest automatyczny sukces kikami. 2 kikami. Raz na sesję. O, więc jakby nie możesz go tego nauczyć. To jest bardziej psychice, nie? No. Ale ja mam nawet pomysł na kwestię. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie scena, ale mam pomysł na kwestię, która padnie i która się z tym łączy. Więc it's fine. Tylko bardziej myślę... Dobra, no bo ja powiem, ja kupuję początek Hard Arku. Tylko teammate, no to jest więc spokojnie, czy nie do mnie i... Dobra, powiedz mi tak z grubsza, co chcesz zrobić. No właśnie myślę. Nie. Ale jak tam jest nasze te hardne ceny? To jest... You begin a special relationship with a member of another faction, a teammate or someone else. A nie ma, że pick a teammate notices. To nieważne. Nie, no ja nie... Miesz jestem... A nie, tak też. No to nie musi. Ja ironicznie to, co sobie myślę trochę w głowie, to, że Blaze by miał przemyślenia na temat tego wszystkiego, co się zdało. I Blaze by miał przemyślenia na temat tego, że i za pierwszym razem usłyszał głos z Lutówy, który go woła i się jakoś z tego wyrwał, wrócił do tej teraźniejszości. Myślę, że to jest dla niego duży szok. I też potem się uspokoił. Ja myślę, że Blaze by chciał to trochę skonfrontować wręcz. Więc nie wiem, czy to musi być jakaś deep scena, czy to nie jest bardziej Blaze, który kurwa nagle otwiera portal w twoim pokoju, jest jak dobra, musimy pogadać. Ja się patrzę na siebie złotym okiem. Możesz z Krysem. Może nie tutaj. Nie, to jest taki rzut ciemności, nie da się tego... Taki błysk, wiesz, taki... Albo nie, ale just like that, just rozmowa i... Ja cię mogę gdzieś zabrać, możemy sobie... No tak, ja nie chcę siedzieć. Czekaj, myślę gdzie. Hałdy węgla? Nie, byśmy... Bo wiesz co, będzie super kurwa klimatyczne. Wpierdalamy się na szczyty, oglądać jak słońce zachodzi. Okej. Co? Ale patrz jak szybko zapomnieli. Wrócili, kurwa, a nie, gdzie jest zero? Co się z nim stało? Chodź na hałdy i chuj. Ale to jest normalne, że nas pilwakuje w różnych miejscach i wracamy do życia. Stwierdziliśmy, że tak się stało. Ja nawet na wiecie zero mieszka. Skąd on, jak on mi przyjściowi odwiedzić? No śmiej się, mówcie. Wszystko zgodne z postać. Dobrze. Wszystko zgodne. Nie, to nie ironicznie myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, że po prostu słyszysz takie gwizdnięcie, które cię woła i widzisz portal, który się otworzył w twoim pokoju i tylko rękę, żebyś przez niego przeszedł. Okej, ja przechodzę przez niego. Wychodzę. Uwaga pod nogi! Gdzie jesteśmy? O. O, jest zimno, a ty jesteś... W czym? W koszulce samej. Raczej, dobra, nie samej koszulce, ale jestem W piżamie. w piżamie, tak, koszulka, spodenki, jest zimno. Gdzie ty je zabrałeś? Jest zimno. Nie wiem, stwierdziłem, ty widzisz, że ja do ciebie nie patrzę, tylko na razie gdzieś patrzę przed siebie, jakby bijąc się z myślami. Nie wiem, stwierdziłem... Nie wiem czemu tu, tak stwierdziłem. No, to jest jakaś paląca sprawa? Dobra, prawda? No, bo jest trochę zimno. Ej, a może do twojego pokoju wrócimy? Usiądź. Zrzucę ci jakąś skałę. Siadam. Podzielą się. Dobra. Na skarpa. To są takie pagórki, takie wyglądają z czopie. I góry. O, takie. Ale kiplica. Prawda? Skupiaso.
O, przejdziemy z Janowskiego, tak jest. Nie, tak jest, no prawie. Dobra. I myślę, że Blaze siada obok i patrzy na ciebie w końcu. Przede wszystkim jest jak No. zaraz. Chcesz bluzę? No, jasne. Czyda się. W końcu, minęło minuta, zanim to zaproponował. Blaze stał w swoim crop topie, jest jak... Dobra, Żonobijka, dobrze, że się nie spodziewa żony. okej, chciałem pogadać, ale przede wszystkim, co stało się z twoim okiem? Obudziłem się i takie było. To jest kurwa zakaźne? Nie wiem, ale czytałem na wiki i to chyba są efekty feedbacku. Na to wychodzi. Co ty pierdolisz? No, Mnie tutaj wyrzuciło, jak mnie spillbackowało Okej. kiepski feedback. ale jakby to nie stało się nagle, stało się to jak się obudziłem i w ogóle mam... A ty widzisz? Tak, widzę, ale mam filtr na połowie mojego wzroku. To jest takie żółto-różowe trochę. No to ma też takie wrażenie, jakbyś widziałeś kiedykolwiek szampan z brokatem. O, to jest takie półprzezoczyste. Ale ja widzę ten brokat jakby mi wiruje, czy to widać brokat w moim oku, jak... I tu i tu. O, Wylewa, polewać się go. A jak zamykasz, to dalej masz filtr? Mykam z brokatem. Ciemno jest brokatem. Kurwa. Ej, ale fajny, no nie? Złoty człowiek. Chyba to się dzieje, naprawdę. Jasne, stary, jak cię to cieszy. No nie za bardzo, muszę to utrzymać przed ryzycami. Coś wykminimy. Dobra, jeżeli mogę na chwilę odsunąć twoje oko, jeżeli... Mogę, ja sam zacząłeś z tym okiem i sam zacząłeś... Tak, ja... No, jeszcze raz i chodzi. Chciałem pogadać. Chciałem się... Kurwa mać! Czymś podzielić. No to na chwilę się pojawia taki portal, gdzie jakiś widzę to losowe miejsce. Nie teraz. I tak, jestem po prostu jak... I wracam z powrotem. Sorry. Spoko. Pytałeś mnie, co się stało. Gdzie byłem? W sensie, coś stało wtedy, jak szukaliśmy strefy, jak mnie od was rozdzieliło. No. Trudno mi to opisać i może nie będę opisywał wszystkiego, ale ten krater, jak możesz się domyślić, to było miasto, w którym kiedyś żyłem, Syncopate. Tak to wygląda, jakby zniknęło nagle. Tam. Ale czekaj, że to miasto? Tak, to miasto. Miasto, w którym byliśmy? Tak, w sensie wyglądało trochę inaczej, jak tam ja byłem, jak było w nulu, ale... No, opowiedz mi więcej. Okej, ale to nie tego trochę dotyczy moja konkluzja. Strasznie się plączesz. Fokus, nie? Jakby to jest lapta. Tak, wiem, że się plączę. Dobra, ogarnij się. I ty widzisz po prostu tego awkward nastolatka, jakby Blaze teraz nie zgrywa przed tobą tego, kurwa, ważniaka, tego, kurwa, odważnego. Ty widzisz, że on bawi się rękami, jakby się mąci i chyba byłem w przeszłości, w sensie nie do końca, ale Wspomnienia z przeszłości. ale widziałem to wszystko na nowo i prawie udało mi się złapać jednego z moich kumpli. I pomyślałem sobie wtedy, że wow, mógłbym po prostu polecieć za nimi dalej i wypytać i zostawić was z tyłu, Ale tego nie zrobiłeś. ale tego nie zrobiłem. A też to smutne, że tak myślisz, że może tam zostać tyle. Nie chciałbym. Myślę, że ja też by nie chciał, jakbyś nas tu zostawił, to by było całkiem przejebane. Pomyślałem, że nie chcę zostawić ciebie w tyle. Ej. I potem, jak się rozdzieliliśmy w tunelach, też miałem jakieś takie, nie wiem, trochę zacząłem panikować, ale usłyszałem twój głos i pomyślałem, hej, muszę tam być.
I dążę do tego, Że nie jestem takim frajerem w sumie, no nie? Jakim mnie nazywałeś. teraz ja się czuję jak frajer. Tak, nie jesteś takim frajerem. I Błagam cię, czy frajer ma złote oko? O, to jest mój koniec. Nie no, Blaze, wyduś też siebie. Wiem, że dasz radę. Bluza jest ciepła, ale jest trochę jednak zimno i tak. Tak widać. Jesteś dla mnie specjalny, Złotówa. Tak czuję. Boże, czemu ja krzyczę? Przepraszam. Co tam poprzez? Ciągnęło? Chcę powiedzieć, że nie czułem się nigdy kogoś tak blisko. Nie każ mi tak mówić, nie, komrado, nic. No nie no, to miłe. Jakby ja też czuję, że jesteś bliską mi osobą i w sumie nie miałem chyba nikogo poza bratem, jeśli mógłbym nazwać go bliską osobą. Jesteśmy trochę złączeni, przeznaczeni, bo jesteśmy bliźniakami. O proszę. Co? Nie, jesteś kimś więcej niż moim bratem. Jesteś obcą osobą, która jest mi bliska jak brat. Więc nie wiem, co chcę przekazać, ale chyba chodzi ci o to, że chcesz się kolegować, no nie? Chciałbym chyba trochę więcej niż się kolegować. To próbuję... Przyjaźnić. Blaze, ja już cię uważam jako przyjaciela. Ja ciebie też i trochę wyżej. Okej. Co by nie było trochę pedalskie, tak jak mówiłeś? Dobra, pierdol się. O, ale przecież powtarzasz to na każdym kroku, że Tak, to totalnie pedalskie i chyba chciałbym spróbować. Ale nie wiem, jak ty się do tego... Dobra, wiesz co? Powiem to trochę bardziej na mój język, okej? Czasem sobie myślę, że jestem ja kontra świat. I wiesz, co robię w takich sytuacjach? W takich sytuacjach mówię sobie, jebać to wszystko, poradzę sobie z tym wszystkim. I patrzę w ten świat i po prostu się podnoszę na tej skarpie, patrzę na ten widok, który się rozpościera przede mną i pokazuję mu, kurwa, ten środkowy palec. I mówię, jebać to jest ten wypierdolony Blaze. Eryk Przerywak, ze wszystkim sobie poradzę, jebać cię świecie. Ale zaraz od razu wraca do tej swojej skruszonej postawy. Ale czasem, nie wiem, odkąd cię znam, tak sobie myślę, że może nie zawsze muszę sam sobie z tym radzić. Może razem jebać ten świat. Ja do tego biję. Hej, Będziesz jebać ze mną w świat? będę z tobą jebać świat. Ej, no i co, to było takie straszne? To była ta marna informacja? Podobasz mi się, Złotuła. Okej, ale nie wiem, co mam powiedzieć. Ja tak tutaj krzyczę, jebać ten świat! Jebać ten świat! No, fajnie się jebie razem świat. Ojej, dobrze, że inni tego nie widzą, o matko. Blaze, to było strasznie cringe'owo. I mordę! I ty widzisz, jak on naprawdę się wstydzi. Ty widzisz, jak on chowa po prostu ręce, twarz w tych rękach. Jest jak, ja cię odstawię do domu, dobra? Ja cię odstawię do domu. Jest jedna rzecz, która cię ratuje z tej sytuacji. Bo zakładam, że ty nie masz kieszeni swoich w piżamie, ale tobie dzwoni telefon. Widziałem tak, że dobrze. Mogę go odebrać? Tak, ja też, szybko, odbieraj go, bo się ktoś rozłączy. Rick, what the fuck you are? When it's already midnight. I'm just hanging out, I'm coming home. Muszę wracać. Okej, a wrócisz mnie najpierw? Tak, wrócę. Wrócisz mi. Okej. O. Idzie.
Dobrze, że nikt tego nie widział. To ja myślę, że wchodzę do tej skarpy, potem jestem po prostu taki rzuca z siebie to czyste, szczere. Ale kurwa. Ty jesteś kurwa. I myślę, że nawet nie proszę cię o tę bluzę. Tak jakoś zapomniałem o tym wszystkim. Zostaję z tobą. Ty nawet wyglądasz trochę jak mój brat. Tak na kodę. Ostatnio już słyszysz, że jak to z portala przychodzę, to trochę w sumie wyglądamy jak bracia. I się domyka. Zapowiasz mnie z tym przemyśleniem. Dobrze. Czyli ty wykupiłeś sobie... Tak. Mi trade'a za... A ty odpalisz Redcard. I co za to dostałeś? Dostałem za to Legacy. Tylko nie wiem jakie. Nie wiem jak je zinterpretować. Wiesz wyznanie? Sounds fine. No wiesz, bo stracenie takiego legacy nie znaczy to, że historia Nie. się zmieniła, tylko że przestało to mieć znaczenie. Nie. Więc tego typu chwilowe rzeczy, nie, jakby takie, Że minus? nie. Tak w sensie, że można stracić legacy, to samo można stracić dumę. Czyli można stracić jakieś dziedzictwo, bo po prostu przestaje ten fragment twojej przeszłości mieć znaczenie. Ale na ten moment jest na pewno ważne, bo jest wpisane. Obudziłam w sobie mojego cringy tina. Mam nadzieję. Badasz o jak się otrząsnę do tego następnego dnia. Zwłaszcza, że gramy razem. No pomyślcie sobie, co jeszcze możecie zrobić takiego krótkiego, i sobie pomyślcie, a tymczasem główny beat, o tak to możemy nazwać, główny beat 0. Co by to mogło być? Wygrałeś coś tam? Czy myślałem, tylko nie wiem, czy ja mam siłę, żeby to teraz zrobić, bo już mam to strasznie i jakby... Znaczy chciałem, najbardziej mi na razie pasuje, tak żebyś wiedział, ten origin story. Coś i tak myślałem właśnie pod kątem, że jakiś flashback z przeszłości i też by to pasowało. A tam nie ma napisane, że ktoś to musi bić, albo coś ten deseń? Ojej, tu mam ściągawkę, czekaj. Czy to jest, bo to jest Lonera Origins. Nie. Bo to jest do Trade'a. Czy do czego jest ten Origins Story? No to brzmi jak Trade. Tak. Flashback that shows a Nie, to jest po prostu... A tak jest +1 trade, no. defining moment for your past. No jakby no nie mam teraz konkretnego jakby pomysłu, ale spoko, nawet by to pasowało, że wiesz, że nie wiem, że ten czas tam spędzony jakby w tym ośrodku, że mi daje, wiesz, żeby jakby jakieś refleksje, tak, i jakieś coś mogę wymyśleć fajnego, tylko no jakby no... Oko, ja też się mogę na to przygotować. Nie chcę tego zarobić, to tak, że to na następną sesję. Raczej tak. Zaczniemy i akurat będzie jak wychodzisz potem. No. Nie, no właśnie dlatego chciałem właśnie Dobry taki komik mechanizm twojej postaci, żeby wytrzymać, nie? Tym. No, i coś właśnie pod kątem tego, żeby były jakieś, jak to się mówi, follow-up jakieś, nie, że tak, jakby tego, nie, więc to by mi pasowało, nie? to masz jakieś takie bity, które nie wymagają scenki? No coś to będę chciał pójść, że po wyjściu już, no bo też... dopiero po wyjściu. No bo też nie zrobię in the lag, bo się coś tam, tak? Na przykład. Dosłownie jesteś w labie. Ale dobra, no w sensie, no bo... W tym przypadku będzie labie z mi. O, sobie. In Soviet Russia, the hammer throws you. No jakieś takie drobne faktycznie mówię, no jedną główną to raczej to, no bo z Lunera make a Connection też tak średnio, chyba że sobie myślę, że kogoś tam spotkam może w tym, wiesz, może nie wiem jakby terapia wyglądała, co tam będzie, wiesz. No spoko. Więc jakby też, ale no fajnie, w sensie
Fajnie wyszło, mocno wyszło, nie powiem. Dobrze, to ja mam w takim razie, ja potrzebuję jednak tą kilkę zęby. Albo nie. Niech będzie, że samo zdobycie tego to był postęp Zenka. Zenka z instalacją będzie tylko platforma. Dobrze, dobrze, no to Ja mogę rzucić zdania a propos tego Being Good, bo chyba wiem co. Przecież mogę rzucić po prostu zdania, a nie, że opisać scenę. A ja myślę, że jak Blaze był w tym moodzie i przemyśleń, i ciężkich wyznań, i po prostu w tym bardziej emocjonalnym moodzie, to myślę, że rzeczywiście jak on się teleportował do domu, to actually wzięło go na przemyślenia i stwierdził, że cała ta sytuacja to nie jest tak, że on się teraz zmieni, ale może powinien czasem trochę bardziej próbować wyciągnąć rękę do swoich rodziców. Ja myślę, że to, co on zrobił, to on poszedł do swojej mamy, która pewnie zaspana, pewnie znaczy szykująca się do spania, dalej miała go on silent treatment i on nie miał zamiaru nic takiego powiedzieć. On po prostu bez słowa podszedł i ją przytulił i wyciągnął rękę w takim geście, że spróbuję. Zobaczymy, na jak długo mu to zostanie, ale taka refleksja go chwyciła. przyjęła tą rękę. Ja wiem, jak ciężko zmienić swoje melodii. Powiedzieliśmy, było tam, ty jesteś teraz. To nie jest łatwe. Nie wierzę, że uda ci się do tej gry. Leciałem tam. Kurde, trzeba odpowiedzieć. Nie wybiera do też słowa, ale będę trzeba. Jeśli ja mogę jeść tylko szybko 4, to jest moja pasja, ja z tym nie skończę. Nie teraz, ale mogę obiecać, że będę ostrożniejszy. Mogę, nie wiem, możemy wypracować jakiś kompromis. Mogę dawać wam info albo bardziej uważać na wypadach. Gdzieś trzeba zacząć, nie? Babcia się nigdy nie mogła skończyć tak. Raz schowała swoje igły do kapci i piła nas nimi po głowach, jak latały nad nami. Tego nie będę robił. Serio? Nie wygrasz ze mną na kapcie. Czy to wyzwanie? Tak, ale nie dzisiaj. Jestem strasznie zmęczona po pracy. Pojedźmy gdzieś może w weekend. Tym razem nie gdzieś daleko, okej? Może w górach. Weź to, że się Do Katry albo na bok. ugryzł w język, żeby powiedzieć właśnie, przed chwilą wróciłem. Ale... Okej. A. Możemy wziąć szczura. To będzie taki raz. Tak, oczywiście. Znaczy, no... Ale możesz mu mówić po imieniu? No ale nie takim szczurem. Jak ruchościł? I... No trochę wzdryga się na to słowo. w sensie, nie wiem, czy akurat na ten wypad, bo może jak to będzie nasz wypad, ale tak mogę powiedzieć, że może kogoś wam przedstawię niedługo w trochę innym świetle niż go znacie, co?
Dobra, ja idę spać. Jesteś zmęczona, mamo. Cześć, mamo. No, Dobranoc. popatrz, synku. Ja ciebie też. Jak wyszedłeś? Pan Dzłuszku? Czytający gazetę o ETF tak zrobił. Jeśli się nie wytrzyma. Łelu. Uśmiechnięty. Góra. Tydzień. Aha, tydzień spokoju. Względnego. Zawsze coś. Idziesz raz do czytania? Myślę, jeszcze nie wiem, czy to za chłopak, z którym wpadłem na spotkanie Dex. A propos tego chłopaka, bo też chciałem sobie właśnie te trouble, w sensie being good. Ja myślę, że po tym jak Złotowa wrócił do siebie do pokoju w tej bluzie, to ubrałem się szybko, w sensie jakieś spodnie, bo jest już jesień, trochę zimno, ale w tej bluzie właśnie od Blaze'a wyszedłem i stwierdziłem, że może po prostu pograbie liście przed domem, no, zaczynają spadać z tych jabłoni. Jest to północ, skralażnisz? Co jest północ? Okej. Ej, dobrze, rodzice będą mieli niespodziankę na rano. Ja po prostu wyjdę na zewnątrz i ja będę robić coś dobrego dla nich, że byli zaskoczeni, jak... może będę miał wymówkę, żeby nie przyjść rano na śniadanie i pokazywać tego złotego oka, nie kombinować z nim. I... może jabłka pozbieram. To zastrzyku energii, no. To ja dostałem zastrzyku energii. Jeszcze sprawdzę przy okazji i przetestuję tą bluzę, czy jest bardzo fajna, czy jest jakaś średnia. Że nie dał jakiegoś guba. Daj zbolówkę, ci dał farzonką, weź. Skóra. Może auto umyję w nocy. Będzie się błyszczeć rano. Były? Okej. Chciałem zakończyć tym, jak po tej fazie, którą dostałeś na robienie rzeczy, żeby oddać sobie... poczekaj, idę. Salem. Poczekaj chwilę. Ja... jak już oddałeś tą energię, zamieniłeś ją w pracę, poszedłeś z powrotem do swojego łóżka, spojrzałeś na lustro, przejrzałeś jeszcze to oko na chwilę. No pretty cool. Pretty cool. Czekaj, co z tym trzeba będzie zobaczyć. I... myślałeś sobie teraz na tych kilka chwil, właśnie chodziłeś do portalu, jak... Dzieciaki mają to do siebie, w sumie wszyscy, że takie refleksje budzą pewne myśli, a co by było, jakby się powiedziało inaczej? Co mogę powiedzieć w tej chwili, żeby być jeszcze bardziej cool albo mniej frajerski? Albo... no coś tego typu, tak. Albo właśnie, żeby nie skręciło żołądków. Albo coś takiego. Co tak chwilę pomyślałeś? Czy ja w ogóle to wziąłem dobranoc? Chyba nie. No to dobranoc, więc... Impulsus. Zamykając oczy, słyszałeś kobiecy głos. I nie spojrzał. I zamknąłeś rzecz.
Widzisz, co robi dla niej Middlefinger? Widzisz, on już zaczyna. I na tym skończyłeś. Stam to na siebie. Koniec. No ładnie. The silence face to fire, so you right, Dobra, ja chcę z góry powiedzieć, że proszę mnie i Radosława bić po głowie, jak będziemy...